Dlaczego tak bardzo ci się chce? Bo to jest tak trudne. A nie musisz. Z jednej strony, bo to jest tak trudne, masz rację. Z innej strony, bo trzeba. Bo to jest ważny problem. Większe kwoty to są jakie? Większe kwoty typu 60, 40, 60, 80, 120 i tak dalej. W dolarach. Dokładnie. To nie jest pytanie czy. To jest tylko pytanie czy za rok, czy za 4 lata. Te prace językowe, czy prace, wiesz, dzisiaj jest z fizyki, z matematyki, z jakichkolwiek obliczeń, teraz do konstrukcji paneli fotowoltaicznych, ja bardziej ufam LLM-owi niż człowiekowi, niż sam sobie. Przyjdą kiedyś czasy, że leki będą projektowane indywidualnie dla jednostki? Nie wiem, czy to czytałeś gdziekolwiek, bo nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale tak, to jest esencja naszej pracy. Transformery się skalują i będzie się liczyła w naszym życiu tylko moc obliczeniowa. Wiesz co, jeżeli kasa się skończy, a taka sytuacja może wystąpić i to zakładam, no to po prostu pójdę do pracy. Co w tym złego? Ja osobiście wierzę w firmy i uważam, że świat będzie złożony z firm, które są tak zwanymi B-Corpami, czyli firmami, które nie są optymalizowane pod zyski. W byciu founder musi nauczyć się jednej rzeczy, która też przez cały czas mam dużo do zrobienia. To jest... Fajnie, że jesteś, bo mam dla ciebie coś, co będzie w sumie materiałem ekskluzyw. Gwarantuję, że nie znajdziesz nawet podobnej treści nigdzie indziej. Nasz gość zrobił coś, co w mojej opinii jest rzadkością, czyli zamknął się w przysłowiowej piwnicy, a może bardziej w laboratorium na prawie 3, chociaż bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć, że na 6 lat, żeby dowieść produkt, który powiedzieć, że jest trudny do stworzenia, to raczej mocne niedopowiedzenie. Ale zgaduję, że rynek po prostu go sobie weźmie za każdą kwotę, jeśli już się uda. Podobno to właśnie ten moment, więc zapnij pasy. To równocześnie ktoś, kto zrobił i sprzedał jeden biznes dla pieniędzy, żeby móc zrobić kolejny już dlatego, że uważa, że jako ludzkość go potrzebujemy. Oczywiście też planuje na tym zarobić. W końcu jest przedsiębiorcą właśnie. I podejrzewam, że myśli w kategoriach minimalnie 2 rzędy wielkości większych niż ostatnim razem. I to pomimo, że dziś mógłby spokojnie przeżyć wiele żyć na wiecznych wakacjach, nie martwiąc się w zasadzie o nic. To ktoś, kto jak postanowi sobie cel, to po prostu go dowozi. Nieważne jak ambitny by on nie był i nieważne, że nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił. A może to jest właśnie ten motywator? Sprawdzimy to w dzisiejszej rozmowie. Dodatkowo nie szuka kogoś, kto mu powie, że wie jak to zrobić, bo zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej takich ludzi nie ma w jego niszy, nawet na całym świecie. Dlatego, i to w nim cenię chyba najbardziej, sam siada i uczy się przez tysiące godzin całych nowych dziedzin, aby móc zrozumieć, jak stworzyć coś, czego jeszcze nikt nigdy nie stworzył. To jak, ale tak naprawdę robi się biznes w taki sposób, aby na nim zarobić duże pieniądze, a przy okazji może uratować ludzkość? Postaram się nas dziś od niego nauczyć. Nie mogę się doczekać, więc oddaję ci twojego gościa, założyciel i były większościowy udziałowiec User Engage, ale ty możesz bardziej kojarzyć go z nazwą User.com, obecnie founder firmy operującej na styku branż medycyny i AI, czyli Genotic.com. Prywatnie to jeden z tych, którym naprawdę zależy. To jeden z moich idoli w kwestii niekonwencjonalnego, ale jednego, moim zdaniem, z najlepszych podejść do robienia biznesu właśnie. Przed tobą jedyny, niepodrabialny, najbardziej objętościowy z ludzi, których poznałem w kwestii pojemności zrozumienia dużych przestrzeni myślowych, Grzegorz Warzecha. Cześć Grzegorz. Cześć Szymonie, dziękuję za to przerysowane intro. Dzięki, będziemy musieli sporo sprostować z tego, co powiedziałeś, ale tak, będziemy prostować to intro w trakcie rozmowy. Dziękuję. Sama rozmowa wyprostuje, a może nawet niektóre rzeczy nagnie do góry. Grzegorz, co u ciebie? Napisałeś, że możemy nagrywać, bo masz w końcu produkt, przeciwciała działają. Po pierwsze, bardzo, bardzo gratuluję, bo wiem, ile poświęciłeś energii, żeby to się stało. Po drugie, czy możesz wytłumaczyć, co właściwie udało wam się zrobić i co to znaczy, że produkt działa? Jasne. To co robimy w takim dużym telegraficznym skrócie, to posiadamy klaster około 200 kart graficznych, który projektuje de novo nowe przeciwciała, kompletnie jakby takie, które można
całości patentować pod konkretne targety, czyli białka, które występują na przykład na błonie komórkowej lub występują na wirusie, na bakterii, po to, że te przeciwciała dla osób, które jakby, no dla większości z nas, one są wykorzystywane w bardzo wielu elementach naszego życia. Po pierwsze w diagnostyce. Na przykład bardzo duża część diagnostyki jest oparta o tak zwaną proteomikę, czyli o wykrywanie różnych białek. Między innymi większość testów analizujących tkanki nowotworowe. Z drugiej strony przeciwciała są wykorzystywane w terapiach. Wszystkie te najdroższe terapie, na przykład Trastuzumab, wiele jakby bardzo dobrych leków, to są leki biologiczne, które są trudne do stworzenia, były dotychczas trudne do stworzenia, nadal są, ale jednocześnie one są bliższe naturze, nie są to związki chemiczne. A z trzeciej strony wszystkie testy, które wykorzystujemy nawet w aptekach LFA, testy paskowe, one wszystkie wykorzystują przeciwciała. Więc odpowiadając, projektujemy przez AI oraz produkujemy w naszym laboratorium, które zbudowaliśmy, żeby odłączyć się trochę od uczelni, mieć kompletnie własny space. Oczyszczamy i wprowadzamy jakby w różnych celach w tym momencie na rynek. Mówiłeś patentować? To w ogóle mi przyszło na myśl, to kto je patentuje? Wy czy wasi klienci? Wiesz co, my nie jesteśmy firmą usługową. Od początku dążymy do tego, żeby tworzyć własne produkty. Tak samo jak było w userze. Usługi są super, bo dają szybki przychód, ale największą sztuką jest, naszą strategią działania jest próba budowy własnych produktów, które chcielibyśmy wprowadzić na rynek i do tego dążymy. Na przykład, żeby zrobić badania kliniczne dotyczące naszych przeciwciał jako do testów diagnostycznych i na terenie Unii Europejskiej wprowadzić do szpitali lub na terenie Stanów uproszczoną ścieżką 510K, którą FDA posiada, wprowadzić to na rynek amerykański. Okej, dobra, bo to zmyliło mnie to, że bo ja cały czas rozumuję tak, że bo ty mówisz o produkcie, ja cały czas myślałem o waszym produkcie bardziej jako o usłudze i nawet na stronie. Na stronie też mamy nawet taką usługę wystawioną tam za 4000 euro i tak dalej dla innych naukowców, ale jakby staramy się zrobić jak największe portfolio tych przeciwciał. Tam w tym momencie mamy tego na koniec kwietnia mamy tego około 300. Mam nadzieję, że w maju dojdzie kolejnych kilkaset gotowych do stoku, dostępnych z miejsca, więc my po prostu budujemy przeciwciała na wszystkie możliwe problemy, które występują, po to, żeby z nich zrobić kolejne produkty. Okej, na stoku, czyli mówisz tak jakby... Takie, że w laboratorium dziennie produkuje 20 różnych przeciwciał, dokładnie tak. To jest McDonald's, jeżeli chodzi o pracę. Ale to ciekawe, bo w tym momencie mówisz, że macie 300, a za chwilę możecie mieć kilkaset znowu, czyli to przyspiesza wykładniczo? To nie przyspiesza wykładniczo, one jakby są roztworzone i tak z gigantycznym tempem, bo udało nam się w tym procesie produkcyjnym zamknąć bardzo wiele etapów w naszym laboratorium, począwszy od pełnego klonowania, czyli jakby modyfikacji tymczasowej, genetycznej bakterii, aby one tworzyły i komórek ludzkich, aby one tworzyły nam konkretne przeciwciała, czyli mamy tak zwany system ekspresyjny, albo jest to E. coli, albo są to komórki ludzkie, to na przykład jeżeli chcemy podać terapię pacjentowi z przeciwciał, to bardzo często one są produkowane w komórkach takich jak HEK293 czy CHO. To są takie linie komórkowe ssacze, które można zmodyfikować tymczasowo genetycznie lub na stałe, po to, żeby one tworzyły białka, które nie występują w naturze, są zaprojektowane przez rozwiązania deep learningowe, czyli szeroko rozumiane AI. Dobra, czyli jak ja dobrze rozumiem, to jeżeli mówiłeś słowo patentować, to patentujecie wy jako spółka? Możemy patentować wasze produkty, tak? Właśnie mamy dzisiaj takie wyzwanie, jak to dobrze opatentować, czy to patentować, bo tych wniosków patentowych jest nawet za dużo, bo to każde przeciwciało trzeba w tym momencie składać jako osobny wniosek patentowy. To są gigantyczne koszty. Właśnie w tym momencie trwają dyskusje, jak do tego podejść, aby ten proces zrealizować. Tak, no bo nie stać nas fizycznie na to. Każdy, kto próbował, czy patentował rzeczy, wie, że to jest patent międzynarodowy na Europę i na Stany. Ten koszt jest znaczący.
Więc na dzień dzisiejszy nie mamy opatentowanego żadnego, nie mamy nawet jeszcze porobionych zgłoszeń, z uwagi na to, że są różne metody zabezpieczenia IP, tak? A poza tym to nie o to chodzi w życiu. Jedno z sprostowań, które powiedziałeś, żeby robić firmę tylko dla zysków. Czasami robi się projekt po to, żeby... Patrz na twój podcast. Przed chwilą mieliśmy rozmowy w kuchni. Powiedziałeś, że on od początku był jako inicjatywa niekomercyjna. Tak. Widzieliśmy się 1,5 roku temu i gratuluję wytrwałości. Tak? I on istnieje, nie? Tak, on istnieje. Ale tak jak ci mówiłem, to jest akurat taki projekt, który ja mogę ciągnąć w nieskończoność. No to jest po prostu, nie wiem, szansa, żeby pogadać właśnie z przedsiębiorcami, ludźmi z takimi głowami jak ty. W ogóle jeszcze, wiesz, jeszcze w tym klimacie, nie? Bo ten klimat, on definiuje niejako to, że wiesz, że reguły są inne niż w normalnym życiu. Ja ci mogę zadać czasem takie pytanie. Wiesz, tak, ale w normalnym życiu też masz sporo szczerych osób, które ci odpowiedzą na wszystko. Oczywiście, nie? Tylko prawdopodobnie... Chociaż nie, może chciałem powiedzieć, że szanse mogą być mniejsze, ale nie, w sumie nie. No, też można się spotkać praktycznie z każdym, nie? Tak jak można się zastanowić, no ale długo się umawialiśmy. Tak. Gratuluję wytrwałości, Szymonie, i to szanuję, przepraszam, tutaj na wizji, ale no... Nie, no to jest super. Dlatego umawialiśmy się długo, bo byłeś zajęty. Tak, a poza tym też czasami jak człowiek na czymś pracuje, to trzeba coś sprawdzić 5 razy, żeby móc powiedzieć, że to działa. A w biologii, biologia jest dla osób niebiologicznych, ja też nie jestem biologiem, wywodzę się z niebiologicznych, syntetycznych ludzi, dla syntetycznych ludzi. Ludzi, którzy nie mają... Ona jest na tyle jakby takim dziwną sferą badań, że każdy eksperyment trzeba powtórzyć wielokrotnie, żeby mieć pewność, że ten wynik jest właściwy. 3 razy to jest czasami taki minimum i bardzo łatwo sfailować, powiedzieć, że coś ci działa, ale tylko w określonych wypadkach, a bardzo trudno jest udowodnić wielokrotnie, że coś funkcjonuje. Właśnie dzisiaj chyba skończyliśmy, wczoraj wysłaliśmy do NVIDII między innymi tam do kilku osób zaprzyjaźnionych wersję pracy naukowej, którą mam nadzieję, że się okaże już niebawem jako paper, w którym podsumowujemy te doświadczenia, ale to czasami jest tak, że no, wiesz, większość tych osób naukowych, do których mam ogromny szacunek, zbiera coś długie lata, a dopiero później to publikuje, wtedy, kiedy mają pewność, że to działa. Nie wiem, czy wiesz, ale robimy kanały YouTube, które mają przełożenie na biznes. Możemy też zrobić taki dla ciebie. Tak, dla ciebie. Najprawdopodobniej jako jedyna agencja w Polsce stawiamy na ruch organiczny. Nie płacimy za żadne wyświetlenia, budujemy prawdziwą publikę. A robimy to jako jedyni, bo to podejście jest po prostu trudne. Ale nie boimy się wziąć ownershipu za twój wynik. A co ważniejsze, mamy już dowody, że umiemy to robić i że to podejście po prostu działa. Pokażę ci je osobiście. Nawet jeśli, jak niektórzy z naszych klientów, nie wiesz, czy to zadziała w twoim biznesie, obawiasz się występowania przed kamerą, braku czasu czy pomysłów na tworzenie treści, oceny innych, czy po prostu, że ten projekt będzie tak wymagający, że możesz nie dać rady. Może myślisz, że SEO jest lepszą alternatywą lub nie chcesz robić czegoś, co nie przynosi efektów tu i teraz. I nie wiesz, czy da się to przyspieszyć, ale chcesz mieć przecież solidny dopływ jakościowych klientów. Nie przejmuj się. Mamy proces na te i inne twoje obawy. Jeśli to dla ciebie interesujące i chcesz po prostu sprawdzić, bo może sam nie wiesz, czy w twoim biznesie to zadziała, umów się ze mną na wideokawę, klikając link w opisie. Potrafię szybko sprawdzić, czy treści wideo pomogą zbudować z czasem stabilne źródło jakościowych klientów dla ciebie. A wiemy już na pewno, że klienci z kontentu wideo mówią zamiast prześlij wycenę, żebym mógł ją porównać z innymi, zdecydowane oglądam was i chcę pracować właśnie z wami. Umów się teraz, to serio, 2 kliki. Nie czekaj, aż twój konkurent zdominuje twoją niszę. Wracam gadać. Wracając, no i tu masz jeszcze tak na dobrą sprawę 2 światy, nie? Bo masz świat symulacji, w którym coś działa wielokrotnie, a później musisz to powtórzyć i czasem się nie pokrywa. To jest najważniejsze, bo jakby dlaczego ten świat symulacji jest trudny? Dlatego, że nie ma tak zwanego reward modelu, czyli w świecie projektowania białek na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej metody
benchmarkowania i oceniania, czy dana struktura na pewno poprawnie działa. I teraz z tego tytułu, żeby zweryfikować... W sensie w symulacji. Tak, w symulacji. Bo gdyby taki algorytm istniała syntetyczna metoda weryfikowania in silico, czyli w sieciach czy na komputerze, że to białko będzie poprawnie działać, to w takim wypadku nie musielibyśmy tworzyć tego laboratorium, albo te algorytmy byłyby dużo prostsze, bo one już mogą się same zweryfikować. A z uwagi na to, że to jest bardzo trudne obliczeniowo i te struktury są ruchome, mało kto sobie zdaje sprawę, że te białka, one są o tyle ciekawymi istotami, że one jakby drżą, one nie są takie stabilne. I z tego tytułu również to jest jeden z wielu powodów. Ten świat biologii jest bardzo skomplikowany, bardzo trudno zaprojektować to in silico i zweryfikować w laboratorium. Stąd musisz stworzyć lab, żeby udowodnić, że twój algorytm działa. Jeżeli nie wyprodukujesz tego w laboratorium, to żaden algorytm, jakby nie mamy na świecie takiej dobrej metody, która może potwierdzić w 100%, że białka się dobrze dokują, że są dobrze zaprojektowane, bo gdyby tak było, to nie potrzebowalibyśmy, to wszystko byłoby dużo prostsze w samym labie. Ale zgaduję, że właśnie do tego dążycie wy, żeby właśnie takie algorytmy stwarzać, bo tak jak ja zgaduję, to wy działacie i w modelu powiedzmy to sztucznej rzeczywistości i w modelu prawdziwej rzeczywistości, porównujecie to i chcecie zminimalizować liczbę tych prawdziwych prób po to, żeby cały czas algorytm coraz mniej się mylił. Tak, ostatnia wersja sieci, czy całego naszego rozwiązania pipeline'u, z której mamy produkcyjnie już działające przeciwciała, właśnie polega na tym, że po prostu widzimy w labie, że na dzień dzisiejszy one funkcjonują poprawnie, mają określone stałe KD, czyli te takie siły wiązań pomiędzy targetami, czyli widzimy, że to przeciwciało się dołącza do tego białka z określoną siłą, na przykład na takich metodach jak BeLi, czy na różnych metodach takich diagnostycznych, gdzie możemy ocenić, czy ta siła występuje, czy to białko jest selektywne, czy ono na pewno się nie dołącza do niczego innego. Okej. No w sumie tak, bo to ono jeszcze nie może przestrzelić. Dobra. Tak, najtrudniejsze nie jest to jakby zaprojektowanie tego, żeby się dołączyło do jednej rzeczy, tylko najtrudniejsze jest to, żeby tylko do niej. Tylko do tej jednej, ani do żadnego innego białka, które masz w krwi, oraz, żeby... Tam jest wiele parametrów. Bo przykład, co się stanie? Bo może organizm sam siebie zjeść, tak? Jeżeli nie do prawidłowej rzeczy tak, się na przykład przeciwciało jakby wskazuje później dla makrofagów i dla naszego układu odpornościowego białka albo komórki, które trzeba zlikwidować. W takim dużym uproszczeniu. I jeżeli ono się dołączy do złej części, czy do niewłaściwego białka, no na przykład mamy choroby autoimmunologiczne, gdzie nasze przeciwciała atakują nasz organizm i tak dalej. Więc to jest najtrudniejszą rzeczą jest ta selektywność, a ten układ immunologiczny u nas się również różni, więc często firmy farmaceutyczne mają też nie lada wyzwanie, żeby zrobić to w ten sposób, żeby to było możliwie unikalne, ale to jest bardzo nowa technologia, no bo pamiętajmy, że Denis Hasabi, zawsze mylę jego nazwisko z DeepMindu, założyciel, poprawił, jakby osiągnął super wynik w konkursie CASP, jeżeli chodzi o otrzymywanie struktury trzeciorzędowej białek, czyli chodzi o to, że z sekwencji DNA z jednej nici otrzymujemy jakby strukturę tego białka. Dopiero w 2000 i 2021 roku, więc był za to w zeszłym roku Nobel dla Denisa oraz dla Davida Bakera z Baker's Labs z Waszyngtonu, z projektu Rosetta. Więc to jest bardzo świeża możliwość. My jeszcze w COVID-zie sobie często nie wyobrażaliśmy, że możemy de novo projektować białka czy całe przeciwciała, tak? Mówisz, że one się jeszcze różnią. Ja nie do końca rozumiałem na naszej pierwszej rozmowie, ale się dokształciłem. Okej, śmiało. A bo ja wtedy ci już opowiadałem o tym, że na tym pracujemy, że to praktycznie działa, tak? 2 lata temu. Ja oglądałem ostatnio tą rozmowę i powiem ci, że ona jest... Nie, no, w dalszym ciągu uważam, że to jest jedna z topowych rozmów i... Zresztą zaraz do tego dojdę, zacytuję cię kilka razy stamtąd, ale przyszło mi do głowy pytanie a propos tego, że powiedziałeś, że mamy różne układy immunologiczne, to znaczy, że przyjdą
kiedyś czasy, że leki będą projektowane indywidualnie dla jednostki? Nie wiem, czy to czytałeś gdziekolwiek, bo nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale tak, to jest esencja naszej pracy. Czyli naszym celem nie jest tylko stworzenie przeciwciał per różne targety i zrobienie testów diagnostycznych. Naszym największym marzeniem i życiowym celem jest personalizowanie terapii w bardzo krótkim czasie. Ja wierzę w coś takiego, że jeżeli potrafimy i mamy wystarczającą moc obliczeniową zasymulować dynamikę molekularną białek, która jest bardzo skomplikowanym procesem, to jest jakby my sami ludzie nie potrafimy zrozumieć wszystkich niuansów, które tam się dzieją, to w takim wypadku będziemy w stanie zaprojektować przeciwciało per konkretny pacjent dla konkretnego markera, który jest znaleziony, dla konkretnego typu mutacji, którą masz. Na przykład Mega. Około 3 lat temu, czy 4 lata temu robiliśmy takie pipeline do analizy WGS, whole genome, czyli jakby pełnego sekwencjonowania genomu, włącznie z częściami niekodującymi, czyli takimi częściami jakby najwięcej śmietnikiem, nie wiadomo czym. Dokładnie tak, największą rzecz, jaką się da. I na przykład przypadkiem, bo robiliśmy w ogóle te WGS, teraz ceny tego spadają do około 1000 zł, ale to jest jakby osobny temat. Mi wyszło, tak, że dzisiaj można sobie sekwencjonować. No wiesz, badamy, tak? Jeżeli ktoś myśli na ten temat, to wbadamy geny z Warsaw Genomics. Profesor Krystian Jażdżewski robi super robotę i za 800 zł bada bardzo wiele różnych markerów, jako lekarz również. I mało tego, no tam głęboko zachęcam, że jeżeli ktoś o tym myśli, to badamy geny jest chyba najwspanialszym miejscem, bo tam dzięki temu człowiek też rozdaje od razu całą taką pomoc terapeutyczną dla tych osób, które zostają jakkolwiek zdiagnozowane, a to jest kluczowe, bo na przykład mutacje w BRCA1 u kobiet są ogromnym wyznacznikiem tego prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu. A jeżeli to wiemy możliwie wcześniej, to są na to znakomite terapie. I można w bardzo łatwy sposób uprościć sobie życie poprzez po prostu posiadanie tej wiedzy. Przerwałem ci myśl, bo mówiłeś o tym sekwencjonowaniu całego genomu razem z szumem. Oczywiście. Mi na przykład wyszło, że tych mutacji, które mamy, jest dosyć dużo. Na przykład w samym białku BRCA1 jest tam około 5000, tylko część z nich jest, jakby to powiedzieć, patogenna, czyli może generować problemy. A mi wyszło, że mam cholesterolemię rodzinną, która jest chyba najpopularniejszą chorobą genetyczną w Polsce. Bardzo często, nie jestem tutaj pewien, nie jestem genetykiem, zajmuję się tą biologią molekularną i sieciami neuronowymi, ale on jest jedną z częściej występujących chorób genetycznych w Polsce. Mój dziadek też prawdopodobnie z tego tytułu miał zawał, jego syn, mój wujek. Ale poczekaj, jeszcze raz, jaka... Cholesterolemię rodzinna i mi wyszło, że mam mutację w tym białku. I dosłownie nawet to od razu mnie kwalifikuje do statyny, takiego leku bardzo popularnego, który biorą osoby, które mają wyższe LDL. No, po prostu. I to wyszło jakby, akurat tutaj u mnie to była autodiagnoza, znaczy, że kolega, który analizował mój genom, zobaczyliśmy, że się świeci na czerwono, mamy jakby mutację, która jest patogenna, tak? Czyli która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie tego białka. Ja postaram się też w tym wywiadzie starać się, przepraszam dla osób technicznych, ale upraszczać pewne rzeczy, żeby było je łatwiej jakby tak, że czasami ta biologia, jak człowiek tak usiądzie na spokojnie, to ona wcale nie jest taka straszna, tak? Ona nie jest straszna, bo dużo o niej wiesz, nie? Ale to jest właśnie, moim zdaniem to jest już bardzo głębokie poznanie, że umiesz w łatwy sposób to wytłumaczyć, bo to jest ten poziom taki głębokiego zrozumienia. Tak, znaczy najlepsi profesorowie, teraz się widziałem przed chwilą z Elą Sarnowską z Narodowego Instytutu Onkologii, kierującą immunologią eksperymentalną, to właśnie zawsze to chyba wyróżnia te osoby, które mają ogromną wiedzę, że później tłumaczą wszystko tak, że człowiek czuje, to ja wszystko rozumiem. No. Tak. Czyli ja dobrze w takim razie rozumiem, że lek na raka to moglibyśmy już go mieć dzięki właśnie ultra szybkiej diagnostyce, a nie samym lekiem na raka. Gdzie szybciej, gdzie wyprzedzimy? Wiesz, to trzeba być bardzo ostrożny w tym, co mówimy, dobrze? Bo jest bardzo wiele typów nowotworów, to jest ogromnie trudny temat i nie ma jasnej odpowiedzi, więc chciałbym, żeby... Wiesz,
Ogólnie strasznie się boję zadawać takich pytań, ale ostatnio, wiesz, ja sobie postanowiłem, że nie będę głupich pytań nie ma głupich zadawał. pytań, oczywiście, Właśnie o to chodzi, nie? Nie bójmy się tego, rozmawiajmy. Tak, jakby też musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My nie jesteśmy onkologami. Okay? Nie zajmujemy się stricte badaniem kwestii nowotworów. My tylko projektujemy białka, które są wykorzystywane między innymi do terapii przeciwnowotworowych. I mam nadzieję, że będą przesunięte przed chemioterapię. Bo immunoterapię, tak się nazywa cała ta gałąź terapii, w których są wykorzystywane między innymi przeciwciała, czasami w parach, czasami włącznie z chemioterapią, one w tym momencie są często ustawione po chemioterapii. Wiemy, że ja osobiście, rozumiejąc, jak ta immunoterapia działa, jestem ogromnym zwolennikiem. Nawet NFZ finansuje już terapię transfuzubabem kosztującą ponad 1 000 000 złotych. Więc my się zajmujemy tylko tą sferą jakby Znaczy, ja rozumiem, białek. że nie masz, wiesz, że nie masz glejtu na to, żeby się wypowiadać w tym temacie, ale wydaje mi się, że masz o tyle wiedzę, wiesz, interdyscyplinarną na krawędziach, że możesz trochę rozumieć, nie? Możesz strzelać, jak to będzie wyglądać, nie? Ale podkreślmy, że to jest strzelanie. Nie? Dokładnie. W tych dziedzinach. To bardziej powiem to inaczej. Jako osoba, która zajmuje się życiowo deep learningiem i tym, w jaki sposób IT i AI może przetwarzać bardzo duże zbiory danych, wierzę, że jeżeli mamy unikalny marker, czy jakieś białko, które daje nam możliwość rozpoznania tego typu komórki, tak? Albo jakąś metodę taką, że jesteśmy w stanie tą komórkę rozpoznać, to jesteśmy w stanie do tego zrobić selektywne przeciwciało, które spowoduje, że tylko ta komórka albo ten typ komórek zostanie wyeliminowany przez nasz układ odpornościowy. Jeżeli ten układ odpornościowy jest silny, tam jest bardzo wiele jeszcze różnych, to zależy, tak? Ale z perspektywy takiej technologicznej i z tego, w jaki sposób na dzień dzisiejszy mamy wiedzę, my sami, to ja wierzę, że jest to jak najbardziej możliwe, a ta medycyna spersonalizowana jest takim kolejnym krokiem, że rosnąca moc obliczeniowa, kwantywizacja dla modeli, czy takie szybsze liczenie tych modeli przez pracę na mniejszych liczbach, w takim dużym uproszczeniu, czyli te modele pracują na niepełnej reprezentacji liczb, nie na 64 bitach, tylko na przykład na 4, 8 bitach i tak dalej, powoduje, że my jesteśmy w stanie wykrzesać z tych kart obliczeniowych, z tych GPU dużo więcej i dużo więcej jeszcze zasymulować, tak? No, my kiedyś liczyliśmy, że chyba za 2012 rok, nie jestem teraz pewien, mogę to później sprostować, mielibyśmy najszybszy superkomputer na świecie. Tak. Okej, wy, w sensie jako tak, firma. że my jako niewielki podmiot startup, który robi to własnymi środkami. Właśnie mówiłeś ostatnio, że te 1,5 roku temu, kiedy rozmawialiśmy... Kupowałem wtedy hasetki, tak? Tak. I mówiłeś o tym, że w Polsce to macie chyba drugi wielkościowo superkomputer, ale to rozumiem, że to jest dynamiczne. To się bardzo szybko zmienia, też nie chciałbym czegoś takiego mówić. Kupiliśmy chyba nadal jako prawdopodobnie jedyna polska prywatna firma. Przepraszam, nie znam nikogo, kto od NVIDII też nie mam takich informacji. Te karty H100 w DGX-ach spięte Infinite Bandem, czyli 32 karty spięte bardzo szybką siecią 1,6 terabita. To są karty H100, 80 GB. Teraz przymierzamy się do tego, żeby zdobyć fundusze na wydanie większej kwoty, tam w okolicach 60 milionów złotych, na jeszcze większe moce obliczeniowe, bo to jest teraz podstawowa waluta, czyli ta moc obliczeniowa, ilość operacji zmiennoprzecinkowych, którą potrafimy wykonać. My do tego jeszcze mamy sporo kart 4090, które sami sobie składamy z nich sami serwery, bo one też są potężne z perspektywy ceny do ilości, do szybkości pamięci HBM3. Tak w dużym skrócie karta graficzna też liczy się przede wszystkim, jakby jednym z najistotniejszych parametrów to jest szybkość transferu danych pomiędzy tą pamięcią RAM na karcie, a jednostką obliczeniową, tymi cuda korami. Czyli im większy dzisiaj ktoś ma superkomputer, czym szybciej może robić te iteracje, czy może jednak ta wiedza, która jest u was zakorzeniona, jeżeli chodzi o to, jak już te algorytmy mają działać i tak dalej, też jest tutaj kluczowa i to jest wasz kluczowy zasób? Ja uważam, że jesteśmy w takim nietypowym momencie na świecie wielkiej zmiany
w której liczy się tylko moc obliczeniowa. Oczywiście wiedza merytoryczna, ogromna pomoc Piotra Lasoty, który był Head of Science w Novartisie, chyba w największej firmie farmaceutycznej na świecie, Polak, już starszy facet, pozdrowienia, który nam pomaga też od myślę, że prawie 4 lat i ogromne zaangażowanie całego zespołu, który pracuje 7 dni w tygodniu od długiego czasu, to ma ogromną jakby sprawczość, czyli to, że ile eksperymentów my jesteśmy w stanie wykonać, No właśnie. bijemy na łeb na szyję. Może nie chcę się z nim rywalizować, ale topowe, duże instytuty, tak, z perspektywy ilości eksperymentów, które da się zrobić w ciągu danego miesiąca, tygodnia. I to też ma znaczenie, ale na dzień dzisiejszy, to jest chyba jeden z największych przekazów, które chciałbym przekazać w tym materiale, jakby widzimy, że duże modele oparte o transformery się skalują i będzie się liczyła w naszym życiu tylko moc obliczeniowa. Więc na dzień dzisiejszy wygrywa Google, wygrywa OpenAI, AWS, wszyscy, którzy mają duże klastry, bo coraz więcej pełnej automatyzacji naszego życia będą przyjmowały systematycznie coraz bardziej inteligentne modele i my tego nie zatrzymamy. To się nie zatrzyma. Tak jak teraz rozwiązaliśmy datasety matematyczne, typu MAF i tak dalej, to te modele wchodzą powoli w rzeczywistość, ucząc się eksperymentować w rzeczywistości, ale to powoduje, że liczy się tylko moc obliczeniowa. Kurde, to nie brzmi pocieszająco. Tak, to z perspektywy naszego kraju, nie, że naszego kraju, zachęcam do tego, żeby kombinować, w jaki sposób zrobić własne ASICs-y, czyli własne FPGA, czyli takie procesory, które mają dołączoną pamięć szybką, aby mogły być wykorzystywane jako akceleratory do deep learningu, czyli tego szeroko rozumianego AI. Nie lubię tego słowa AI, bo ono jest takie jakby... rozmazane. Tam tak naprawdę pod spodem jest sama matematyka, to jest dobrze opisane, jak sieci działają. Tak, nazywanie tego sztuczną inteligencją jest trochę mylące, nie? Z twojej perspektywy prawdopodobnie. Tak, chociaż chyba wszyscy, ja tak samo byłem za bardzo sceptyczny na początku, bo wywodzimy się jeszcze z czasów BERTA, takich starszych modeli, pewnie będzie tutaj entuzjazm jeszcze tych wcześniejszych modeli językowych, które były dużo bardziej prymitywne i nikt z nas nie przypuszczał, że ta architektura transformerów, którą szeroko wykorzystujemy z atencją, jest w stanie tak daleko dojść. Tak? No to na przykład, nie wiem, pewnie kojarzysz DeepSeeka, tak, który był z Chin opracowany. Oni tam opracowali, myślę, że 3 takie główne innowacje, które się składają do tego DeepSeeka. Z jednej strony w jaki sposób kompresować takie heady atencji, czyli w jaki sposób tą atencję, ten jeden z komponentów lepiej kompresować przez inną dodatkową sieć. Z drugiej strony metoda jakby reinforcement learningowego, modyfikacji sieci, tak zwane gRPO, a z trzeciej strony cały protokół komunikacji między serwerami, aby bardzo szybko, aby zmniejszyć ilość informacji, które są przesyłane w klastrze pomiędzy kartami. Chodzi o to, żeby było taniej spiąć więcej kart, które pracują nad tym samym modelem. Okej. Dobra, rozumiem. Tak, żebyśmy nie musieli na przykład wszystkich gradientów. Chodzi o to, żeby karty nie miały bottlenecku, czyli tego, przepraszam za makronizmy, tego wąskiego gardła po stronie przesyłu danych pomiędzy sobą. Tylko w jaki sposób zmienić algorytm, aby mniej informacji było przesyłanych. To był jeden z 3 takich głównych innowacji, które DeepSeek zrobił. Okej, czyli chodziło o to, żeby to spakować te informacje lepiej, tak? Żeby w takim dużym skrócie, żeby nie trzeba było wszystkiego wysyłać. Już teraz znam z 5 innych algorytmów, które pozwalają to robić w inny sposób, ale generalnie chodzi o to, żeby klaster kart graficznych mógł jednocześnie się aktualizować i jednocześnie przetwarzać różne porcje danych, pracując nad tą samą siecią w czasie trenowania. Dobra, kumam. Czyli teraz na przykład jak kupujemy DGX od NVIDIA czy kartę H100, no to wymagane jest, my też podnieśliśmy tę inwestycję, zakup tak zwanego Infinite Banda, czyli takich bardzo szybkich połączeń. Mamy sieć 1,6 terabita, czyli 1600 gigabitów na sekundę pomiędzy serwerami.
czy tam wchodzi po 4 wkładki 800 do jednego serwera, po 400 gigabitów na kartę, więc to jest bardzo szybka sieć, tak powiem, w uproszczeniu. Tak. I teraz ta sieć jest bardzo kosztowna. Mhm. Tak? No właśnie, czy to będzie tak, że twoim zdaniem, wiesz, tutaj wiesz, trochę rysujemy sobie Oczywiście, przyszłość, śmiało. bo czy to będzie tak drogie, że tylko niektórych będzie na to stać? Przeciwnie, jakby wszystkie prace pokazują, że koszt mocy obliczeniowej będzie spadał, tak samo jak koszt wszystkich innych dóbr, które kupujemy masowo. No dobra, ale będzie prawdopodobnie taki moment, gdzie na taką indywidualną diagnostykę albo projektowanie indywidualnych przeciwciał dla danego osobnika, wiesz, będzie mogło sobie pozwolić 5% ludności, czy nie? Właśnie przeciwnie. Ja osobiście uważam, że jesteśmy w stanie z czasem zejść naprawdę do racjonalnych kwot, typu pewnie dziesiątek tysięcy i tak dalej, za przygotowanie takiej terapii per pacjent i to jest wykonalne, bo po pierwsze nowe karty, które wchodzą, są lepiej zoptymalizowane pod niską precyzję, czyli pod takie liczby, które są po prostu mniejsze i dzięki temu NVIDIA pokazuje na wykresach, że to tak pięknie rośnie. Tak naprawdę ten serwer nie jest o tyle szybszy, on jest lepiej dostosowany do mniejszej reprezentacji, która naturalnie zmniejsza. Może przepraszam, że wchodzę w szczegóły, nie powinienem. No nie, właśnie spoko. W sensie wejdź w takie szczegóły, jakie uważasz, że są niezbędne. Odpowiadając na twoje pytanie, będziemy mieli sytuację, gdzie mamy nadal mocny przyrost mocy obliczeniowej za niższą złotówkę, czyli po prostu taniej. Okej. Więc przez różne triki. Tak, dzisiaj jedna karta H100 kosztuje tam 30 parę tysięcy dolarów, tak? Taki klaster to trzeba wydać z 5 milionów na dzisiaj na te H100 czy H200 i te nowe serwery B100, B200 i tak dalej, one już będą wykonywały znacznie więcej obliczeń na tą samą jednostkę czasu i na tego samego dolara, więc ten koszt tej mocy obliczeniowej jest po prostu niższy. Więc z mojej perspektywy, czy nawet teraz Google opublikował też niestety nie paper, tylko wzmiankę o Ironwoods, o nowych TPU, na które patrzę z wypiekami na policzkach, czyli te procesory, które ma tylko Google, które służą do mnożenia macierzy, Tensor Processor Unit, i one tak samo mają dużo wyższą wydajność oraz niższy koszt energetyczny za jedną jednostkę obliczeniową. Okay. Czyli mówiąc krótko, jest taniej liczyć. Więc z tego tytułu jakby to jest tylko kwestia czasu, kiedy i kto pierwszy na świecie, bo już takie jednostki istnieją, będzie projektował terapię per pacjent, żeby obniżać jej radykalnie cenę. Okej. I jak to się stanie już raz, 2, 10 razy, to myślisz, że to będzie kwestia chwili? Myślę, że tutaj też ten świat, pewnie już wiele osób ma to w głowie, jest otoczony bardzo mocno regulacjami. Mieliśmy przyjemność jakiś czas temu rozmawiać z Polakiem Grzegorzem Nowakowskim, który jest jednym z osób, które akceptują leki w FDA na jednej z kolacji. I te globalne organizacje, które akredytują terapię, przygotowują się do tego, aby była możliwość projektowania terapii per pacjent. Okej, czyli prawo jeszcze na to nie pozwala? Prawo dzisiaj na to pozwala w bardzo nietypowych sytuacjach, za zgodą Komisji Etyki. Są metody, w jaki sposób można to zrobić i część profesorów bardzo takich ambitnych myśli o tym w tym momencie i zastanawiam się, w jaki sposób to można było wykorzystać, tylko jeszcze przed nami są testy na zwierzętach, czyli na myszkach, które nawet nasz kolega z firmy chyba z 2000 takich testów na myszkach wykonywał podczas swojego doktoratu, więc to nie jest nic strasznego. I dopiero są jakby zaprojektowanie przeciwciała i zbadanie, że ono jest selektywne, to jest jeden etap, a drugim etapem jest jeszcze zbadanie bezpieczeństwa tego, przygotowanie pod GMP, czyli pod takie warunki, żeby można było to podać pacjentowi. To jest naszą misją, żeby tworzyć terapie spersonalizowane, ale to jest bardzo trudny kawałek chleba, jest jeszcze wiele zagrożeń i mamy jeszcze sporo pracy do wykonania, żeby to zrobić dobrze. Okej, i to jest raczej
ten ostateczny krok, a przed nim trzeba zrobić jeszcze przed nim na przykład trzeba być na tyle zarobić. silnym, może nie, że zarobić, ale trzeba być na tyle wytrzymać, silnym, nie? żeby umieć kupić na przykład najlepsze mikroskopy, które są spatial fluorescencyjne ze Stanów, żeby mieć możliwość puszczenia czegoś na cryo-EMa. Cryo-EM to jest takie wizualizowanie białka na najdokładniejszym mikroskopie elektronowym z funkcją mrożenia, w takim dużym uproszczeniu. Więc są inne metody, które możemy wykorzystać, żeby zdobyć finansowanie na realizację tej głównej, najważniejszej misji. Dobra, rozumiem. Dobra, już mi odzumowałeś, to świetnie. Jak dziś te wasze sieci neuronowe, tak można je pewnie nazwać, są precyzyjne do rzeczywistości? Czy to jest tak, że to, co zamodelujecie w większości przypadków, nie wiem, 8 na 10 sprawdza się z rzeczywistością, czy jak to jest? Z ostatniego algorytmu jest to 99%, jedno białko nam nie zadziałało, BDNF, takie białko, które jest związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, ale to może być jeszcze inny case. Brzmi nieźle. Więc ja osobiście wierzę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zamodelujecie rzeczywistość takiego, jaka jest. Może nie, że zamodelujemy, co ten algorytm przewidywania będzie na tyle dobry i na tyle często będzie karmiony danymi z laboratorium, aby lepiej rozumieć, w jaki sposób jakby niwelować ryzyka tego projektowania, bo tam też jest pewne prawdopodobieństwo, tak? Tam nie ma wartości zero-jedynkowych, tylko my na przykład, żeby zaprojektować przeciwciało, to musimy otrzymać dobrą strukturę PDB, czyli taką atomową białka, do którego projektujemy. Okej, i to jest trudne. I teraz to rozwiązuje AlphaFold. Tak, mamy też u siebie uruchomionego najnowszego AlphaFolda 3, foldujemy tych zbiorek dużo, ale on też ma pewne błędy, które popełnia, więc najlepszymi elementami jest krystalografia i cryo-EM, które są czasochłonne i kosztochłonne, więc albo poprawimy wszyscy te metody uzyskiwania struktury trzeciorzędowej przez sieci takie dyfuzyjne, tak jak AlphaFold 3, czy transformerowe, tak jak AlphaFold 2. Okej, czyli teraz AI-em zgadujecie, jak wygląda to białko, a ty chciałbyś rzeczywisty mieć wkład ze zdjęcia. Tak, bo wtedy masz dodatkowe ryzyko, dokładnie, bo wtedy masz dodatkowe ryzyko, że my projektujemy przeciwciało, które ma się dołączyć do konkretnego epitopu. Epitop to tak w dużym uproszczeniu to jest taka dziura na białku albo coś, co wokoło ma dobre atomy, które mogą nam dać dobre siły wiązań. Tak, a te atomy wynikają z aminokwasów, które są w określony sposób złożone i tak dalej. I my projektując tą część wiążącą, czy to jest tak zwany single domain, czyli coś pod diagnostykę, czy to jest przeciwciało na CDR-ach, to projektujemy to tak, żeby ono się dołączyło do tego konkretnego epitopu. I teraz, jeżeli ten epitop jest trochę zaburzony, bo mamy zły obraz tego białka, to oczywiście tutaj to ryzyko nam się przekłada również na kolejne etapy. Tam masz mnożnik ryzyka. No? I prawdopodobieństwo. Okej, zabawa. Ale czy wy dzisiaj w laboratorium w takim razie już robicie, w sensie, sorry za laicki język, oczywiście. Robicie zdjęcia tym białkom? Już macie taki mikroskop? Bardzo chcielibyśmy. Taki mikroskop jest jeden w tym momencie w Krakowie. Okay. Jego używanie jest bardzo kosztowne z uwagi na to, że to jest... Jest kolejka. To nawet nie chodzi o to, że jest kolejka, chodzi o to, że jakby te zdjęcia są na poziomie atomowym. No. Okay? I one są, ja ci pokażę później, tak malutkie, że jest ich bardzo dużo, że inna sieć neuronowa, na przykład CryoSpark, składa z tego strukturę 3D tego białka. Okay. Więc my też robimy wtedy bardzo dużo rzutów 2D, takich naprawdę nie uwierzyłbyś, czyli że da się plasterki, tak? Nawet nie plasterki, takie po prostu z góry, tak? A te białka się różnie układają, ale robisz ich 40 000, a dopiero z tego później możemy uzyskać strukturę przestrzenną. Ten świat jest fascynujący, bo to jest trochę jak astronomia, tak jakby, wiesz, w drugą skalę. Wiesz co, ja tutaj nie mam takiego doświadczenia laboratoryjnego z tym sprzętem, bardziej z metodami analizy i jakby metodami, jak do tego dojść, ale tak, no niestety też dla wszystkich osób, które mówią, że hej, bo naukowcy, albo jakby wszystkich osób, które chciałyby, żeby świat naukowy szedł bardziej do przodu, to wszystko jest tak skomplikowane, jest tyle różnych parametrów, że ludzki umysł nie jest w stanie tego wszystkiego dobrze pojąć. Dlatego ja osobiście uważam, że
biologia musi być bardzo mocno wsparta przez szeroko rozumiane algorytmy do wszystkich możliwych procesów, nawet do proponowania hipotez, no bo teraz mamy całą sekcję podejść, w których wykorzystuje się LLM-y do pisania paperów naukowych, do projektowania nowych prac badawczych, do weryfikacji, do oceny. I to idzie na tyle dobrze, że jestem, jakby to powiedzieć, ogromnym zwolennikiem takiej metody. Już nawet testujemy część takich rozwiązań u nas w biurze, żeby przeszukiwać papery i dawać automatycznie odpowiedzi na pewne hipotezy, które zostały wcześniej zaprojektowane, hipotezy, przez innego LLM-a na podstawie pewnej pracy badawczej, którą system powinien stworzyć. Że ten pipeline da się, jakby to powiedzieć, że biologia jest na tyle skomplikowana, że tylko szeroko rozumiane IT może pomóc to rozwiązać. Okej, dobra. Nie myślałem, że to już jest aż taki moment, że to skomplikowanie tak. Nawet na poziomie... Zobacz, ile mamy tych białek, a każde białko ma bardzo różną funkcję, każde białko uczestniczy w różnych ścieżkach. To, co jest przerażające dla mnie samego, to jak wiele my nie wiemy o tym, jak działa komórka wewnątrz. Jak wiele my nie wiemy, czyli jakby chodzi o to, że ja chciałbym mieć takie, nawet nie, że Google Maps, ale no taką wizualizację 3D komórki z wszystkimi funkcjami, gdzie mogę sobie wszystkie funkcje powyłączać, takie przyciski jak na konsoli. Ale my tego jeszcze nie rozumiemy. A my tego jeszcze nie rozumiemy. My dopiero jakby nie mamy takich symulacji funkcjonowania komórek z wszystkimi ścieżkami, które są wewnątrz. A żeby to rozkminić, to musielibyśmy to mieć na poziomie molekularnym prawdopodobnie zamodelowane, żeby działało, tak? Ale właśnie ten poziom molekularny to jest jakby pierwszy krok. Czy nie wystarczy? On jeszcze nie jest wystarczający, bo kolejnym bardzo ważnym krokiem jest tworzenie tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów w pełni sterowanych przez roboty, co próbujemy też u nas jak najbardziej zrobić, czyli jak najwięcej rzeczy robotyzować, wszystko, co się tylko da, po to, aby eksperymenty były możliwe, żeby taniej i szybciej je wykonywać. Okej, dobra, rozumiem. Bo teraz uczelnia, czy ten biedny doktorat na uczelni, profesor, on ma poza laboratorium jeszcze jakieś inne rozmowy, paper do napisania, zdobycie funduszy, a tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby odciąć wszystko to, co jest z boku i skupić się tylko na maksymalizacji ilości prób w laboratorium i ograniczyć koszty tego maksymalnie. Dlatego na przykład jest coraz więcej robotyzacji w labach, bo ta praca jest odczłowieczająca, tak? Jeżeli mamy studentów biotechnologii u nas, którzy pracują w laboratorium, to przez pierwszy tydzień, miesiąc, 2 miesiące każdy się cieszy, bo poznaje nowe rzeczy, ale później jest bardzo dużo powtarzalnych czynności. To powinny robić roboty. Tak, oczywiście i wszyscy pracują nad tym, żeby jak najbardziej te laboratoria robotyzować. Kurde. Tylko te techniki są bardzo różne, nie wszystkie techniki da się dobrze zrobotyzować, bo czasami są takie żele. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Jest bardzo dużo różnych sprzętów, między którymi trzeba przenosić rzeczy. My na przykład mamy też takie roboty, w tym ci pokażę, 6-osiowe, które kupiliśmy, które trenujemy po to, żeby one na przykład przekładały rzeczy z lodówki do konkretnej maszyny pipetującej, z maszyny pipetującej do konkretnego czytnika, odczytywały rzeczy na czytniku i dopiero później odkładały do hotelu, czy do takiego innego pojemnika. Żeby ta podróż tej próbki nie wymagała takiej ludzkiej pracy, bo pipetowanie możemy zrobotyzować OpenTronsami czy innymi robotami, które mamy. Kurde, wierzysz w to, że da się to tak zrobić? Oczywiście, jestem tego pewny. To jest tylko kwestia funkcji czasu i funkcji kosztów, środków finansowych, które masz. No bo nie wiem, czy tak jest, bo słyszałem taką historię a propos tej mega fabryki Elona, że on właśnie chciał zrobić do 100% tą osiągalność, ale w pewnym momencie tam, wiesz, te końcówki już się... Ale to chyba opłacalność była. To znaczy, nie wszystko warto robotyzować, bo jeżeli masz na przykład nałożenie galaretki, tak, na stół i musisz tam galaretkę przenieść, mówię tutaj o żelu, który się wykorzystuje, no to byłoby głupotą, aby próbować tak skomplikowany proces robotem czy łapami przenieść, bo jest to trudne nawet dla człowieka, więc nie wszystko warto. Ale jest bardzo dużo procesów, na przykład obsługa 90% pipet, tak, które da się robotyzować.
I teraz my ludzie, na przykład jedno z wyzwań, które teraz ostatnio też mieliśmy, zamówiliśmy kolejną porcję 200 genów, z tego sami klonujemy, czyli sami robimy wektory, modyfikujemy mówimy bakteriom, żeby produkowały to białko, czyli wytwarzamy sobie, robimy taką tymczasową modyfikację genetyczną tych bakterii czy komórek ludzkich. I jeżeli masz 500 pojemników Eppendorfów, tak, czy wiesz, bardzo łatwo o pomyłkę przy takich powtarzalnych rzeczach, gdzie jest tego po prostu bardzo dużo. Tak, a tutaj pomyłka nie jest mile widziana, rozumiem. Tak. A tutaj wszystkim nam zależy na tym, żeby ograniczać tego koszty, nie zatrudniać, 30-40 osób do tego, tylko jak najmniejszą ilość osób, po to, żeby można było tych eksperymentów po prostu wykonać więcej. I żeby one praktycznie leciały całą dobę. Tak. Dobra, jak wygląda dzisiaj wasza firma, jeżeli chodzi o siedzibę, stack technologiczny, właśnie jak to wygląda? Ja sobie, bo wiesz, ja mam pewne wyobrażenie. Zapraszam do nas. Ostatnio mieliśmy sporo osób na odwiedziny. Tak? Tak, chyba już z 10 profesorów. Różne osoby wpadają, więc chętnie zapraszam. Wiesz, my mamy laboratorium bardziej w takim startupowym stylu, które wcześniej byliśmy w Cezamadzie. To jest takie ultra nowoczesne laboratorium na Ursynowie. Dzisiaj mamy po prostu 700 metrów biura w Warszawie na Włochach, w których mamy tam 9 pomieszczeń takich 30-metrowych laboratoryjnych, plus minus. I chodzą tam ludzie w kitlach i robicie tam... ludzie w kitlach i tak dalej. To nie jest laboratorium, z którego możemy wytworzyć. Ono nie ma standaryzacji takiej GMP, ale mamy ZIGA, czyli jesteśmy już przez Ministerstwo Środowiska na tyle sprawdzeni, że możemy robić te transfekcje tymczasowe i tak dalej. Czyli jesteśmy zakładem inżynierii genetycznej, ja tak powiem. Więc możemy robić dużą część procesów bezpośrednio u nas. No i zapraszam, mamy produkcję w bakteriach, w ssakach, mamy 6 chromatografów, które kupiliśmy, część nowych, część używanych, mamy całą quality control u nas. Tyle. Ale tam też macie całą waszą moc obliczeniową, czy nie? Część. Tam mamy tutaj około 100 kart i około 60 kW ciągle podłączenia. My bardzo dużo płacimy za prąd, ale mamy też już... Miałem pytać, jak rachunki wyglądają. Kolosalne. Mamy też już działkę, w której... A macie jakąś taką specjalną taryfę? W ogóle dla Nie, wiesz co, kupiliśmy z Chin kontener paneli fotowoltaicznych i stawiamy w tym momencie... Będziecie niezależni? Będziemy prawie niezależni. Też magazyn energii kupiliśmy i stawiamy to na własnej działce, gdzie staramy się w całości przejść na energię słoneczną. Do połowy października będzie to możliwe. Więc bo to się po prostu bardzo szybko zwraca. No tak, wyobrażam sobie, to są po prostu miesiąc w miesiąc zerowe rachunki, prawie że, to mega. Zajebiście. Ale zapraszam, jeśli bardziej chcę zachęcić do jednej rzeczy. My jesteśmy mistrzami w tym, aby szukać używanych sprzętów i kupować rzeczy nie tak jak uczelnie nowe od dystrybutorów za często wyższe stawki niż prywatnie, tylko bardzo mocno negocjować stawki, aby kupować używany sprzęt. Na przykład teraz kupiliśmy mikroskop. Musisz się też znać na tym, nie? Oczywiście i podjąć ryzyko. Tak. Na przykład kupiliśmy jakieś 2 chromatografy, takie używane za 40 000 złotych, Akty Express i zajęło nam chyba z pół roku ich uruchomień. Ale już działają, chodzą teraz na nocki, czyli 20 godzin na dobę, praktycznie 5-6 dni w tygodniu. I oczywiście nie było gwarancji, a jeszcze całą sztuką polega na tym, że musisz wszystkie te rzeczy powymieniać, wężyki. To jest dosyć skomplikowane, nawet zainstalowanie software'u jest trudne, bo na przykład walczyliśmy, z takimi bzdurami, ale ma to ogromną zaletę, bo w Europie tego używanego sprzętu mamy niestety bardzo mało w stosunku do Stanów. Tam część ściągaliśmy ze Stanów, bo w Europie po prostu nie ma używanych sprzętów, a ten używany sprzęt potrafi również dać naprawdę super rzeczy. Teraz kupiliśmy Chemidoka, jeden ze sprzętów do obrazowania, taki alternatywy dla tego, który mamy, za tam 8000 zł. Mikroskop konfokalny, który, jak ktoś nie wie, że to mogę wysłać, wylicytowaliśmy teraz za 17 000 euro z Francji, z upadającego laboratorium. To jest taki ultra zaawansowany mikroskop z kilkoma laserami, naprawdę renomowanej firmy. Do tego był robot pipetujący do podkładania płytek, więc taka pełna automatyzacja. I udało się... To brzmi tanio rzeczywiście. Tak, dużo tego sprzętu kupujemy za kwoty, że ludzie się dziwią,
że on nie kosztował 4 milionów, czy 3 milionów, czy taki konfokal kosztuje od 2 milionów wzwyż, tylko właśnie, hej, do kupienia jest za 70 tysięcy plus VAT. A ty jeszcze wynegocjujesz za 10. Nie, bo to była licytacja, wiesz, jakby była niska cena i na tym się udało. Spoko. Powiedz mi, Grzegorz, co ty takiego zrozumiałeś w momencie, w którym, czego nie rozumiałeś jeszcze, jak zakładałeś tą firmę Genotik, co zrozumiałeś w tym całym procesie robienia tego, co robicie? Ogromu rzeczy. Po pierwsze, nie byłem świadomy tego, że w biologii tak dużo pracy schodzi na dogranie procesów, na przykład na to, żeby wszystko się mogło dziać. Czasami musisz kupić jakiś odczynnik, kupić jakąś część, którą potrzebujesz do eksperymentu, bo tych odczynników, no nie wiem, my wydajemy na odczynniki tam z 50 tysięcy miesięcznie minimum i tych zakupów jest dużo różnych. Ceny są od sasa do lasa, tak? I nawet zdobycie czasami niektórych rzeczy, które sprowadzasz z Japonii, bo musisz coś wykonać, albo nie ma tego dostępnego na stoku. Mieliśmy takie problemy kiedyś z mocznikiem, dokupiliśmy mocznika później na pół roku czy na rok, albo z tym, że że bardzo dużym wyzwaniem jest dogranie procesu, żeby on działał produkcyjnie na bazie wszystkich odczynników i składników, które są. Tego nie byłem świadomy. Jak dużą pracę trzeba wykonać w researchu i w takim w sprawdzeniu, żeby one były wystarczająco tanie i dobre, żeby w ogóle je zdobyć. Druga rzecz, w biologii wszystko musisz wykonać kilka razy. To, że ci raz wyjdzie i możesz to umieścić w paperze, super. Pewnie część tak osób robi, ale tutaj musisz, żeby mieć produkcję powtarzalną, codzienną, która schodzi, to na wiele pytań, hej, ale dlaczego nie wyszło? Dlaczego na 5 razy 3 wyszło 2 nie? Faza księżyca. I wykonuje to ta sama bardzo dokładna osoba, która daje sobie rękę uciąć, że wiesz, poświęcała na to, ufasz tej osobie, że wiesz, że zrobiła to super. Ale po prostu czasami nie do końca wiemy, dlaczego rzeczy nie wychodzą i nie tylko u nas. Ja tego nie wiedziałem. We większości laboratoriów. I musisz powtórzyć wielokrotnie eksperymenty. To nie chodzi... Ale jak myślisz, z czego to wynika? Z tego, że jeszcze nie rozumiemy istoty rzeczy takiej naprawdę głębokiej, jeżeli chodzi o, nie wiem, mechanikę? Wiesz, to jest bardzo dużo parametrów. Teraz na przykład mamy problemy, chcemy tam reklamować takie sensory, które kupiliśmy do tego BLI-a od jednej z firm, która ją produkuje. No i te sensory są nieselektywne i specyficzne. No i one są dobrze przechowywane, są na gwarancji i tak dalej. To jest taki fragment światłowodu z dołączonym białkiem. Też nie tanie zabawki. I one nam łączą się nieselektywnie do innych białek. I zanim podamy nasze białko, to one już się dołączą do czegoś innego, nie powinny. One się powinny dołączać tylko do konkretnej jednej rzeczy. To jest wadliwe białka, tak? Wadliwy sensor w sam sobie, albo z różnych powodów, albo na przykład kupujesz jeden ze środków z odczynników do chromatografii i on ci dajesz za duże tło. I wiesz, masz na rynku, przetestowaliśmy 10, a tak naprawdę korzystamy tylko z jednej firmy, bo 8 nam dawało za duże tła i dawało pewien szum informacyjny, który masz później na odczytach na pikach. Czyli to jest tak, że zgadujesz, że to jest po prostu tak duża liczba czynników i bardzo precyzyjnych jest bardzo dużo parametrów, pomiarów, że po prostu sumarycznie te ryzyka są duże. Tak, jak robisz na przykład, nie wiem, indukcję bakterii, czyli takie wskazanie im, żeby od tego momentu miały produkować twoje białko, to naprawdę tam czas, pomiar OD jest tak dużo parametrów, inaczej, jakbyś sobie to tak wyobrazić. Wyobraźmy sobie linię produkcyjną, która ma 500 kroków. I teraz nie jesteś, oczywiście powinniśmy tak eksperymentować, żeby zmieniać tylko jeden krok i patrzeć, czy to działa. Ale wtedy taki eksperyment trwa na przykład 2 tygodnie. I jeżeli my mamy po jednym kroku zmieniać, przy tych 500 krokach, to zajmie 5 lat. Jeszcze 5 razy, żeby powtórzyć, żeby wywnioskować każdy z tych kroków, w jaki sposób on powinien idealnie funkcjonować. Po to są tak zwane procedury, czy jakby są... I tu ma AI projektować te eksperymenty, są w wielu paperach takie procedury, jak działać, tylko chodzi o to, że odpowiadając na twoje pytanie, ta biologia jest czasami taka trudna. Przepraszam. Ta biologia jest czasami taka trudna z uwagi na to, że tych parametrów do zmiany jest bardzo dużo. I teraz... Możesz kręcić wieloma pokrętłami. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, odczyt z tych parametrów
następuje dopiero czasami po 2 tygodniach, jak wszystkie inne pójdą poprawnie. Okej, dobra. I to jest rzecz, jak odpowiadając na twoje pytanie, czego się dobra. nauczyłem, że to jest najwyższy koszt w biologii, bo ja też staram się jako człowiek po prostu tak zastanawiać, co zrobić, żeby zniwelować ryzyka, żeby przyspieszyć, żeby nie tracić czasami kilku godzin, jednego dnia, tylko żeby wszystko... Minimalizować marnotrawstwo. No? Tak, że w startupach trzeba działać bardzo szybko, tak? Inaczej zginiesz, czyli bardzo szybko eksperymentować, czego często nie ma na uczelniach czy w dużych firmach. I teraz to, co widzimy, to, że jak szybko potrafimy zmierzyć koszt tego zmiany parametru, który wykonaliśmy. Okej, dobra. Czuję i wiem, że w startupach tak to działa. W biologii to może być rzeczywiście strasznie upierdliwe, jeżeli chodzi o tą liczbę parametrów. Czy wy spalacie niezłe pieniądze? Czy wy macie już przychody? Nie mamy jeszcze przychodów. Okej. Finansujemy się samemu. Mamy niewielki zespół, tam prawie 20 osób. Okej, dobra. Tak, więc tak, przeznaczamy na to duże środki finansowe. Są już jacyś inwestorzy, czy specjalnie ich wstrzymujesz? Bo myślę, że tam 2 czy 3 inwestorów już mogliśmy pozyskać, tylko... Ja wiem, że mogłeś, na pewno, w sensie tak zgaduję, nie? Tak. Tylko co, to jeszcze nie była dobra dźwignia? To nie chodzi o dźwignię, to bardziej chodzi o to, że... W sensie ten kapitał byłby drogi, bo jest ryzyko duże jeszcze, tak? Dobrze czytam? Inaczej, w naszej branży potrzebujemy pozyskać większe kwoty. Czyli 5 milionów euro. Większe kwoty to są jakie? Większe kwoty typu 60, 40, 60, 80, 120 i tak dalej. W dolarach. Dokładnie. I teraz najczęściej wiele młodych firm, które nie mają takiej struktury kosztów całego laboratorium, kwota 5 milionów, 9 milionów euro jest naprawdę już fajnymi pieniędzmi, które można bardzo dużo rzeczy zrobić, bardzo dużo eksperymentów i tak dalej. Tutaj z uwagi na cały ten background labu oraz klastra obliczeniowego własnego, który też sfinansowaliśmy, to po prostu staramy się na tyle obniżyć te ryzyka, aby była możliwość w Stanach czy w dużych funduszach europejskich poprosić o większe kwoty. Mamy takie fundusze już wybrane, mamy tam wejście do jednej z bardzo dużych firm na zarząd, którą wszyscy znamy. Są firmy, które mogą zainwestować dowolne środki, Google, Microsoft, nawet Nvidia, tylko wszystko zależy od tego, czy po pierwsze to, co robisz, jest przełomowe, czy to ma wielki potencjał, żeby pomóc wielu ludziom, po drugie, czy wszystkie ryzyka udało się zniwelować, czy ktoś to potrafi ocenić, kto to potrafi ocenić, czy, bo też inwestor nie zawsze ma wiedzę z tematu. Nie wystarczy wiedzieć, że to się uda, trzeba to jeszcze udowodnić, tak? Ale generalnie ta cała branża biotechu jest bardzo trudną branżą. My się czasami śmiejemy u nas wewnętrznie z Sandrą, z Mateuszem, tam z innymi, że łatwiej byłoby tworzyć procesory. Tak? Więc to nie zachęcam. To jest to dużym wyzwaniem, żeby wszystkie te ryzyka rozwiązać. No dobra. Uda się? No wiesz, gdybym w to nie wierzył, to nie byłbym takim świrem. Ale jest bardzo duże ryzyko. Tak, ryzyko, szansa, że się wszystko nam uda, wynosi, nie wiem, z 20% na dzień dzisiejszy. Wystarczy ci, tak? Nie wiem, czy mi wystarczy. No wiesz, czasami w życiu masz tak, że jak już powiedziałeś A, zacząłeś, to lecisz. Było dużo problemów, że cię przesunęły i tak dalej, no to ciężko jest przerwać. Musisz to skończyć. Zasada konsekwencji tu działa. No to myślę się, zwłaszcza przy tak skumulowanej dużej ilości pracy, środków, ludzi i jakby tej wiary które też trzeba całej, nie? rozegrać, tak. Więc odpowiadając na pytanie, czy się uda, my widzimy, że te przeciwciała działają. Wystawiliśmy je do sprzedaży do innych laboratoriów już. Jakieś tam pierwsze przychody. Czyli już one są na stronie i tak dalej. Więc mamy czyli na to pomysł. Przychód zaraz będzie tak. I firma zacznie zarabiać, tak? Plus pierwsze tam współpraca z Big Pharmą
Dwie czy trzy mamy na tapecie. W sobotę lecimy na największą konferencję onkologiczną do Chicago i na inne. Czyli do Stanów lecisz po to, żeby właśnie już zacząć sprzedawać? Jaki jest plan? Tak, mamy tam już stoiska. Okay. Tak, mamy teraz na 5 konferencjach, już jesteśmy zaklepani, że się wystawiamy, czy prelegentami, tak żeby mówić szerzej o tym, co robimy. Zajebiście. Kto jest waszym klientem? Czy to jest tak, że wy będziecie kiedykolwiek sprzedawać właśnie bezpośrednio do ludzi, czy będziecie za pośrednictwem jakichś wielkich spółek medycznych, czy będziecie do nich właśnie sprzedawać rozwiązania typu jakieś właśnie, tak jak mówisz, testy czy coś? Wiesz co, w prowadzeniu firmy trzeba myśleć o tej wielkiej misji i mieć ją w głowie, żeby ona była motywacją, ale też trzeba zadbać o średni okres i ten krótki okres, tak, żeby mieć, jakby to powiedzieć, plan na każdy krok rozwoju firmy. Więc na dzień dzisiejszy uderzamy do RUO, czyli innych laboratoriów w celach researchowych, które prowadzą różne prace badawcze i wykorzystują przeciwciała. To jest szerokie spektrum różnych produktów, które da się im sprzedać po prostu z miejsca. I te laboratoria po prostu będą outsourcować część pracy u was, tak jakby, tak? Nie. One robią swoje eksperymenty i potrzebują przeciwciał do znakowania różnych rzeczy. Dobra. Przeciwciało najłatwiej zrozumieć, że jest to coś, co się dołącza do czegoś i na przykład świeci na jakiś kolor, bo mamy fluorofory. Dobra. Albo daje jakiś inny znacznik, że coś innego to może rozpoznać. To jest po prostu taki sposób znakowania różnych rzeczy. Dobra, i wy te takie znaczniki będziecie sprzedawać do innych laboratoriów? Tak, które robią różne prace badawcze. Dobra. W Polsce nawet wielu doktorantów wykorzystuje masowo. Dobra. Drugą rzeczą są testy i cała diagnostyka zwierzęca, która jest dużo łatwiejsza do wejścia do tego, żeby mieć testy diagnostyczne na różne choroby zwierzęce i mamy w tym momencie na większość chorób zwierzęcych już testy przygotowane. Ale to mówisz dla co? Dla kotów, psów, bydła, koni i tak dalej. Bo w większości czyli są dla to weterynarzy. Dokładnie tak, są to przeciwciała. Dobra. Więc z nich się składa różnego rodzaju testy. Przeciwciała są tam najważniejszym elementem, żeby one były selektywne i wystarczająco silne. Z kolejnej strony bardzo ważnej, którą już rozpoczynamy, to są zgody Komisji Etyki. W tym momencie tam współpracujemy bardzo mocno z Narodowym Instytutem Onkologii, z panią profesor Sarnowską, która jest super człowiekiem, serdecznie pozdrawiam, przed chwilą się też widzieliśmy i staramy się wyjść z rozpoczęciem badań klinicznych, aby stworzyć własne testy diagnostyczne, onkologiczne. Już wiele z tych testów istnieje na rynku. Chodzi o to, że jesteśmy w stanie zrobić konkurencyjne rozwiązania, które po prostu są równie dobre, a o połowę czy o 3/4 tańsze. I z uwagi na to, że nie wykorzystujemy zwierząt do procesu projektowania. I dopiero w kolejnej kolejności są współprace z większymi firmami do tworzenia terapii. Już zaczęliśmy. Czy tworzenie własnych terapii. To, czy do tego dojdzie, zależy, jak sobie poradzimy z tą wcześniejszą drogą. Ta metoda, którą mamy, pozwala na to, żeby tego typu działania kontynuować i prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy. Jest bardzo dużo super otwartych osób, które jak wchodzą głębiej i rozumieją, co robi, w momencie walidacji nas bezpośrednio i wchodzenia do naszego laboratorium, patrzenia, jak to wszystko funkcjonuje i na nasze wyniki, no to chce pomóc nam w tych kolejnych etapach. No, nie dziwię się, w sensie wy macie, ja to widzę tak, ty masz taką wizję, która jest ultra długa i na tej wizji musi zagrać 50 000 elementów. Dokładnie. I żaden z nich nie może się wyłożyć, bo to jest takie domino. Ale żaden z nich nie może się wyłożyć, masz rację, albo pewnie będzie się wykładał, bo życie polega na tym, że moje wyobrażenie świata nie jest w pełni poprawne. Już dzisiaj, mając pewne zdarzenie z rynkiem, widzimy jakby rzeczy, które na przykład nie do końca... że nasza strategia jest dziurawa, tak? Więc na tym to jest miara inteligencji, że musimy się teraz dostosowywać jak najszybciej, tak? Żeby nie paść, tylko znaleźć rozwiązanie, życie. Jesteś mistrzem dla mnie, bo twoja wizja jest bardzo daleko, bardzo dużo niewiadomych. Mówisz, że jeszcze modele są dziurawe, ale ty sobie radzisz. Ja widzę, że psychicznie trochę kwitniesz, nie? W sensie dobrze ci z tym biznesem, czy nie? Wiesz co, oj, nie.
jeszcze nigdy w życiu nie robiłem niczego, co byłoby chociaż w części tak skomplikowane. Tutaj mamy armię, ogrom różnych wyzwań, które są po drodze. To jest to, co cię napędza? Napędza mnie bardziej to, żeby zrobić coś wielkiego, co pomoże wielu osobom i co pozostawi ślad po nas. Mhm. Po tobie? Nie po mnie. To nie chodzi o to, że jestem ja, bo to nie jestem jakby... Wiesz, firma składa się z 20 innych osób, ja tak? wiem. Które są często wielokrotnie dużo lepsze ode mnie, dużo bardziej inteligentne, dużo mądrzejsze, z dużo większym doświadczeniem, więc... Absolutnie nie sugeruję, że to jest kwestia twojego ego. Tylko staram się znaleźć tą twoją iskrę, dlaczego tak bardzo ci się chce, bo to jest tak trudne. Nie musisz. Z jednej strony, bo to jest tak trudne, masz rację, to jest takim powodem. Z drugiej strony to się składa z wielu czynników. Na pewno to wynika też z historii człowieka, że czasami sobie człowiek potrzebuje udowodnić, że da radę coś osiągnąć. Z innej strony, bo trzeba, bo to jest ważny problem. Kupuję to. Z czwartej strony, jeżeli masz siedzieć na wiecznych wakacjach i być kimś, kto po prostu niewiele robi, to za każdym razem twój umysł będzie się pogarszał, bo nie ma wyzwań. Tak. Moja babcia, z którą się widziałem teraz w święta, 89 lat i ona potrzebuje czuć się potrzebna. Ona potrzebuje czuć, że gotuje obiad wujkowi, tak, jej synowi, że wiesz, że potrafi posprzątać, ugotować, że ona potrzebuje i jakby dlatego trzyma się na tyle dużym zdrowiu, że nie korzysta z telewizora, po prostu aktywnie przez cały czas pracuje. Wspominałeś właśnie o twojej babci ostatnio, jak rozmawialiśmy i widzę, że tam jest duża więź i ty też wierzysz właśnie w to, że... Wierzę bardziej to, że my potrzebujemy jako ludzie wyzwań, nad którymi pracujemy, tylko dlatego, żeby czuć się potrzebnym, żeby coś robić. Okay. Jeżeli będziesz siedział, scrollował głupie portale społecznościowe, które ci rozwalają dopaminę na części pierwsze, tak? Wszystkie Instagramy, Facebooki, TikToki, no to robisz sobie harakiri z mózgu, tak? Każdy z nas chyba robił ten eksperyment. Poscrolluj sobie, nie mam żadnego TikToka, ale nie wiem, Instagrama też, poscrolluj sobie jakieś tam Instagrama przez godzinę rano, czy półtorej godziny, a później usiądź do jakiejkolwiek sensownej pracy. No. Nie wiem, czy kojarzysz takie reklamy z lat 50., 60., kiedy promowało się palenie, że ono na wszystko pomaga. tak? I teraz nasza wiedza obecna o paleniu polega na tym, że wiemy, jak bardzo to jest szkodliwe, tak? Jest to ciekawe w ogóle, jak się ogląda wszystkie filmy z tamtych czasów, wszyscy palili wszędzie, tak? Tak, w samolotach się pali. Dokładnie. To teraz wyobraź sobie, że za 10, 15, 50 lat będziemy tak patrzeć na to, co my robiliśmy naszym dzieciom i naszym mózgom, skorolując, no co się pojawia na Instagramie, pośladki dziewczyn albo rzeczy, do których się dążyliśmy, albo które są jakkolwiek atrakcyjne, generują jakiś tam wyrzut dopaminy i to powoduje jakby to, że nasz umysł, który jest z natury trochę upośledzony, on potrzebuje trochę czasu, stabilizacji, oddechu, jest po prostu przebodźcowany, no więc, katujemy, no. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jak do tego doszliśmy, do tego wątku rozmowy, uważam, że warto mieć jakieś cele w życiu, żeby po prostu nie siedzieć bezczynnie. No, ja to kupuję totalnie, nie? To jest jeden ze scenariuszy, który mówi, że będziemy za 10 lat siedzieć i patrzeć, byliśmy głupi, że scrollowaliśmy TikToka, ale drugi scenariusz jest taki, że wcale nie będziemy tak siedzieć, bo będziemy już za głupi jako społeczeństwo. Wiesz, o co chodzi? Po części na pewno, no bo jak możemy wszystko robić LLM-ami i modelami, które nas wręczają, to ten brak stymulacji nie powoduje rozwoju mięśni, ale też nie przejmowałbym się tym tak bardzo. Bo summa summarum, jeżeli ta technologia pójdzie do przodu, to jest bardzo dużo dobrych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Czyli rozszerzenie mocy obliczeniowej, obniżenie jej kosztów spowoduje, że będziemy w stanie wykorzystać wiele kryształów do nowych materiałów. Będziemy w stanie zrobić masowo magazyny energii, które spowodują, że nie będziemy musieli korzystać z paliw kopalnych. Będziemy w stanie zmodyfikować wiele aspektów naszego życia, które dzisiaj są upośledzone,
naszego świata, a po prostu czyniąc go trochę lepszym. Więc ja osobiście jestem pozytywnie nastawiony pod warunkiem, że utrzymamy ego rządzących i nie będzie żadnych wojen, tak? To jest chyba... W sensie tak, czuję ten scenariusz, że to ego może rozwalić świat. Fajnie, że to powiedziałeś ty, nie ja, bo ja jestem już striggerowany na to. Dobra. Jak dzisiaj wygląda wasz team? Kto jest w ogóle w spółce? Czy ty jesteś jedynym właścicielem udziałów w ogóle spółki? Jak wygląda, nie wiem, rozkład odpowiedzialności i w ogóle? Możesz o tym swobodnie mówić? Wiesz co, mogę o tym swobodnie mówić, tylko też formalnie na dzień dzisiejszy tam kilka osób ma ESOP-y. Nie są, jakby to powiedzieć... Nie są to osoby, są to osoby, które są krytyczne z perspektywy działania firmy i zrobię wszystko, żebyśmy pracowali razem i są to super ludzie w ten sposób. My sami jakby też z perspektywy nawet samego usera, gdzie daliśmy udziały dużej części ludzi, tak jak to było obiecane, zawsze mi zależy na tym, że wiesz, mnie nie motywują środki finansowe ile jest warta spółka. Skumałem. Tak, no. Więc zawsze za każdym razem chodzi o to, żeby dla ludzi, z którymi się pracuje, mieć takie, jakby to powiedzieć, dobre warunki życia dla nich i dla ich rodzin. Tak? W spółce mamy niewiele, bo tam w sumie w całym tym naszym małym działem IT jest około 20 osób, więc jest to niewiele. Tam udziały w całym projekcie ma około chyba 6 osób w tym momencie i mam nadzieję, że tych osób będzie więcej. Tak? Mamy, no nie wiem, czy tak też z nazwisk jakby mówić o osobach. Proszę bardzo, no. Ale jakby też, żebyśmy, przepraszam, że tak z nazwisk mówić o osobach, to trochę tak dziwnie zabrzmiało w moich ustach, nawet samemu. Bardziej chodzi o to, że firmę tworzę, jakby, ja się nie znam na laboratorium. Sandra, Mateusz, Andrzej i wiele innych osób, które w tym labie pracują, kierują jakby wszystkim, co się w laboratorium dzieje. Jak to właśnie jest podzielone, jeżeli chodzi o odpowiedzialności? Bo powiedziałeś, że to są osoby, które są krytyczne. Za co ty jesteś odpowiedzialny? A za co są jakieś, nie wiem, już wykształcone małe piony? Czy właśnie w tak małej firmie, która robi tak wiele rzeczy, nie ma czegoś takiego. Znaczy, są osoby, które odpowiadają za konkretne rzeczy, bo trzeba się dzielić tymi obowiązkami, żeby je robić wszystko, efektywnie, ale my jesteśmy, tak jak w tej poprzedniej firmie, mieliśmy działy, każdy dział miał swojego kierownika, który, wiesz, zajmuje się tym działem, ma osoby pod sobą i tak dalej, to tutaj jest to również w ten sposób jest to tak podzielone działami, ale lab to jest jeden wielki lab na dzień dzisiejszy. Ktoś się bardziej zajmuje klonowaniem, ktoś bardziej siedzi przy chromatografii, ktoś bardziej siedzi zerka do ssaków. Jeden kolega korzysta jeździ na mikroskop konfokalny jeszcze, bo to ten do nas nie przyszedł, który kupiliśmy. Inna osoba zajmuje się tylko BLI-em, inna osoba SPR-em, inna osoba, jakby, więc jest to tak porozbijane, to jest po prostu za mała organizacja, tak? Czyli po co dzisiaj optymalizujecie? Pod ilość właśnie eksperymentów i dążenie do tego jakiegoś celu? Macie jakąś taką roadmapę, którą realizujecie? No tak zgaduję. Tak, jakby przede wszystkim na dzień dzisiejszy publikujemy jak największą ilość przeciwciał działających, takich, które umiemy u nas zweryfikować, że one działają. Bo też ten proces nie zawsze jest taki oczywisty. I zależy nam na jak największej liczbie tych samych produktów. A z drugiej strony są to jakby konkretne produkty, które chcemy poza przeciwciałami jakby wytwarzać z tych przeciwciał. Więc jakby dzielimy się tym, każdy bierze jakąś część na siebie. Okej, dobra, czuję. W startupach przeważnie jest tak, że robi się MVP, z którego nie jesteś zadowolony, później się iteruje. W waszej branży to nie zadziała. Znaczy to zadziała, bo to MVP nam nie działało wiele razy przez ostatnie 3-4 lata, tak? No tak, ale musi działać, żeby je sprzedać, bo macie pewne, wiesz, obostrzenia w branży samej, nie? To musi działać, czy nie? Oczywiście, że musi i będzie zweryfikowane, żeby mogło być, na przykład w tym momencie, żeby wprowadzić test diagnostyczny,
który będzie wykorzystywany do diagnostyki nowotworowej. To jest IVDR, czyli CIVD, podklasa C, nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która dokładnie określa, w jaki sposób też to ma być zbadane, całe działanie tego przeciwciała. No właśnie, więc tu nie da się zrobić słabego. Dokładnie, ona musi przejść przez cały szereg testów, żeby mogło być dopuszczone. Więc my na dzień dzisiejszy mamy je zbadane, ale w nie na wystarczająco dużej ilości próbek pacjentów, żeby można było jeszcze jakby już wprowadzać do jednostki notyfikowanej, która da możliwość ich certyfikowania. Do tego w tym momencie podchodzimy. Czyli mamy już zapewnione źródła próbek pacjentów, czyli próbek z biopsji, na których będzie to testowane. Nawet dzisiaj o tym opowiadałem jednemu z profesorów na temat jakby kolejnych kroków testowania na szerokiej grupie pacjentów i to jest wykonalne. Nawet częściowo bez finansowania jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Dzięki jakby pomocy innych osób, które bardzo życzliwie do tego podchodzą. Kiedy wyczuwasz, że ten breakpoint event będzie niedługo? Wiesz co, zależy... Czy wtedy zaczniecie więcej wydawać? No to zależy, o jakiej firmie mówisz. Większość tych firm researchowych nie ma break-event pointu myślonego w ten sposób, tak? Ta branża wymaga bardzo dużych inwestycji na początku. Czyli to zawsze będzie jechało, znaczy nie zawsze, do pewnego dużego momentu będzie musiało jechać na inwestorach. Inaczej, tak? Ja osobiście wierzę w firmy i uważam, że świat będzie złożony z firm, które są tak zwanymi B-Corpami, czyli firmami, które nie są optymalizowane pod zyski. Czy to nie jest tak, że firma jakby... Serio, tak? Wierzysz w to? Tak? Tak wierzę, z uwagi na to, że wiesz, masz jeden samochód, masz jedno mieszkanie, które potrzebujesz, nie potrzebujesz, jakby to powiedzieć... Potrzebujesz pewne bezpieczeństwo dla ciebie i dla rodziny, tak? Jak każdy z nas, ale kolejna para AirPodsów czy wakacje w droższym hotelu nie dają dużo większego szczęścia. Pojedziesz na wakacje do 5-gwiazdkowego hotelu do Alp i pojedziesz do 4-gwiazdkowego hotelu, który kosztuje 4 razy mniej i zapłacisz za niego tam te 4000 zł, a nie dużo więcej, to masz ten sam poziom szczęścia. Tak. To nie jest tak, że jakby życie ma polegać na tym, żeby generować jak największe. To jest taki ten brutalny kapitalizm, który część osób promuje i ja osobiście uważam za szkodliwy w swojej naturze, bo dużo większą wartość masz z szacunku otoczenia albo z tego, jakby, że jesteś z osobami, które wiesz, że też mają spokojne życie. Ja się z tym totalnie zgadzam. Tylko żyjemy w kapitalizmie. Oczywiście. Oczywiście, że żyjemy w kapitalizmie, ale ten kapitalizm jakby... To jest superwizja, nie? W ogóle... To nie chodzi o superwizję, tylko to chodzi o to, że głównym celem funkcjonowania firm oczywiście dla większości osób jest zarabianie pieniędzy. Tylko to zarabianie pieniędzy samo w sobie można przeznaczyć na kolejne inwestycje w tej firmie, a nie na to, aby jak najszybciej tworzyć spółkę, że hej, jeżdżę lepszym samochodem. To jest tylko przez kogoś wypromowane, to jest tylko w naszych umysłach, że ten samochód powoduje, że my jesteśmy trochę lepsi od innych. Nie. Zgadzam się z tym. Nie? Tutaj pytałem bardziej o to, bo kurczę, musicie mieć więcej przychodów niż kosztów. Oczywiście. Oczywiście i dążymy do tego, żeby niebawem bardziej, móc zatrudnić dużo więcej osób i mieć dużo większe inwestycje. Mamy na to pomysł, co się musi do tego wydarzyć i go realizujemy. Będziecie jakiej wielkości firmą docelowo? No i tutaj też jest ważne pytanie, bo można zatrudniać naukowców, osób naukowych sporo. Tak? Można stworzyć wiele laboratoriów. Ale sztuką jest zrobić dark laby i automatyzować tą procedurę w tę stronę chcesz iść? Bez maksymalizacji ilości osób. Bardzo chciałbym pracować w firmie, to jest ważne, która zatrudnia topowych ludzi i płaci jak największe środki finansowe na pensje osób i ma 1000 osób tutaj w Polsce. I bardzo do tego dążę. Tak?
jeżeli nam się wszystko uda, to taką firmę chcemy tworzyć. Bez niczego, bo te osoby będą utrzymywały tutaj rodziny, będą kupowały domy, będą kupowały, żyły i w naszym otoczeniu będzie lepiej. Czyli to, dlaczego w Dolinie Krzemowej, czy w innych takich, w zachodniej Europie jest super, to dlatego, że takie Audi, czy inna marka motoryzacyjna w Niemczech generuje na tyle dużo dochodu, że wysoce opłacani pracownicy w tej okolicy tworzą dobrobyt. I to czym określasz wielkość waszej firmy? Wielkość naszej firmy na pewno będzie określona przez ilość działań, które podejmujemy, ilość pracowników, ilość jakby robotów, ilość serwerów i tak dalej. Czy właśnie ilość eksperymentów? Oczywiście, to jest jakby wszystko w jednej całości. Tak, czyli chcemy mieć więcej ludzi, ale numer 1 to jest robotyzacja procesów, tak jak to jest w Chinach, to jest kompletna automatyzacja wszystkiego, co się da, bo tylko dzięki temu da się skutecznie rywalizować na globalnej arenie. Tak, bo dobra. Wiesz, ja zapominam, że ty jesteś przeskalowany na świat. Nie ma Polski. Ja trochę myślę o Europie, a ty myślisz o świecie. My żyjemy w Europie, czyli w naszym lokalnym podróbku, w naszej małej wiosce Europa. Ty się ścigasz z Chinami. Która jest na dzień dobry w kraju, który się nazywa Ziemia. I na dzień dzisiejszy Chińczycy, nie wiem, podziwiamy czasami taką firmę Acrobiosystems, strzeliśmy ostatnio na jej laboratorium. Wiesz, tak naprawdę są wiele przed nami. Kupują najnowocześniejszy sprzęt od zachodnich firm. Robią bardzo wysokiej jakości produkty. Nie tylko ta firma, ale też wiele innych. I robią to na tyle skutecznie i tanio, że zalewają tymi produktami cały świat. I to teraz, jak z nimi konkurujesz? Będziesz konkurujemy my wszyscy w ten sposób, że musimy grać w tą samą grę. Czyli jeżeli zasady są w tym momencie takie, że wygrywa najtańszy, skuteczny produkt, który działa, który jest wystarczająco dobry, to jest zasada, która powoduje, że chińska gospodarka i chińskie firmy zdobywają bardzo wiele rynków po kolei, to potrzebujemy działać tak samo. Nie jak Europa Zachodnia, tylko jak połączenie Chin z Amerykanami, czyli mówiąc krótko, działać szybko. To jest bardzo ważne. Bardzo szybko iterować, dawać produkty, które są w dobrych cenach, racjonalne i pełna robotyzacja. Tak? Najważniejszym parametrem dla nas na dzień dzisiejszy, wszystkich to, co robimy, jest to, że my jako kraj już nie jesteśmy tanią siłą roboczą. My potrzebujemy być jakby jednostkami, które są na tyle zrobotyzowane, żeby działać tak jak chińskie firmy. No, czuję. Europa w tym momencie nie jest w za dobrej kondycji psychicznej, moim zdaniem, w tym kontekście, bo ludzie chcą jednak odpoczywać. No oczywiście, ludzie chcą odpoczywać i widzę to po francuskich przyjaciołach. Tak. Albo chcą rozmawiać, chcą, jakby to powiedzieć, dyskutować, a liczy się sprawczość. No czyli właśnie. Andrew Karpati, Słowak, który był headem AI w Tesli, ostatnio napisał też coś takiego, że w jego opinii agency, czyli jakby sprawczość, jest ważniejsza od inteligencji. Okej. Ja też to popieram. Uważam, że wiesz, moje IQ nie jest na poziomie 200. Znam wiele osób dużo mądrzejszych ode mnie, tylko dużo bardziej inteligentnych, o tak powiem. Tylko to też chodzi o to... To nie ma znaczenia. Tak, chodzi o to, czy potrafisz w konkretnym czasie podjąć decyzję, czy potrafisz się trzymać tej decyzji, czy potrafisz, jakby to powiedzieć, wystarczająco dużo eksperymentów zrobić, zakładając, że pierwsze 10 eksperymentów pójdzie do piachu. Dobra. Takich ludzi właśnie przyciągasz do siebie, do firmy i tacy ludzie tylko u was pracują? Jak dobieracie ludzi? To jest bardzo trudny temat doboru ludzi, bo to jest to, że firma istnieje, to mieliśmy bardzo dużo szczęścia trafiając na fajnych ludzi. Okej, to jest trzon całości. Naprawdę, to jest najważniejszy parametr farta, którego miałem w życiu. Jeżeli chodzi o dobór ludzi, szukam ludzi głodnych. Takich, którzy nie muszą wiedzieć wszystkiego dzisiaj, ale nie boją się podjąć próby zbadania danego tematu, zaproponowania pewnych hipotez i w konkretnej
próby wdrożenia tego bez posiadania wielkiej wiedzy. Podam przykład. Zatrudniliśmy teraz na przykład taką dziewczynę od stycznia. Jak to zbadać, stary? No to powiedziałeś coś genialnego, no. Zatrudniliśmy teraz taką dziewczynę, Julię, pozdrowienia. Młoda dziewczyna, tam kończy chyba też 5. rok studiów na biotechnologii, na Politechnice, jedna z najlepszych na roku i poza tym jakąś pracą w laboratorium, badaniem enzymów i tak dalej, które też tam produkujemy, no to teraz mieliśmy temat ISO 13485. No i oczywiście możemy do tego wziąć firmę konsultingową, żeby już do tego ISO się przygotować, która nam to wszystko zrobi, a możemy równie dobrze wykorzystać LLM-y do tego, żeby poinstruowały nas, jak przez ten proces przejść, jak część dokumentów przygotować i tak dalej. I teraz to, co uważam, że jest najcenniejsze w ludziach, to to, że jesteś biotechnologiem, który nie ma pojęcia o tej certyfikacji. Ale jeżeli masz Gemini 2,5, O1 Pro i tak dalej, to na tyle dobrze jest w stanie model ci wytłumaczyć w tym momencie cały proces i wszystkie dokumenty, że możesz rozpocząć próbę kompletowania tych dokumentów, ucząc się tego w trakcie. I teraz uważam, że wiele osób się może ze mną nie zgodzić. Dobra. Ale w niewielkich firmach najcenniejsze są osoby, które potrafią i lubią i nie boją się uczyć się nowych rzeczy po prostu w trakcie eksperymentów, że trzeba dany problem rozwiązać. Bo na przykład, przykładowo, przygotowujemy się teraz do fundraisingu, potrzebujemy skonsultować całe nasze story, wszystko to, co mamy już przygotowane z różnymi osobami, no i teraz no i co dalej? Potrzebujesz czasami wymyślić rozwiązanie, tak? Jedziesz na konferencję gdzieś do Stanów i ktoś musi wpaść na to, jak do tego procesu efektywniej podejść. Czyli najcenniejszą kompetencją, którą mamy, nie jest tylko wiedza, w jaki sposób obsługiwać chromatografię, bo tego musieliśmy się nauczyć, jak to robić wydajnie, dobrze i powtarzalnie, tylko jest taka chęć szybkiego uczenia się na podstawie materiałów, które są dostępne w sieci, bardzo szybkiego łączenia kropek i próby implementacji tego w rzeczywistości. No pięknie to opowiedziałeś, 100% się z tym zgadzam. Jak znaleźć takich ludzi? Jak znaleźć takich ludzi? No to pierwsza rzecz to są osoby, które po prostu są czegoś głodne, które były w czymś bardzo dobre. Nie wiem, mam też w IT chłopaka, który z nami pracuje tam z 2 czy 3 lata i którego zwróciłem uwagę, że to chyba jego pierwsza praca w IT. Był na Mistrzostwach Świata w jakichś konkursach astronomicznych w Chinach i tak dalej. Super. No. Wiesz, o co chodzi, że człowiek ma jakąś pasję, tak? Inny chłopak też z IT składa kostki Rubika i jest jakby takim umysłem bardzo ścisłym. Bardziej mi chodzi o to, że szukasz ludzi, którzy już w jakiejkolwiek rzeczy, która jest ich pasją, mają tą pasję, jakąkolwiek. To może być balet, szydełkowanie. Im bardziej pokręcone, tym lepiej. I wytrwali w tym. U Sebastiana Kulczyka w Incredibles chyba do dzisiaj pracuje dziewczyna, która była pierwszą skrzypaczką. Jest PM-em, dlatego że jest nauczona pracy. Kumam, dobra, nauczona takiej systematyczności. Przepraszam, pracy, też serdeczne pozdrowienia dla osób z całego tego zespołu. Bardziej chodzi mi o to, że to są osoby, które musiały wyrobić sobie nawyk systematyczności w danych rzeczach. Na przykład są takie opowieści, w jaki sposób miliarderzy na YouTubie amerykańscy, tacy bardziej ogarnięci, uczą swoje dzieci. Każdy z tych, że część z nich, nie wiem, jakby wiesz, nie weryfikowałem, ile w tym jest prawdy, ale część z nich uczy tego, że jeżeli dzieciak ma wszystko, no to musisz go nauczyć, żeby na przykład poświęcał minimum godzinę dziennie na naukę gry na dowolnym instrumencie. To nie chodzi o to, czy on będzie lubił saksofon, pianino, nie musi być wirtuozem, tylko chodzi o to, że on wyrabia sobie taki nawyk systematyczności. Czuć, że jestem w czymś coraz lepszy. Super, bardzo mi się to podoba. To jest, totalnie mi się to pokrywa właśnie z growth mindsetem. Więc jak takich ludzi zdobyć? Przede wszystkim osoby, które są w czymś dobre albo były w czymś dobre, czują się trochę niepewnie. Bo tam nie ma ego, nie? Bo tam czasami nie ma tego ego, dokładnie. I to dobrze. I nie chcą niczego gwarantować. Często miałem tak, że osoby, które mówią, tak, zrobimy wszystko, będzie super. Później było różnie, tylko osoby, no słuchaj Grzegorz, nie wiem,
kurczę, spróbujemy, zobaczymy, no robiłem to i to, Super klucz. w tym mogę pomóc. No i też bardzo lubię na przykład w IT testować ludzi na praktycznych testach. Masz 4 godziny, to masz zadanie zrób. Umawiamy się na konkretną godzinę, umawiamy się na 9, o 9 dostaniesz zadanie, masz 4 godziny na zrobienie. Korzystaj z internetu, z czegokolwiek, wszystkimi możliwymi sposobami, ale później wytłumacz, jak to zrobiłeś. Najczęściej te zadania są tak zrobione, żeby one się nie udały. Okay. Czyli one są, przepraszam, że tak teraz powiem, one są czasami trochę za trudne albo za duże. Albo wiem, że tam jest bardzo dużo miejsc do potknięcia, bo musisz zrobić cały jakiś mikroserwis. Mało prawdopodobieństwo, żeby były zrobione w tym czasie. Rzadko tak? kiedy ktoś je zrobi w tym czasie, ale tutaj przede wszystkim to, co człowiek sprawdza, to sprawdza, jak daleko dojdziesz i postawę. Zajebiste. I to jest super, bo wtedy człowiek mówi, wiesz co, no tutaj mi nie działa na przykład jeszcze to na tym froncie, tutaj mi się nie udało Celery dobrze spiąć z Rabbitem, tutaj miałem problem z tym Dockerfile'em, bo miałem tylko 4 godziny na zrobienie całego tego mikroserwisu. Tutaj w dokumentacji, no chciałem skorzystać z tego, ale mi nie wyszło, ale od razu widzisz, do przodu. Jakby widzisz od razu, czy to jest osoba, która lubi eksperymentować i lubi uczyć się nowych rzeczy, bo tych bibliotek jest na tyle dużo, tych rozwiązań, jest taka mnogość, że dzisiaj my nie potrzebujemy tak bardzo osoby, która zna jakby jedno rozwiązanie biegle, tylko osoby, która szybko się uczy i przeskakuje między technologiami. I umie je wykorzystywać. Dobra, super. Ale dobry framework do... Nie wiem, czy dobry. To jest... rekrutacja jest najtrudniejszą rzeczą ever. I nikt z nas tego nie lubi. Bo część osób niestety... Na przykład to, co jest bardzo przykre, to w zeszłym roku mieliśmy chyba, nie wiem, 4 osoby, z 5 osób na rozmowach do laboratorium studentów różnych na ostatnich rokach studiów, którzy byli albo załamani pytaniami, albo wręcz kilka osób miało łzy w oczach, więc czasami tutaj jakby nie ma żadnych treni, to wszystko z uśmiechem na rozmowach, tylko bardziej chodzi o to, że sporo osób wydaje mi się, że bardzo potrzebuje takiego miejsca, żeby się mogli sprawdzić, żeby mogli nabrać trochę takiego doświadczenia, okrzepnąć, poeksperymentować sobie więcej w labie, żeby te środowiska uczelniane dawały im więcej takiej swobody zabawy. Tak, bo myślę, że to właśnie z systemu edukacji wyciągamy to, że nie mamy tego growth mindsetu i system edukacji nas trochę psuje to wręcz, są różne. My szukamy też a propos labu bardzo specyficznych osób. Mamy to, co robimy, nie jest standardowe, więc myślę, że te osoby naprawdę, te wszystkie, które u nas były, sprawdzą się bardzo dobrze w innych firmach. To nie jest nic złego, tak? To super, ale nie pasują ludzie. Do was, tak? Ale jakby w niewielkiej firmie potrzebujemy skutecznych ludzi. W tym wypadku akurat takich osób, z którymi szybko mamy dobrą komunikację. Okej, dobra. I z których widzisz, że ta osoba w bardzo krótkim czasie nauczyła się danej rzeczy. I że drugi raz nie popełni tego błędu. Rozumiem. Minimalizujesz marnotrawstwo wszędzie. No niestety tak musisz, bo niezależnie od tego, jakie masz środki, one zaraz się skończą. Możesz wydać 50 milionów, 500 i jeżeli będziesz marnotrawił środki przy 500 milionach, to też ci się to rozejdzie. Okej. Miałem pytać o to, czy ty czujesz się komfortowo już robiąc biznes, bo przeskoczyłeś na pewien etap, ale czuję, że nie. To nie w żaden sposób. Tutaj jest zero komfortu, ogromna niepewność i bardzo duża jakby... Dzisiaj wiemy, że przeciwciała działają, że one są wystawione, że to wszystko funkcjonuje, ale i tak nadal ilość miejsc, w których można się potknąć, jest gigantyczna. Więc jak ktoś myśli o założeniu firmy, to jest chyba naturalne, do czego trzeba się przystosować, że jest dyskomfort. Dobra. Muszę zadać to pytanie. Każde śmiało. Muszę zadać to pytanie. Zabezpieczyłeś się na tyle, żeby przeżyć to życie jednak? A propos kasy z exitu? Wiesz co, jeżeli kasa się skończy, a taka sytuacja może wystąpić i to zakładam, albo będzie jej niewiele, tylko odłożone jakby oszczędności, no to po prostu pójdę do pracy. Co w tym złego? Nic w tym złego. Tylko, że
no wiesz, to jest mega ciekawe, nie? Bo to po prostu pokazuje, jaki masz mindset, nie? Nie chcę, wiesz, rzucać liczbami i tak dalej, ale spokojnie mogłeś sobie kupić kilka mieszkań i jeszcze zrobić tą firmę. No tak, oczywiście. I wiesz, i w razie czego, nawet jak pójdzie wszystko naprawdę w najgorszym scenariuszu, to mieć w miarę komfort psychiczny. Tak, i tam jakieś, no wiesz, to też nie jest tak, że my przepalamy wszystko. Te laboratorium ma też swoją wartość. Ten sprzęt da się sprzedać, gdyby była taka sytuacja, albo da się, wiesz, zgaduję, nie jedziesz działka po bandzie, dwuhektarowa pod Warszawą, którą kupiliśmy, też to jest aktywo. No. Jest aktywo, które można spieniężyć. Jednakże to, co jest bardzo ważne, to, że jeżeli się nie uda, co jest bardzo prawdopodobne, to znaczy, że ten framework, który stosujemy i te decyzje były błędne na różnych poziomach, no i trzeba próbować pouczyć się innego myślenia od innych osób. I kurczę, to wtedy jest prosta sytuacja. Hej Greg, co trzeba zrobić, żeby się dostać do topowych ludzi, których szanuję i z nimi pomóc w ich problemie, w ich procesach, w tym, co jest na dzień dzisiejszy potrzebne, i to jest poprawne, naturalne i tyle. To jest tak, jakbyśmy mieli, ja tego bardzo nie lubię w obecnych politykach, że ktoś myśli, że jest politykiem na całe życie i jest tylko politykiem. Politykiem powinien być ten, i osobą kierującą firmą powinien być ten, kto akurat, chodzi mi o to, że nie ma nic złego z tym, że nie prowadzisz firmy. Oczywiście. Tak. Tak? Dobra. Dobra. Widzę twoją minę, tak? Dawaj. No. Czy ty czujesz, że już w jakiś sposób właśnie wygrałeś, czy cały czas obstawiasz maksa? Do czego dążę? Podobno jest tak i publicznie nawet kilka razy i Elon, i kilku właśnie tych takich miliarderów i tak dalej mówią, że oni tam stawiają wszystko, cały czas ryzykują praktycznie całym kapitałem. Nie chce mi się w to wierzyć, bo wierzę w to raczej, że mają jakiś taki, wiesz, swój eximus, coś, co nie wyczyści ich do zera, nie? Tak, znaczy bardzo ważne jest, żeby mieć jakiś niewielki kapitał, który pozwoli ci dać, bo ten kapitał, nawet wiesz, odłożoną kasę na rok życia, przykładowo, tak bez żadnych tam kwot, powoduje, że ty masz rok czasu na to, aby nie tyle co wymyślić, aby zbadać różne perspektywy, co innego zrobić. Tak? Więc ten kapitał odłożony daje ci po prostu pewien czas. I naturalnie byłoby głupotą, żeby spłukiwać się kompletnie do zera. Mieliśmy trochę szczęścia, dążę, więc robimy tak, żeby tak nie było. Tak, mamy jeszcze kapitał na jakieś 2 lata funkcjonowania. Z 1,5 roku na pewno przy obecnym dbaniu o koszty. U nas nasze pensje też są naprawdę niewielkie. Z perspektywy całego zespołu. Ale ryzykujesz bardzo dużo. Tak, ale robię to świadomie z tej perspektywy, że jest timing na to rozwiązanie w tej formie, które rozwiązuje ważny problem społeczny. To jest bezdyskusyjne. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Trzeba masowo projektować przeciwciała, które dotychczas projektowane przez zwierzęta były słabej jakości. AI to musi przejąć, to jest naturalna kolej rzeczy. Przeciwciała mogą być dobrymi terapeutykami, mogą być szeroko wykorzystywane w diagnostyce, trzeba to przeprocesować. Jest to trudne, wymagające, ale timing jest właściwy, technologia jest właściwa. Czy timing jest nawet może już trochę spóźniony, bo świat bardzo, bardzo pędzi do przodu, ale jest to jak najbardziej możliwe. Terapie personalizowane to jest coś, co dopiero wchodzi na całym świecie. Jeżeli technologia działa, to timing też na to jest w sam raz. I dlaczego mówię o tym timingu? Bo my często nie doceniamy tego, że większość osób, które miało tego farta, to miało farta być we właściwym momencie, w właściwym czasie. One nie są bardziej inteligentne od nas, że mają więcej kasy. Często nawet przeciwnie. Tylko chodzi o to, że zaczynali w latach 90., w latach 2000, kiedy
powstawał cały internet i dzisiaj szczycą się tym, że są omnibusami. Często tak po głębszej rozmowie nawet się nie szczycą, często tak nie jest, bo wiedzą, że po prostu byli w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Nie, ja się totalnie zgadzam. Timing jest jedną z najistotniejszych biznesowo kwestii. Tak, tam tych parametrów, które patrzą też inwestorzy, jest oczywiście wiele innych, tak? Tyle. Więc odpowiadając na twoje pytanie wcześniejsze, które zadałeś, to jest praktycznie prawie all-in z tej perspektywy, że jest to proces ważny do dogrania, a zachęcam każdego, komu brakuje motywacji, żeby porozmawiać z onkologami albo pojechać do Narodowego Instytutu Onkologii, albo zobaczyć w ogóle czy da się tam zaparkować, albo do innych szpitali, które pękają z ilości osób, które mają problemy ze zdrowiem, wynikające z różnych przyczyn, włącznie z cukrem, alkoholem, papierosami i tak dalej, czy po prostu lepszą trochę diagnostyką i służbą zdrowia, ale po prostu warto w tym próbować pomóc. Fajne, no ja czuję, że masz ogromną misję i to, że lecisz prawie all-inem, to jest ultra imponujące w ogóle, tak? Wiesz, już podsumowując ten wątek. I serio, nie jest to coś, co jest, co uważam za powszechne, nie? Pewnie masz rację, że to nie jest powszechne, rozumiem, no ale warto próbować po prostu. Super. Pracujesz więcej? Tyle samo? Co w Userze? Teraz to my bijemy takie niezdrowo pracujemy, bardzo niezdrowo. Generalnie nie robimy nic innego. Okej. To 3 lata ostatnie to jest praca, ostatni rok od inwestycji, jakby od sprzedaży usera 1,5 roku to jest praca powyżej 100 godzin tygodniowo. Nie ma nic innego. I tak pracują ludzie w zespole? Nie wszyscy. No są właśnie, pojedyncze osoby, które też tak pracują. To jest Sandra, która kieruje laboratoriami i też, nie wiem, Mateusz często wpada w soboty, żeby pomóc w procesach na kilka godzin. I są osoby, które siedzą popołudniami, się douczają czegoś, albo szukają w internecie, jak dany problem rozwiązać. Pracujemy, kilka osób u nas teraz bardzo niezdrowo pracuje po to, żeby dopiąć dane rzeczy, albo inaczej, tak było dotychczas. Dzisiaj na przykład, no wiesz, my się przetykamy na różnych momentach, raczej przetykamy na quality control. Mamy wyprodukowane przeciwciała na masę różnych rzeczy. Jutro chyba w Nęckim też u pani profesor Piwockiej pozdrowienia, wiem, że osoba od nas będzie, bo Sandra. Pojutrze też jesteśmy znów w Cencie na innym mikroskopie, z którego tam życzliwie korzystamy z pomocy innych osób, albo po prostu rozliczamy się na bardzo uczciwych warunkach, za co serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale po prostu to jest tak, że to nie jest naturalne, że możesz znaleźć kolejną osobę, która to zrobi, która to wdroży, cię przejmie za 2 tygodnie. Więc te osoby czasami są krytyczne, żeby to dopięły. I te osoby to wiedzą. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to po prostu wynika z tego, że ta produkcja, jak już ci jedna rzecz wyjdzie, to nagle na barki człowiek wziął sobie bardzo dużą produkcję różnych przeciwciał. Laboratorium też już jest mocno obciążone, żeby to wszystko zrobić. Terminacje, oczyszczanie, chromatografia, no tam chodzimy 7 dni w tygodniu. I teraz na przykład przytkaliśmy się, wąskie gardło jest na innym procesie. I to jest naturalne w firmach. To nie jest nic złego, że tak jest. To jest po prostu sytuacja, która wystąpiła, żeby wprowadzić teraz na stronę całą kolejną partię zweryfikowanych przeciwciał, mieć dowody, że quality control jest na właściwym poziomie, to ten proces samego quality control jest czasochłonny. Tak? Ja się jaram tym, że ty się jarasz i że masz ludzi dookoła, którzy też chyba czują tą misję. I zastanawiam się, Tak, to jest bardzo ważne. Oni doskonale chcą pomóc w tworzeniu leków nowotworowych. Ale jak wytworzyć taką atmosferę w firmie? Wiesz, to jest trudne, to jest kultura. Niewiele jest takich firm, zwłaszcza u nas, mam wrażenie. Wydaje mi się, że na świecie jest i nawet w Polsce bardzo dużo takich osób. Okay? Ja spotykam ogrom takich ludzi. Dzisiaj rozmawiałem z 3 takimi osobami, które są bardzo doświadczone i one chcą wszystkie pomóc i ja widzę ogrom dobroci, tylko ten świat jest skomplikowany i tych parametrów jest bardzo dużo. To jest tak jak lekarze chcą pomóc pacjentom,
tylko mają czasami określone jakby terapie, które mogą zastosować, określone metody, które są narzucone przez nasz kraj, w jaki sposób postępować z konkretnymi jednostkami chorobowymi czy nowotworowymi. I oni mają to wypisane, postępujesz w ten sposób. I w Stanach na przykład jest taka kultura, że każdego pacjenta nowotworowego, dla którego nie ma dedykowanej terapii, powinno się pozostawić z terapią eksperymentalną. Okej. Żeby każda osoba, jeżeli nie mamy dokładnej procedury przy tym konkretnym typie nowotworu, przy tym konkretnym scenariuszu dla tego pacjenta, to żeby był pozostawiony terapii eksperymentalnej. W Polsce, ja nie jestem onkologiem, tutaj nie znam wszystkich szczegółów, ale ze słów, których rozmawialiśmy nawet dzisiejszego dnia rano, taki jakby, nie jest to powszechne, delikatnie mówiąc. I to wynika z bardzo wielu różnych parametrów. To nie jest tak, że są źli lekarze, że zły system. Po prostu potrzebujemy system, jakby, ja wierzę w ludzi, mam ogromne szczęście do spotykania naprawdę wielu bardzo fajnych ludzi. I odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że jest bardzo dużo osób, które chcą w tym pomóc, tylko czasami brakuje nam takich miejsc i skupisk i środowisk, które dają większą swobodę tym osobom. To się wiąże również z kapitałem, który jest przeznaczany. Ja osobiście jestem troszkę, nie że przeciwny działaniu odgórnemu przez rząd, tylko uważam, że powinniśmy mieć więcej firm, w których po prostu, które same robią eksperymenty, które mają laboratoria, które podejmują próbę. To jest tak jak, ile mamy prywatnych centrów obliczeniowych w Polsce. Tak? Super, że mamy takie firmy jak Eleven Labs, które tam ludzie, którzy są polskich nazwisk, ale ta firma już nie ma nic wspólnego z Polską. Tak. Niestety, to jest nie polski podmiot. I teraz my potrzebujemy rozwijać podmioty, które skupiają inteligentnych ludzi tutaj, na terenie naszego kraju. I tworzyć infrastrukturę. Dawać im przestrzeń laboratoryjną, dawać im granty badawcze, które mogą wydać na dowolne eksperymenty, w których mogą podjąć dany temat, w którym zrzeszamy ich wspólnie. Jestem przeciwny grantom takim, które PARB rozdaje do firm, że tu masz 20 milionów, tylko uważam, że te środki publiczne w Europie są super, tylko też powinniśmy, nie wiem, mamy laboratorium Cezamat na Ursynowie i powinno być tak, że do tego laboratorium powinniśmy mieć kolejki chętnych. Czy tak mamy? Ja pozostawię pytanie otwarte. A dlaczego sądzisz, że tak jest? Po pierwsze, mało kto o tym wie, że coś takiego jest. Po drugie, na przykład bardzo mi się podoba kultura organizacyjna Google'a, nawet tego Google for Startups, tam pozdrowienia dla Agnieszki, która kieruje całością z Polki, czy ten kampus, takie środowiska startupowe, które są tworzone i one super, że one wspierały taką wymianę informacji, ale w świecie technologii my dzisiaj potrzebujemy bardziej się kierunkować w stronę deep techu, czyli takich rozwiązań, które są dużo bardziej technologiczne. Nie zrobimy dobrych, globalnych firm na bazie wykorzystania OpenAI, bo ktoś robi nakładkę na jakiegoś LLM-a, który już istnieje. Tak? Jakby chodzi o to, że wcześniej była przestrzeń do tego, żeby robić startupy, które były tylko warstwą software'ową. Dzisiaj software jest, to takie ładne słowo, commodities, to zawsze brzydko mówię, jakby sam software jest coraz mniej warty z uwagi na to, że mamy kursor, mamy LLM-y, które pomagają nam... Że da się go wytworzyć łatwiej. Da się go wytworzyć łatwiej, dokładnie tak jest. I teraz potrzebujemy pracować nad problemami, które mają coraz większą barierę wejścia, albo są niszowe i skomplikowane, bo one też mają dużo większy potencjał globalnie, tak? Że rozwiązują pewien problem w taki głębszy sposób. Bądźmy z sobą szczerzy, ja osobiście uważam, że większość frontendu niebawem to będą systemy czatowe.
Czy teraz sobie wyobraźmy wszystkich osoby, które pracują, Też mi się tak wydaje. które chcą pracować w frontendzie. Przecież tak wszyscy mówią, no. Nie będzie tak skomplikowanych interfejsów. To, co my zrobiliśmy w userze wcześniej, taki bardzo rozbudowany interfejs jest błędem, bo ludzie się w tym źle czują, jest to zbyt skomplikowane dla osoby, która chce szybko się tego nauczyć. Czyli interfejs głosowy już będzie? Nawet interfejs głosowy, tekstowy, bardziej chodzi o to, że to jest minimalizacja tych interfejsów. Dobra. LLM-y powodują, że warstwa ifów, else'ów i całego wnioskowania może być warstwą częściowo językową napisaną w tym agencie, więc nie musimy robić tak dużego warunkowania po stronie backendu. Więc wiem, to jakby trochę podszedłem do tego opisu trochę ze złej strony. Generalnie chodzi o to, żebyśmy skupili się na technologiach, które są trudniejsze i mają jakby nie są samym softwarem. Na przykład w Niemczech, nie pamiętam nazwy firmy, ostatnio analizowałem patenty. To w ogóle o jeden super to znalazł, czy Deep Research z Gemini. Wskazałem nazwę firmy, pokazał mi dokładnie patenty i wytłumaczył mi patenty tej firmy na temat akceleratorów zamiast kart graficznych wykorzystujących optoelektronikę. Czyli jest tam warstwa software'owa, niskopoziomowa, ale jest to połączone też z hardwarem i ma to też dużo większy potencjał globalnie. Czyli my musimy kombinować na przykład, nie wiem, ciecze jonowe, katody do akumulatorów, rozwiązania, które dzisiaj się wydają bardzo trudne, a tak naprawdę rozwiązują pewien problem, który nie jest tylko softwarem. Rozumiem, bo software nie będzie barierą za chwilę, tak? Software nie będzie barierą, będziemy mieć bardzo dużo otwartych rozwiązań, które po prostu dają niższy dostęp, więc ja zachęcam do tego, żeby robić trudne rzeczy. Tak? Jeżeli będziemy myśleli o startupie, że robimy, nie wiem, jakieś tam foto AI, analizę zdjęć, czy generowanie jakichś prostych zdjęć, no to nie jest innowacja. Innowacją jest to, że dzisiaj starasz się zrobić sieć głębokiego uczenia, która wytwarza filmy 20-sekundowe od zera, trenując to od początku do końca. Po swojej stronie, uzyskując, nie wiem, granty z Google'a, z AWS-u, żeby taką sieć nauczyć się samemu ją trenować. I jest dużo zespołów globalnie, które to robią. No tak, tylko że tworząc tego typu produkty, no to już dzisiaj konkurujesz, oczywiście rozumiem twój tok myślenia, tak mi się wydaje przynajmniej. Konkurujesz z gigantami. Ale konkurujesz z gigantami, jeżeli chodzi o to konkretne rozwiązanie, bo ogólnie to ja się zgadzam z tobą bardzo mocno, że róbmy coraz bardziej skomplikowane rzeczy, które są ambitne, są trudne, rozwiązujmy trudne problemy, nie te, które za chwilę będą łatwo rozwiązywalne globalnie, bo nie będziemy konkurencyjni. To zależy oczywiście, co chcemy zrobić, bo jeśli chcemy wytwarzać wysokiej jakości żarówki do domów, takie jak ta, która tutaj u ciebie wisi, no to można zrobić firmę, która tego typu produkty generuje i po prostu sobie żyje 2-, 4-, 5-osobowa firma, super, tak? Generują wysokiej jakości produkt. To nie musi być jakby od razu, wiesz, generowanie własnych diod. Ale podejście bardziej typu Dyson, tak? Który robił 50 000 modeli odkurzaczy, bo mówi, mamy kiepskie odkurzacze, nie? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, ale podejście właśnie w tego typu, że wybierzmy osobę bardziej doświadczoną, która ma pewną niszową wiedzę, głęboką wiedzę i wokół tego dodajmy osoby, które pomogą z tego zrobić globalny produkt. Dobra. Tego, żeby ta osoba, która zajmuje się technologią niszową, skupiła się tylko na tym, a my tak naprawdę dzielimy się tymi udziałami, robimy wspólnie projekt, który próbuje wyjść z tym na szerokie wody. Spoko. Totalnie kupuję. Nie? Tak, taki obraz. Są takie statystyki, że w Stanach większość founderów, którzy osiągnęli duży sukces, to są ludzie po 40. Tak? Ja mając 20 lat, zakładając jakąś jedną z pierwszych firm, byłem dzieciakiem, tutaj to mówię z własnego doświadczenia, że jak masz 19-20 lat, to ciężko, nie zawsze to nasze wyobrażenie świata i tego mechanizmów, które na tym świecie rządzą, jest w pełni właściwe jeszcze. Zgadzam się. Wydaje mi się, że patrząc globalnie na te startupy, no to rzeczywiście dzisiaj tak, nie wiem, patrząc na przykład właśnie na Ore, nie? Oni rozwiązują
w sensie oni od nowa zbudowali, tak jak mówisz, od zera oczywiście. po prostu technologię, całą gałąź tak na dobrą sprawę, nie? Tak, ale to wiesz, widzę, że masz chyba na palcu tę morę, tak? Tak. No. Wiem, o co chodzi, przeglądałem się temu, no ale super, że im się udało i teraz takich projektów, na przykład Smart Glasses, a propos takich hardware'owych tematów, ostatnio patrzyłem też na jakąś firmę, no to firma 8-osobowa, czy tam 10-osobowa, tak? 3 inżynierów siedzi i sobie składają bezpośrednio, nawet chyba, nie pamiętam już nazwy tej firmy, któryś z nich się ostatnio migrował do Shenzhen, bo tam ma większy dostęp do technologii, do jakby samych półprzewodnikowych komponentów, które potrzebuje. I to nie musi być 50 osób. No. Zgadzam się z tym, tak. I idą twoim zdaniem właśnie takie czasy, gdzie te zespoły będą coraz mniejsze? Czy na pewnym etapie jeszcze to musi być duże? To nie musi być duże. Na przykład kupowałem teraz 4 ramiona 6-osiowe od jakiejś tam chińskiej firmy, pamiętam jej nazwę, za naprawdę budżetowe pieniądze. $2,500 zapłaciliśmy za jedno ramię 6-osiowe, takie lekkie wielkości ludzkiego ramienia. Ale takie już porządne, aluminiowe, rozumiem, z precyzją. Stalowe i tak dalej. Z aluminiowe precyzja tam jest dosyć dobra na poziomie tam jakby dziesiątek milimetra. My je wykorzystujemy bez precyzji po to, że sieć nim steruje, do tego, żeby namierzać obiekty i pracujemy na wizji, po to, żeby w laboratorium przekładać rzeczy. Ale ta firma sama w sobie zaczynała, tam to się nazywa AgileX, jeśli dobrze pamiętam, oni pierwsze produkty opublikowali, jak mieli 5-6 pracowników. Tak? To nie jest tak, że to musiała być firma, która robi roboty, która ma od razu 100 czy 200 osób. No w sumie rzeczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że nawet na obecnych rozwiązaniach eksperymentowali sobie i budowali takie ramię z praktycznie prawie że otwartych projektów. W Krakowie mamy też spółkę, która robi drukarki 3D do drukowania w nylonie, takie spiekania. Jakby da się inaczej. Dużo rzeczy da się złożyć z różnych komponentów, z klocków gotowych, tylko trzeba po prostu znaleźć pewien problem warty rozwiązania, ewentualnie niszę, która na tyle szybko rośnie, że warto do niej dołączyć. Dobra. To, że założyłeś Genotik, to jest właśnie bardziej taka trochę kalkulacja, że tam był problem warty rozwiązania, który będzie, z którego można zrobić produkt, plus jeszcze kombinacja tego, że właśnie w to wierzysz i tam jest ta misja, czy to była właśnie... Kompletny przypadek. Kompletny przypadek, dobra. Kompletny przypadek. Nigdy przed założeniem Genotika nie miałem na tyle wiary w siebie, czy w nas, że będziemy w stanie coś takiego robić. Na początku robiliśmy, bo potrzebowaliśmy z uwagi na pewien problem zdrowotny bliskich mi osób. Zatrudniłem Bartka z doktoratem z bioinformatyki, który wtedy ten doktorat kończył, żebyśmy spróbowali podejść do robienia rozwiązań deep learningowych do analizy genomu. Sami się sekwencjonowaliśmy, zaczęliśmy eksperymentować w temacie wykrywania chorób rzadkich, analizy tych chorób rzadkich, żeby to zrozumieć lepiej. To już jakiś czas temu, ponad 4 lata temu prawdopodobnie. I wokół tego robiliśmy kolejne klocki. Zrobiliśmy jedno, nie wiedzieliśmy, do czego to wykorzystać, leżało na półce. Później robiliśmy drugie, zrobiliśmy mikrosystem, jak już Sandra dołączyła, który pakował mRNA w LNP, żeby w LNP to jest taki jakby nośnik, który możemy, tak jak są szczepionki mRNA, skopiowaliśmy takie szczepionki zaraz po COVID-zie, po to, żeby móc tworzyć w komórce białko, które jest przekazane. To jest tak, jak mamy szczepionkę na COVID, tak? My przekazujemy do ciała instrukcję, w jaki sposób ciało powinno wytworzyć spike, czyli to białko kolca wirusa. I wtedy, jak ono zostanie wytworzone przez nasze komórki, to nasz układ immunologiczny sam go atakuje i uczy się go. I dzięki temu nabywaliśmy odporność na potencjalne ponowne zakażenie tym wirusem. I zrobiliśmy to samo, tylko dla białka PAH, to jest choroba fenylketonuria,
jedna z najpopularniejszych chorób rzadkich i replikowaliśmy taką pracę Moderny, w której oni w ten sposób przez 48 godzin utrzymywali ekspresję białka, które jest uszkodzone przy tej konkretnej chorobie, bo choroba genetyczna polega na tym, że to białko masz po prostu zmutowane i staraliśmy się zrobić rozwiązanie tak przykładowo, challenge'owo to jeszcze, jak wynajmowaliśmy biura w CZMD-zie, czy laboratorium w CZMD-zie, żeby komórka produkowała to białko i to był taki eksperyment, z którym też nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo ja to finansowałem tam z własnych środków po to, żeby po prostu zrozumieć trochę lepiej tę biologię, zobaczyć, czy jest jakiś punkt zaczepienia i dopiero później... I tam znajdować problemy, tak? Tak, dopiero później jedna z osób z DeepMindu, zarówno pozdrowienia dla Janusza, jak i osób, które tam znamy z zespołu DeepMindowego, podpowiedziała jakby hej, właśnie publikujemy tam AlphaFolda drugiego, mamy super wynik i nas to bardzo mocno zaciekawiło, jak ta sieć działa wewnątrz. I zaczęliście grzebać. I zaczęliśmy z tym grzebać, a jeszcze wcześniej robiliśmy takie sieci do wykrywania, do utworzenia grafów z tekstu, więc i dopiero po tym AlphaFoldzie też nie wiedzieliśmy, do czego to zastosować, w jaki sposób go zmodyfikować, czy w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę zawartą w wagach, tylko na zasadzie pewnej dyskusji przypadkiem wyszło, ale to spróbujmy w takim razie zaprojektować białko, które się dołączy. Na początku były to pewne peptydy, były to prostsze struktury, no i to tak wszystko ewaluowało, więc tutaj nie masz jakby takiej życiowej kalkulacji, że ja wpadnę na genialny pomysł. Tutaj masz takie pozwolenie sobie, że wykonam x eksperymentów, zobaczymy, co wyjdzie, nie mam bladego pojęcia, co wyjdzie, ale ten czas i tak będzie pozytywny, nawet jak nic nie wyjdzie. I zakładam, że nic nie wyjdzie. Jak wyjdzie, to będzie super, więc jakby nie jestem zrażony tym, ale jednocześnie mam przestrzeń do tego, żeby eksperymentować. I z tych eksperymentów później w kontakcie z różnymi ludźmi dopiero dowiadujesz się, jaki jest kolejny krok, który możesz zrobić. Okej, czyli taka ultra ciekawość, otworzenie się na jakby doświadczenie, eksperymentowanie i później wyciąganie wniosków i próbowanie tworzyć kolejnych eksperymentów do zaprojektowania, tak? Tak, czyli taka chęć poznania świata, jak on działa, a jednocześnie rozmowa z ludźmi, czy da się z tego zrobić produkt. Czy to rozwiązuje problem, który jest ważny. Okej, dobra. Czy rozmawiałeś wcześniej właśnie z... Ostatnio jak rozmawialiśmy, ja wyczułem, że ty masz właśnie takie, w sensie po prostu to powiedziałeś, że founder powinien siedzieć w customer success, rozmawiać z klientami, próbować rozkminić, jaki oni mają problem, jakie mają interakcje z twoim produktem, czy w przypadku Genotika też tak głęboko badasz podejście ludzi, którzy mogą być potencjalnie twoimi klientami? Mówisz o takim początku usera, kiedy to było dla nas bardzo istotne i dużo czasu spędziłem na rozmowach z ludźmi i to jest bardzo ważne. Dzisiaj powiedziałbym troszkę inaczej, że na przykład to, gdzie jesteśmy w Genetiku, wynika z tego, żeby się nie bać pytać innych, co jest pewnym problemem, co trzeba rozwiązać. Hej, co byś zrobił z tym, co dzisiaj zrobiliśmy? Wiesz, o co chodzi? Zrobiłeś eksperyment, zrobiłeś taką żarówkę, świeci i się zastanawiasz, hej, no Szymon, słuchaj, zrobiłem coś, może się to przydać? Do czego się to może przydać u ciebie? I teraz ludzie mają pewne doświadczenia, które są większą wiedzą niż twoja czy większą, są inną wiedzą i podpowiadają ci pewne informacje, które później ty po prostu łączysz jako kropki. Z lekkostroniczych jest Karol Paciorek i Włodek Markowicz. I Włodek, pozdrawiam dla Włodka, nigdy go nie poznałem personalnie i ja uwielbiam film Włodka o kropkach. To jest piękny film, który opisuje, że świat składa się z kropek, które my musimy się nie ich uczyć, tylko starać się uczyć i je łączyć. Że z tych connections pomiędzy kropkami są informacje. I teraz zachęcam do takiego... Wiem, że to jest nigdy niewygodne, a tym bardziej jak, nie wiem, potrzebujemy zrobić firmę, kończą nam się środki. Rozumiem to, wydaje mi się, że jak mało kto. Ale zachęcam do tego, żeby po prostu pytać innych i rozmawiać po prostu uczciwie. Słuchaj, mam taką sytuację, doszliśmy do tego, zrobiliśmy coś takiego, co ty o tym myślisz? Czy to mogło być przydatne, czy nie? Gdzie ty widzisz jakieś zastosowanie? I okazuje się, że te doświadczenia innych osób są
na tyle często odległe od naszych, są że podpowiadają nam rzeczy, na których się nie spodziewaliśmy. Czuję. Okay. I to właśnie Włodek pięknie opowiada w tym filmie. Obejrzałem go chyba z 15 razy. Tak. Okej. Tu o kropkach właśnie rozmawialiśmy z Przemkiem Wiświakowskim. On też ma bardzo fajne rozkminki na ten temat. Ja czuję, że AI to jest dla ciebie bardzo ważny temat. Mało o tym rozmawiamy teraz. Tak. Ostatnio jak rozmawialiśmy, to nawet tożsamościowo powiedziałeś takie zdanie, że jak się zapytałem ciebie, kim ty się czujesz, to powiedziałeś o tym, że czujesz się osobą ciekawą, jak działa świat i próbującą zrozumieć, w jaki sposób możemy go zamodelować, żeby sprawdzić, jak działa w sieciach neuronowych. Więc jakby to AI, ja to czytam tak, że ty w swojej nawet tożsamości czujesz, że ono jest istotne, nie? Tak, te nasze AI, bo AI to nie są tylko LLM-y, tak? To jest jakby cały zespół sieci głębokiego uczenia, które są w stanie na podstawie danych nauczyć się pewnych wzorców. To mi trochę brzmi, jak gdybyś chciał stworzyć właśnie Matrixa albo małe Matrixy, nie? Takie Matrixy już powoli zaczynają istnieć. Czyli to, co my robimy, na przykład, nie wiem, kojarzymy Minecrafta, tak? No to Minecraft jako gra, systemy umią go w pełni grać. I dochodzić do diamentów i tak dalej, do najwyższych poziomów. Teraz już są pierwsze papery, które grają w moją ulubioną grę, czyli Factorio. I to jest w ogóle gra, która na Steamie jest, to jest jedyna gra, którą grałem 250 godzin, bardzo polecam. Uważam, że dam ją każdemu dziecku. Gra w 2D, chyba jedna z najwyżej ocenionych na Steamie, w której po prostu budujesz pewne miasto, ale jest ona na tyle skomplikowana, że ona uczy człowieka tego, że decyzje, które dzisiaj podejmiesz na temat tego miasta, które wydają ci się, że są super, no przecież tak to będzie, po pół godziny czy po godzinie widzisz, że one są błędne. Ale super. I teraz ta gra uczy... rzeczywiście super. Tak, uczy tego, że ten szereg zależności, który my łatwo, tak jak twórca Apple'a mówił, connecting dots backward, Jobs w tym swoim przemówieniu na Stanfordzie jako jedną z najważniejszych rzeczy, stay humble, stay foolish i łącz kropki tylko wstecz, a nie staraj się ich bardzo połączyć do przodu. Czyli my musimy te kropki zbierać, one same się mniej więcej połączą. Dobra, już rozumiem, skąd masz ten mindset. Dobra, no, fajne. Bardzo mi się to podoba. No. Chodzi o to, że wracając do tematu AI, sieci neuronowe dzisiaj są w stanie wyuczyć się dowolnych procesów, nawet bliskich ludzkiemu wnioskowaniu. Działają inaczej, mają inne błędy, ale same transformery są w stanie, to będzie nasze główne narzędzie pracy i główny element, który ma inteligencję zbliżoną do każdego z nas. I to, co mówi prezes Antropika, czyli konkurencji, ja mam kiepską pamięć nazwisk, super facet. Ja nie wiem, jak się nazywa, ale Clouda stworzyli. Tak? Cloud 3.7 i nie tylko. Uważają, że jeszcze w tym roku będzie, czyli w przeciągu roku będzie już pełnoprawny programista dostarczony przez Antropika. Jestem tego pewny. Patrząc, jaka jest szybkość postępu tych dużych transformerów. Dosłownie wczoraj wysłałem też do jednego chłopaków od nas pracę z DeepMindu, jednego z głównych osób, jednego z głównych naukowców. Nie pamiętam też nazwiska, taka bardzo prymitywna, prosta praca, która opowiadała tylko o jednej rzeczy, o tym, że systemy agenckie potrzebują uczyć się nie na bazie datasetów, bo już datasety wszystkie się powoli skończyły. My te datasety teraz generujemy sami, tylko na bazie eksperymentów z rzeczywistością. Czyli próbują wykonać coś na stronach internetowych, próbują obsłużyć AutoCADa i eksperymentując, odkładając doświadczenia, z których tworzą procedury wewnętrzne, które uczą się później obsłużyć tego AutoCADa. Widziałem te kadowskie, ale co za chwilę będą projektować rzeczywiście modele w 3D takie pełnoprawne. Już projektują, dokładnie tak. Z obrazów są w stanie przewidywać struktury i tekstur, i UV map i tak dalej, bez żadnych point cloudów robią robi to wrażenie. Geometrię. Bardziej chodzi mi o nie tylko o te modele oparte o transformery, tylko in general my musimy zaekstrapolować, że ta technologia działa.
i Google wkłada w to w tym momencie chyba wszystkie swoje zasoby, wszystkie swoje siły, żeby dogonić OpenAI. W mojej opinii to jest pewne, że będziemy mieli pełnych programistów, którzy kodują różne rozwiązania. Na początku jak najbardziej na bazie takich juniorów, ale przez to, że tanio jest eksperymentować, to ten kod może być wielokrotnie poprawiany i troszkę w inny sposób pisany. Od razu z testami, od razu z dokumentacją, w mniejszych kawałkach, że człowiek tylko nadzoruje, jest coraz bardziej architektem i to powoduje, że jakby to jest chyba najważniejsza rzecz, która dzisiaj jest największą rewolucją, że my uzyskujemy trochę taką syntetyczną, niewielką inteligencję, która z naszą pomocą może uczyć się bardziej skomplikowanych rzeczy. I Stanisław Lem w książce Golem 14, jestem wielkim fanem polskiego pisarza. Golem 14 jest nawet na audiotece, opisał erę superkomputerów, które wyprzedzają ludzi, jak społeczeństwo wtedy na to reaguje. I dla mnie to nie jest pytanie czy, to jest tylko pytanie czy za rok, czy za 4 lata. Okay. I to nie jest pytanie, czy za 20. To jest pytanie, czy za, w mojej opinii, od 2 do 4 lat, czyli w naszym krótkim okresie czasowym, algorytm będzie wykonywał pracę lepiej od nas. Ale to będzie tak, wierzysz w to, że to będą po prostu wąskie właśnie dziedziny i bardzo dużo... Wszystkie, po kolei. Mamy rozwiązania typu Aloha. Aloha Robots można sobie wpisać z Berkeley, jedna z prac. Google rozwinął to dalej. Czy biblioteka Robot już powoli implementuje wszystkie algorytmy typu P0, czyli modele dyfuzyjne do sterowania robotów. Cała fizyczna praca robotów, to co robi Tesla, to co robi masę różnych firm, które robią humanoidalne roboty, będzie tak samo naturalne, jak to, że piszemy dzisiaj z czatem i generujemy konspekt na to spotkanie generalnie półautomatycznie, czy generujemy połowę papera, gdzie Nie, no to robię ręcznie. Oczywiście. Bardziej mi chodzi o to, że te prace językowe, czy prace, wiesz, dzisiaj jest z fizyki, z matematyki, z jakichkolwiek obliczeń, teraz do konstrukcji paneli fotowoltaicznych, ja bardziej ufam LLM-owi niż człowiekowi, niż sam sobie. Rozumiem. I te nowe modele, jeśli ktoś nie płaci za najwyższe modele O1 czy Gemini 2,5, no to te modele darmowe, one są naprawdę słabej jakości. Te O3 Gemini 2,5 są to jest kompletnie inny poziom, plus umiejętność właściwego promptowania, ale to daje nam, to jest największa rewolucja z naszego życia. I teraz taki model, który wykonuje szereg czynności za nas, on będzie w stanie wykonywać część eksperymentów naukowych i po prostu zapętlony pracować nad pewną hipotezą, w jaki sposób znaleźć enzym, który robi X. Tak? W jaki sposób zrobić związek chemiczny, który jest inhibitorem Y. Okej. I uważasz, że to będzie praktycznie w każdej dziedzinie i na przykład, nie wiem, matma, fizyka i tak dalej też pójdą Matma właśnie... i fizyka już są rozwiązane. Oczywiście teraz tutaj osoby bardziej szczegółowe zwrócą mi uwagę, że benchmark Humanity Last Exam, tak się nazywa benchmark, nie jest jeszcze rozwiązany, jest tam chyba w 25% na dzień dzisiejszy i te modele, da się te odpowiedzi challenge'ować, ale to jest tylko kwestia, żeby raz pokazać tą klasę problemu modelowi. Za chwilę tak będzie. Dobra. Jaki jest kolejny krok w takim razie, bo spróbuję sprecyzować pytanie. Jak mieliśmy komputery, to tam, w sensie jako takie pierwsze prototypy, to tam był problem, z tego co wiem, taki, że te konkretne komponenty typu właśnie klawiatura, mysz, monitor i tak dalej, one musiały rozmawiać bezpośrednio z procesorem, a jak one zaczęły mieć swoje chipy i tak jakby myśleć za siebie i łączyć się, wiesz, bardziej swobodnie w komputer, tak to nazwijmy, no to nastąpił przełom. Czy tak będzie właśnie też z AI-em, jeżeli chodzi o te odrębne, różne, ty to nazywasz
Transformatory. Transformers. Już mówię, Transformers to jest nazwa architektury modeli LLM-ów, czyli tych dużych modeli językowych. I to jest po prostu nazwa architektury, w której się wykorzystuje model atencji. To jest po prostu, mamy jeszcze RNN-y, mamy jakieś stare LSTM-y, mamy modele dyfuzyjne, czyli jakby każda osoba, która pracuje jakby nad sieciami w taki sposób, że je trenuje, jakby są różne architektury tych modeli. Ja mówiąc o transformerach, upraszczałem do konkretnego typu architektury. Przepraszam. Okej, dobra. No, spoko. No, musisz czasem po prostu na różnych poziomach skakać, bo nie wszystko łapie. Ale czy to twoim zdaniem jest tak, że właśnie co ja czuję, że dzisiaj jest problemem? Tak spróbuję z drugiej strony zadać to pytanie, bo nie wiem, czy jestem w stanie z tamtej strony zadać. Dzisiaj mamy modele językowe, z którymi rozmawiamy. One sobie coś tam robią. Tak. U siebie. W sensie, żeby połączyć je ze sobą i żeby one zaczęły być sprawcze, to moim zdaniem muszą być stworzone połączenia. Oczywiście mamy... już są, jest MCP. Oczywiście są takie połączenia, ale dzisiaj nie jest to natywne. Normalny człowiek, taki jak ja, nie taki jak ty, jeżeli używa dzisiaj czy czata GPT, czy Claude'a i tak dalej, to raczej nie korzysta z API tych wszystkich, rozwiązań. Pytanie, czy to, zewoluuje i ta infrastruktura się rozpłynie, nie? Wiesz, o co mi chodzi, że będzie sprawcza. W każdej technologii na początku zaczyna się od tego, że mała grupa ludzi, którzy są blisko tej technologii, zaczyna z tego korzystać, to powoli się rozchodzi. I jakby po całym społeczeństwie, tak jak Ale czy to właśnie jest kolejny krok, żeby właśnie te i LLM-y, i różne rozwiązania zaczęły ze sobą właśnie rozmawiać i były wykonawcze? Tak, bo dzisiaj nie są. Pierwszym krokiem tego systemu jest praca na wizji, czyli lepsza praca na materiale wideo i na pracę i na obrazie, po to, żeby rozumieć, co jest na ekranie. Bo bardzo dużo interfejsów jest GUI, bo my ludzie tak preferujemy. To jest tylko to jest tylko i wyłącznie rodzaj komunikacji, którą mamy. To jest wizualny, a my pod spodem programiści korzystamy z jakiegoś API, czyli takiego technicznego sposobu komunikacji, prostszego. I jeżeli ten model wizyjny już nam działa, to teraz dążymy do jego obniżenia kosztów, żeby można było to robić szybciej, bo Claude dzisiaj jest w stanie wykonać wiele zadań, ale przez to, że popełnia błędy i przez to, czy nie jest do tego dobrze wyuczone i przez to, że musi sprawdzać sam siebie co krok, to ten proces wykonywania działań na komputerze jest bardzo kosztowny i długotrwały. Dlatego, że musimy co klatkę analizować, co się dzieje. Na przykład, nie wiem, wchodzimy na jakiś portal ogłoszeniowy, tam wyskakują jakieś dziwne reklamy i model trzeba nauczyć radzić sobie z reklamami. Albo z akceptowaniem plików cookies, z różnych dziwnych komponentów, które są tylko lekko wyszarzonym tłem. Każdy z nas kojarzy ten element, o co chodzi, gdzie tu kliknąć, tak? I teraz, więc jeżeli ten temat mamy już rozwiązany, a już jesteśmy tego coraz bliżej, plus analizę filmu wideo, że możemy wrzucić dzisiaj do Gemini czy do innego modelu, nawet lokalnie mamy odpalone modele robotyczne, gdzie wrzucamy film 25 sekund i prosimy go o opis, co się zadziało, po to, żeby jakby z tego raw data filmu on wykonał analizę, przepuścił, stokenizował cały ten film. Tokenizacja to jest najbardziej prosty proces, w którym model rozkłada sobie input na szereg powtarzalnych informacji. W przypadku modelów wizyjnych labeluje je. Nawet nie, że labeluje, co rozkładam takie powtarzalne fragmenty. W przypadku modeli wizyjnych jest specjalny sposób enkodowania tych informacji. Bardziej chodzi o to, że transformery, czy te modele z atencją przetwarzają wszystko jako ciąg taki liniowy. Tak? One muszą pójść poziomo jeden za drugim, mają pewne okno kontekstu. Czyli dekodują to sobie na swój język, tak jakby. Tak, czyli enkodują to tak, żeby to można było zinterpretować. Tam są specjalne rodzaje dekonizerów. To jeżeli ten problem mamy rozwiązany, praca na wizji i na obrazie, a to już jest tylko kwestia poprawy trochę tych modeli, większe datasety, to jest kwestia miesięcy. To w takim wypadku my już mamy ogromne ilości rozwiązań, które po prostu klikają myszką, wpisują rzeczy na klawiaturze, symulują w pełni człowieka
I to jest tak samo jak w Minecrafcie, no, kto kojarzy tą gierkę, to jest po prostu świat 3D, więc to jest pewne, że tego typu modele, czy w tym roku, czy w końcem przyszłego roku będą coraz bardziej dostępne, że my w firmie będziemy w ten sposób uploadowali faktury dla księgowej, że my w ten sposób będziemy obsługiwali nawet Google Drive'a, żeby czasami nie uczyć się po API. Rzucam, tak? Różne procesy, które wymagają tego samego interfejsu, który preferują ludzie. Czyli to w tę stronę dąży. Wcale nie będzie wszystko łączyło się pod spodem po API, tylko właśnie... Bo teraz tak, do tych API to ty musisz mieć klucze, musisz mieć authy, musisz mieć metody dostępu, musisz mieć dokumentację. Normalni ludzie nie wiedzą w ogóle, o co w tym chodzi. Na przykład jeśli mamy zapieracz make'a, my możemy, żeby go zreplikować w całości, to musimy odczytać te wszystkie endpointy, które są z tych różnych usług. Więc ten GUI jest bardziej naturalny jeszcze z jednego prostego powodu, że metoda weryfikacji przez człowieka jest prosta. Po prostu patrzysz, jak komputer pracuje na twoim komputerze. I dzięki temu możesz potwierdzić, czy on to robi dobrze, czy nie. Tak, możesz go łatwo skrytykować, możesz mu powiedzieć, hej stary, ale no kliknij tutaj, albo mam to w tym folderze i tak dalej. Więc to jest coś, wyłącz adblocka, bo nie przeczytasz. Dokładnie, wyłącz adblocka, bo masz napisane, że nie przeczytasz. Dokładnie tak. Więc wchodzimy w taką erę agentów, którzy korzystają z tych samych narzędzi i teraz metody pracy tych agentów, czy to jest fizyczna rzeczywistość robotyczna, czy to jest przeglądarka, komputer, desktop na wizji, czy to jest jakakolwiek inna taka modalność, to już jest drugorzędna sprawa. Bardziej chodzi o to, że raz pokazujemy proces, albo tłumaczymy mu, jak chcemy, żeby ten proces zadziałał, model dopytuje o szczegóły i na tej podstawie tworzy cały workflow. My w Genotiku mamy mały dział, który zajmuje się stricte automatyzacją procesów naszych wewnętrznych przy pomocy automatora do generowania workflowów po to, żeby ten proces automatyzacji przenieść na kompletnie inny level z obsługą wizji, dlatego jest mi ten temat bardzo dobrze znany, bo to jest niezbędne, żeby robić jakąkolwiek masową automatyzację procesów. Okej, dobra. Czuję, jak pracujecie nad tym likwidacją marnotrawstwa. Bardzo dużo rzeczy nam nie wychodzi. To nie jest tak, że to wszystko jakby super działa, ale na przykład powiem... No ale macie w DNA popełnianie błędów i optymalizację, więc czuję, że to nie wpływa... Tak, ale podam na przykład przykład takiego procesu, który teraz już chyba zadziałał i będzie w całości obsłużony, który w ogóle może być tobie bliski, generowanie całych podcastów, gdzie w LLM na przykład podajemy nazwę białka, na przykład białko PCN-a. Prosimy o to, żeby system skorzystał z Deep Research OpenAI-owego jako metaprogram obsługujący innego LLM-a, który zrobi ci research na temat zgromadzenia paperów, które mówiły o tym białku za ostatnie na przykład 1,5 roku czy 2 lata. Z każdego z tych paperów możesz zrobić osobny deep research, jakby dotyczący tego, o czym ten paper mówi, a propos nowych odkryć o tym białku. Z tego wszystkiego możesz zrobić zbiór informacji, który wrzucasz na jakiegoś notebook LM-a Google'owego, który ci generuje piękny audio podcast. Z tego możesz zrobić później program, który automatycznie generuje ci z tego film, podkładając screenshot, dając wszystkie informacje i osobny skill w takim systemie task pilotowym, my to tak nazywamy, który uploaduje ten film na YouTubie. Więc jakby podaję pewien przykład, że takie procesy, to jest proces, który akurat jest taki prymitywnie prosty, bo to może równie dobrze dotyczyć wyszukiwania metod weryfikacji enzymów. Tak? Tak, rozumiem to. I ty masz to podane jeszcze w wygodnej formie, i dzięki temu nie musisz jeszcze przerzucać tony papierów. Tak, nie? tylko że... Bo ty dużo czytałeś ostatnio, mówiłeś, że... Tak, my czytamy, przechodzą przez ręce tysiące prac naukowych. Już nawet nam się od tego trochę odciąć, ale miałem moment, kiedy przez 2 lata, 3 lata czytałem dziennie 2 godziny papery. Uśredniając, tak, grube to są tego grube tysiące i nie tylko abstracted czy conclusion, ale też również w treści, więc jakby piję do tego, że nam to jeszcze nie wszędzie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali, więc to jest etap początkowy, ale to jest możliwe, żeby tego typu agenci obsługiwali wiele procesów w naszej firmie i ogrom firm próbuje to teraz zrobić, jest to potężny hype
Jeszcze nikomu się tego nie udało dobrze zrobić. Przynajmniej ja nie znam narzędzia, które mógłbym skorzystać na takim poziomie łatwości, który bym chciał. Ale to nie przeczy, to się uda. Tak? To jest tak, jak wiedzieliśmy, że samochody elektryczne po pierwszych samochodach będą istnieć, będą tańsze, tylko potrzebowaliśmy na to czas, skalę. No, czuję to. Wierzysz w to, że to jest rzeczywiście kwestia chwili, że będziemy mieli w domu, w firmach roboty, które rzeczywiście będą zachowywały się jak ludzie. Ostatnio o tym rozmawialiśmy i zastanawiam się, jak zewoluowała ta twoja myśl, jak jest to bliżej twoim zdaniem. My na przykład sobie teraz składamy robota, który jeździ po biurze, ma 2 ramiona, ma akumulatory własne, ma komputer, w którym streamuje po sieci dane do naszego klastra, gdzie mają być, ma slama wbudowanego, czyli poruszanie się po przestrzeni. My sobie to tak robimy eksperymentalnie dla nas, żeby... Ale wizualnie, tak? Się orientuje w przestrzeni, tak. To są do tego gotowe rozwiązania slamowe, nawet oparte o tak zwane Gaussian splicing, czyli takie sieci neuronowe, które starają się przewidzieć strukturę 3D świata z obrazu. I robią to bardzo sprawnie. Gaussian splicing, każdy, kto... Jest bardzo dużo informacji w sieci. I ja tego prawdopodobnie to nie do końca dobrze wymówiłem, więc... Nieważne. Wracając, tak, uważam, że ja jestem tego pewny, że jeżeli dzisiaj znakomici studenci robotyki z Politechniki, którzy budowali łazika marsjańskiego, są w stanie to zrobić, to tak wiele firm na świecie również. I to jest tylko kwestia tego czasu, czy to będzie za 2 lata, czy za 5, że przede wszystkim w firmach, bo to nie chodzi o to, żeby sprzątały nam w domach, tak? Żeby coś sprzątało w domu, to jest troszkę dalsza droga, jest dużo obostrzeżeń. To było bezpieczeństwo dzieci, tak? Bezpieczeństwo kota, zwierzaka naszego. Tylko chodzi o to, żeby to w firmie, tak jak na przykład w Chinach widzieliśmy, obsługiwało maszyny CNC, nie wymagające przez to ludzi, żeby było w stanie obsługiwać procesy, których środowisko jest skażone. Tak? Na przykład ostatnio też słyszałem od jednej osoby z południa Polski, z rodziny, masz walcownię i większość mężczyzn nie ma zębów. Tak? Walcownie metali ciężkich, dlatego, że jest tak duże skażenie. Dobra. I większość osób kończy z ciemnymi zębami przez po prostu skażenie środowiska, które tam jest. No tak, no to aż się prosi, nie? Żeby to roboty obsługiwały. Tak. Które nie mają duszy. Które nie mają duszy. Ale jakby zachęcam do tego, że technologie, one nie są takie skomplikowane. Każdy, kto umie programować w Pythonie, każdy umie się Pythona nauczyć, jeżeli ma wystarczająco dużo wytrwałości, jest bardzo dużo wiedzy na ten temat. No tak, jest ogrom takiej ilość paperów, to jest tylko kwestia motywacji. Ja to rozumiem, nie? Ale to ta twoja, łatwość poznawcza pod tytułem kurczę, każdy, kto umie Pythona, to sobie, a Pythona się nauczy każdy, nie? Okej, ale to też taka w sensie ja to kupuję, nie? Ja to łykam, ale domyślam się, że większość ludzi nie ma jednak takiego podejścia, nie? żeby się uczyć programować, nie? Dzisiaj możesz załadować dowolny paper, którego nie rozumiesz, do LLM-a X czy Y i poprosić go na początku, żeby ci go streścił jak dla 15-latka. A to jest piękne. Nie? Ja tak robię masowo. No. Mało tego, nagrywam audio notatkę, żeby mi odpowiedział na konkretne pytania z tym paper, czy to tam jest podane. I teraz mam nawet takie szablony, że po prostu wrzucam do LLM-a paper z tym szablonem pytań i odpowiedzi, które mam mi po prostu dostarczyć. Że tam masz projekt zrobiony. Tak. No ja pamiętam czytanie właśnie książek z fizyki, wiesz, za dzieciaka nie było takich możliwości, że czytam 15 razy książkę, bo mówię, za 15 może zrozumiem. Tak, a teraz jest to po prostu dużo prostsze, że ten model ci to może inaczej, w różne sposoby tłumaczyć. Do czego dążę? Bo dzisiaj, mając coraz szerszy dostęp do wiedzy na całym świecie, my potrzebujemy cenniejsze nie jest posiadanie wiedzy, tylko cenniejsze jest szybkie uczenie się nowych rzeczy albo zrozumienie samemu z tymi LLM-ami
i staranie się zastanowić, jak to najprościej wdrożyć i zrobić z tego jakiś eksperyment. Czyli chcę zrobić taką żarówkę, którą tutaj widzimy. No to na dzień dzisiejszy podstawowe pytanie, z czego ona się składa, jak to jest połączone, jakimi technikami i czy mogę zrobić tego proof of concept u siebie w garażu, tak jak się w Stanach buduje, wystawię samochód, zamknę garaż i będę próbował tam zrobić taką żarówkę. Co muszę mieć, żeby to zrobić? I LLM-y się do tego idealnie nadają, bo one ci podają, jak tą procedurę uprościć. Tak, możesz zastąpić materiał tańszym materiałem i spróbować, zrobić to lepiej, nie? No, albo nie wiem, potrzebujesz jakąś komorę do tego, żeby tam wdać jakiś gaz techniczny, nie wiem, co tam jest, azot czy hel. To jest lodówka pewnie. Tak. Pasek ledowy, w środku. Puszczany tak ja bym strzelał, nie? Nie jasne. Ale tak bym strzelał. Fajny mindset, no. To jest fajne. Ja chciałbym, żeby się ludzie zarażali tym, żeby tego uczyli w szkole. Wydaje mi się, że to jest esencja Doliny Krzemowej, że ludzie nie myślą od początku o tym, żeby wziąć jakieś gigantyczne pieniądze. Oczywiście część ludzi tak, tylko po prostu zróbmy sobie wspólnie eksperyment. Tak jak Elon wziął tego kolesia do budowy silnika Merlin pierwszego, niemieckie nazwisko, zapominam. On po prostu budował pierwsze silniki rakietowe w swoim garażu. Po prostu eksperymentując w ten sposób. Spoko, nie? Teraz był taki youtuber, taki młody dzieciak, który w wieku tam też 17-18 lat już robił procesory własne i pokazywał wszystkie mikroskopy elektronowe, całą technologię do tego, w jaki sposób udało mu się tą małą litografię w starszej technice zrobić. Najbardziej znany, jak ktoś pisze, jakiś tam genialny nastolatek Dolina Krzemowa, który sobie składał takie rzeczy, tam wyskoczy na YouTubie. Mogę wstawić w komentarzach. I bardziej chodzi o to, że ten człowiek nie był geniuszem, po prostu ma wytrwałość do tego, żeby eksperymentować i bardzo doświadczona osoba ze świata litografii, jeden z takich czołowych graczy, spoglądając na jego filmy i patrząc, co on robi, zaproponowali mu, że zainwestują w projekt. Hej, zróbmy razem firmę, już masz tyle doświadczenia, już tyle problemów rozwiązałeś sobie, że prawdopodobnie rozwiążesz inne, zbliżone, które ci się pojawią po drodze. Tak, no widać, że masz dobry mindset. Że, nie wiem, czy kojarzysz piękną książkę Życzy Pan żartować, panie Feynman? Richarda Feynmana. Wiesz co, jeszcze nie czytałem. Życiorys, jeden z guru osób technicznych. To to jest mój idol, największą siłą Feynmana było takie staranie się zrozumieć zasady świata tej natury w taki maksymalnie prosty sposób. I teraz, jeżeli na przykład zrozumiemy przeciwciała, że to jest coś, co się dołącza do czegoś i na jakiś czas się trzyma, a te CDR-y są po to, żeby mutować tylko 3 palce, czy tam 6 palców, po to, żeby te części zmienne nie były immunogenne, żeby inne przeciwciała się nie przyklejały, to że czasami niektóre rzeczy da się później tak zrozumieć, że ta natura tego świata, wchodząc w głębiej, nadal jest bardzo skomplikowana, bo tych elementów jest dużo, ale zachęcam do takiej próby zrozumienia tego głębiej i życzę Pan żartować, panie Feynman, jest całe w ogóle książki o historii Richarda są cudowne. Na pewno przeczytam. Zresztą chcę przeczytać wszystko, co ty przeczytałeś, oprócz tych paperów. Bez przesady. Super. Mówiłeś, że AI to jest rewolucja praktycznie taka jak wprowadzenie elektryczności. Tak, i podtrzymuję i nawet uważam, że to jest na tym samym poziomie innowacji, to jest taka sama klasa innowacji, którą wchodzi w tym momencie, jakby zmiany na świecie, tak powiem, nawet nie, że innowacji, tylko mamy maszyny, które nauczone pewnych reguł z danych treningowych są w stanie bardzo szybko w tych danych treningowych wyszukiwać informacje oraz pomiędzy rekordami wykonywać pewne uproszczone procesy wnioskowania. Dobra, to gdzie jest edge dzisiejszy możliwości? No, możliwości, czy... Czego się nie da dzisiaj zrobić twoim zdaniem
I co może być w ogóle trudne do zrobienia przez AI? LLM-y mają tą bardzo ważną zasadę, czy jakiekolwiek rzeczy AI-owe, że odzwierciedlają bardzo dobrze dane, na których są trenowane. Okay? Czyli To będzie problem. I teraz w niektórych sferach, takich jak biologia, masz mało dobrych rekordów, które są w 100% poprawne. I teraz sieć jest bardzo mocno zaburzona przez złe trajektorie. I to, co robi Google, to, co robi OpenAI najprawdopodobniej, bo tam niewiele wiemy, to są próby generowania loopów, takich pętli sprzężenia zwrotnego, gdzie my generujemy sobie dane treningowe. Na przykład ChatGPT powstał na bazie takiego jakby procesu RLHF. Nie wiem, czy słyszałeś, to Reinforcement Learning Human Feedback, że ludzie na początku przy pomocy pewnych trajektorii trenowali reward model, który jako model oceniający dopiero trenował przez Reinforcement Learning, przez PPO w inną jakby sieć już. Czyli człowiek musiał otagować, że tak, to o to mi chodziło, tak? Człowiek jakby na podstawie tych limitowanych danych, które wtedy były, trenował model, który lepiej oceniał, czy coś jest prawdą, czy kłamstwem. Tak trochę na czuja. Dobra. Albo oceniał, która odpowiedź jest lepsza czy gorsza. Może to jest. Przepraszam, dobra. Popełniłem błąd merytoryczny. On nie oceniał, czy coś jest prawdą, czy fałszem, tylko on rankingował w tym paperze. To jest stary paper, który ma tam już prawie ponad 2 lata. Stary, nie? No, tak. Ale tak, w tych czasach tak. W tych czasach tak. On rankingował, czy odpowiedź A, czy B jest lepsza od siebie. Dobra. Znaczy, to są później algorytmy typu DPO i tak dalej. PPO jest troszkę inaczej, już nie wchodząc w detale, ale... I umieją to już robić, te algorytmy, tak? Tak, czyli odpowiadając na twoje pytanie, co jest ograniczeniem? Ograniczeniem w wielu kwestiach jest dostęp do wysokiej jakości na przykład materiałów. Typu, chciałbym wygenerować sieć, która uczy się ruszać ustami i powoduje, że dajesz zdjęcie osoby, a ona symuluje taką rozmowę, to ja muszę mieć perfekcyjnie przygotowane jakby, i uwaga, to jest najtrudniejsze, równo rozłożone w dystrybucji, czyli równo zróżnicowane dane treningowe różnych postaci, które będą odzwierciedlały te późniejsze zapytania. Tak, no rozumiem to. To właśnie w filmie jest taki problem, że dane na przykład z green screenów, one są właśnie kiepskie, bo jak nagrywasz coś na green screenie, to tam są pewne niedoskonałości na krawędziach. Okay. Tam są te zielone takie, wiesz, odbicia i tak dalej. I to jest robione ręcznie przez ludzi z wykorzystaniem filtrów, które mamy do dyspozycji w programach graficznych do obróbki. Tak, bo te green screeny, one są, w sensie to jest półautomatyczne. Ale musi wyjść coś takiego, że człowiek jeszcze tam coś tam, wiesz, dostraja, wiesz, w tych efektach i tak dalej. No i finalnie, nawet jak człowiek to dostroi, to nie ma czegoś takiego jak idealne dane green screenowe właśnie dla sieci neuronowych. I to, co wypluwa AI, to wypluwa właśnie te niedoskonałe, tak samo niedoskonałe, jakie mamy zrobione, wiesz, z próbek. Nie interesowałem się tym. Jest metoda, która była używana przez Disneya. To nie jest green screen, tylko to jest światło, które emitują lampy sodowe, które ma swój pik, bardzo, bardzo wysoki, i nią się oświetla całe otoczenie i tam wtedy da się nawet zrobić coś takiego, że szklankę wody da się nałożyć. Coś, czego na green screenie nie da się zrobić ogólnie. Jest gostek na YouTubie, który zrobił długi film o tym właśnie, o tej technologii, która zaginęła i ją się robi, to znaczy zaginęła, no przestała być używana, ją się robi przez jakiś taki super drogi pryzmat, 2 kamerami i tak dalej i jedna tworzy cień, druga tworzy maskę i wtedy jest idealnie. I gdyby tym zrobić... Podsumowując to, co mówisz, to w sieciach neuronowych jednym z najważniejszych wyzwań i 90% naszej pracy albo 95% czasu naszej pracy powinno być przeznaczone na tym, o czym mówisz, czyli w jaki sposób generować dane do sieci, aby znaleźć, powiem brzydko, cwaną metodę, czyli taką niestandardową,
w jaki sposób wygenerować dobre, wysokiej jakości dane. Dobór architektury później, czy to jest model dyfuzyjny, jaki to jest transformer, ile ma tam headów atencji, jest mniej istotny. Jest już parametrem, który można kopiować z wielu rozwiązań. No dobra, a czy dałoby się zrobić właśnie taki mechanizm, który by ulepszał te dane wejściowe? Wiesz, o co mi chodzi, Oczywiście, nie? na przykład w jednym z rozwiązań jest tworzenie wielu różnych krytyków, którzy zwracają uwagę na każdy na coś innego i próbują przesiać te dane wcześniej, aby przefiltrować, aby nie musiał tego robić człowiek. To z głową, dobra. Jest takich metod wiele, też jest patrzenie na dystrybucję, jest na przykład metoda tworzenia embeddingów. Embeddingi to są takie wektorowe reprezentacje danych wejściowych, które generujemy na bazie wytrenowanej sieci na przedostatniej warstwie. Jakby pobieramy najczęściej nie ostatnią tam. Chodzi o to, że to jest taka reprezentacja wektorowa, która daje nam możliwość później, na przykład w machine learningu możemy zrobić rzutowanie tego na 2-3 wymiary i zobaczyć podobne rekordy do czegoś. Albo rekordy, które się cechują pewną wspólną cechą. Tak, które mają podobne kształty, podobne obiekty sprowadzające do filmów i w ten sposób na przykład można później przyspieszyć proces filtrowania. Ale najbardziej krytycznym parametrem w deep learningu jest proces autogenerowania danych treningowych. To jest wymarzona sytuacja i każdy to próbuje dzisiaj zrobić, ale jakby generowanie danych w taki sposób, żeby one były zrównoważone, najbardziej reprezentatywne i żeby to była technika, na którą ktoś nie wpadł, bo te publiczne datasety bardzo często są słabej jakości, tak? Nawet wydawane przez uczelnie benchmarki często są... Mają błędy, tak. Okej. No to, czyli to, czego wszyscy, w sensie tak powszechnie ludzie się boją, że AI będzie nam zabierał całą, w sensie będzie się uczył na kradzionych danych, no to raczej... Już, wiesz, była afera z Lamą, tak, z Mety. A propos uczenia go na książkach z jednego z głównych portali. Ja jestem zdania takiego, że to jest wielkie zło, że musimy korzystać ze C-Huba, innych źródeł, aby pobierać pełne treści prac naukowych. Ja nie mówię, że my tak tutaj robimy, nie będę się przyznawał, nie o to chodzi, tylko właśnie to jest zamknięte. Nie? Mamy kilka tych dużych wydawnictw i musimy mieć dostęp uczelniany do tych paperów i bardzo dużo osób, żeby zrozumieć czyjąś pracę, musi po prostu mieć inne źródła, tak? Teraz, powinno to być otwarte, prawda? Tak, tylko że to jest my teraz przeskoczyliśmy bardzo szybko między dwoma różnymi tematami, bo to jest temat tylko i wyłącznie takiej ogólnej wiedzy tekstowej z LLM-ów. A jeżeli myślisz o tym, żeby stworzyć własną firmę, czy startup, który rozwiązuje jakiś problem, za który możesz dostać reward finansowy, no to bardzo często to są takie problemy, które właśnie generowania setów do gier, do świata 3D, generowanie zdjęć mieszkań, jakichś planów, automatyczne generowanie konstrukcji domów. Prawdopodobnie można też tak zrobić, żeby nie zatrudniać konstruktorów, albo żeby upraszczać życie konstruktorom, czyli trzeba szukać takich nisz, albo byłem ostatnio na też prezentacji zespołu z Migam, tak? Oni robią wykrywanie tego, co ktoś powiedział, migając dwoma typami dialogów. Po prostu musimy sobie szukać pewnych nisz, w których możemy być najlepsi. I właśnie tutaj, ja nie wiem, jak to Migam robi, ten zespół, też nie chciałbym jakby zdradzać żadnych rzeczy, ale mam wysokie przypuszczenie, że ich najnowsza metoda, czy jakiekolwiek te wartościowe metody polegają na ciekawej inżynierii danych treningowych. Bo wiesz, GRPO, algorytm DeepSeeka do optymalizacji RL, PPO, struktura transformerów jest znana. Tutaj poświęciłem tysiące godzin na to, że byłem naiwny, że wytworzymy nową architekturę, albo zmodyfikujemy jakąś architekturę, albo że architektura sieci jest właściwym podejściem. To była moja duża głupota, która kosztowała mnie bardzo dużo czasu.
Już rozumiem, co mówiłeś o mocy obliczeniowej, tak? Potrzebna jest moc obliczeniowa, bo to się bardzo mocno skaluje, ale też ta architektura danych wejściowych, pewne filtry, pewne założenia, które potrafią być prostym rozwiązaniem, mogą dawać super efekty. A moc obliczeniowa jest krytyczna, bo jeżeli deep learning sam w sobie, bo to AI to jest, jeżeli deep learning tak dobrze uczy się danych wejściowych i jest w stanie zapamiętać tyle detali, co widzimy w tych największych modelach, no to my potrzebujemy przede wszystkim mocy obliczeniowej, żeby takie modele tworzyć. Dlatego zachęcam do tego, żeby nie tyle co brać jakieś tam granty, czy płacić $100,000 do AWS-a, czy do Google Cloudu. Są potężne ceny tych kart, tak? Kupno kart się zwraca w 8 miesięcy. Okej. To jeżeli ktoś Czyli mówi, że budujmy superkomputery. nie posiadajemy własną moc obliczeniową, która jeśli gramy long term, jest zawsze tańsza. No, ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiłeś o tym nawet o wierze w twój biznes, że jeżeli inwestujesz w swoją infrastrukturę, to też w sumie pokazujesz wiarę w to, że twój zakład ma sens dla ciebie, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz... To jest ciekawe podejście, bo to pierwszy raz od ciebie to usłyszałem właśnie na zasadzie takiej, kurde, to może być nawet dowód dla inwestorów dobry. Oczywiście, że to jest dowód, naturalnie, tylko to jest już takie, wiesz, w dobie potężnej konkurencji na świecie, gdzie jest ogrom szalenie inteligentnych ludzi, tak? Którzy robią super rzeczy w Stanach, w Brazylii, w Hiszpanii, w Chinach, no, w Korea, Hongkong i tak dalej. No tam się teraz wszystko dzieje. My, Europejczycy, nie chcę tego mówić z własnego pryzmatu, ale mamy takie czasami odczucie, że jesteśmy choć trochę lepsi. Bo jesteśmy tym białym krajem. Bardziej cywilizowani i tak dalej. Takie było nasze postrzeganie. To prowadzi do pychy i do upadku, tak jak było w Cesarstwie Rzymskim, więc potrzebujemy jakby myśleć tak długoterminowo, ale też dużo eksperymentować po prostu. Gdybyś miał niemalże nieograniczoną moc obliczeniową, co chciałbyś na niej przetworzyć? Kilka rzeczy. Po pierwsze, nie tylko projektowanie białek, ale pełną symulację komórki. Okay. Z takiej biologii podstawowej, czyli jak te wszystkie mechanizmy, jak te wszystkie ścieżki sygnałowe działają, po to, żebyśmy mogli stworzyć cyfrowy obraz komórki, bo to nam da możliwość tworzenia komórek, które na przykład możemy przekształcać między ich stanami. Z komórki macierzystej w komórkę nerwową, z komórki nerwowej w komórkę macierzystą. Zwierzęta niektóre to potrafią, niektóre organizmy. Jest to cała sfera badań, która jest jakby powoduje, że my tą komórkę możemy przekształcać w coś innego. To daje nam też, prawdopodobnie da nam to ogromne możliwości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, skupiłbym się na materiałach, na tym, żeby tworzyć zamienniki, może nie tworzyć prostsze metody projektowania procesorów przez optoelektronikę, czyli w jaki sposób wykorzystać AI do tego, aby samo wyszukiwało metod wykorzystania tu fotolitografii czy innych metod tworzenia optoelektronicznych tranzystorów, które będą już są pierwsze próby w Chinach i w Stanach na pewno, które pokazują proces mnożenia macierzy, czyli najpopularniejszy proces w sieci głębokiego uczenia, wykonywany na prostych konstruktach, czy nie takich prostych, na innych konstruktach optoelektronicznych, które są łączone z FPGA. Okej, dobra. Czyli tak jakby dochodzi do tego, że to jest inny rodzaj. Rozumiem. To nie jest krzemowa konstrukcja, tylko analogowa, w której możemy prowadzić analogowa, gdzie biegnie światło, tak? Nie masz bitów i bajtów, tylko masz obliczenia wykonywane w inny sposób. Dzięki temu są dużo bardziej wydajne, nakładasz falę, przesuwasz fazę. Jest tam kilka metod, które można wykorzystać. I teraz w tych konstrukcjach my jesteśmy w stanie wykorzystać maszyny, które nawet mamy w Polsce, nanoscribe i tak dalej, do tego, żeby tworzyć procesory, tworzyć jednostki obliczeniowe, które się łączą z HBM3. Kurczę, gdybym miał wolne 50 milionów albo jakiś czas, gdyby Genotik się okazał dużym problemem i naprawdę musielibyśmy pójść gdzieś do pracy, to pierwsze, co bym robił dzisiaj, to tworzenie tego typu procesorów. Dlaczego? Dlatego, że potencjalnie chodzi o to, że jeżeli AI nam pokazuje
że świat będzie wyglądał inaczej i komputery będą wykonywały dużo więcej rzeczy za nas, to największą wartość będzie miała moc obliczeniowa, bo ona będzie esencją całych komputerów. I kombinujesz od dołu, żeby hardware stworzyć taki, tak, który no po masa prostu... ludzi kombinuje. Nawet teraz dosłownie chyba przedwczoraj... Zakładam, że w NVIDII nie robią nic innego, nie? NVIDIA ma inną sytuację, bo oni zrobili bardzo dobry system do obliczeń oparte o CUDA i z ich perspektywy to jest, nie mogą sobie pozwolić prawdopodobnie na wejście w inną architekturę, tylko skalują ten system. To jest... Tak? Myślisz, że nie będą... Myślę, że teraz jak jest kolejne dwie wersje, które będą do przodu, będą oparte po prostu tradycyjnie o Krzeum. To działa. Okej. A małe startupy muszą ryzykować, muszą robić coś inaczej, tak? No. Dobra, czuję. Na przykład w Chinach, zachęcam elektroników, w Chinach ostatnio i na Reddicie pojawiły się modyfikacje kart 4090, które nie mają 24 GB pamięci, tylko mają 48 albo 96. Czyli gdzie modyfikują szynę pamięci, tam te 384, już może nie chcę się wypowiadać, bo tutaj palnę jakąś bzdurą, ale dokładają kostki HBM3, które 4090 wykorzystuje, bo co ciekawe, to jest ten sam Adalek, to jest prawdopodobnie ten sam procesor, ta sama jednostka obliczeniowa, co w kartach za $30,000, tylko inna ilość pamięci i szybkość tej pamięci, tak? Okej, czyli dałoby się to, z tego co rozumiem, równolegle, tak? Chodzi o to, że dzięki temu jakby ludzie próbują modyfikować te płyty główne tak, aby dokładać więcej pamięci, czyli robią sobie własne karty graficzne, wyciągając to z obcych i na Reddicie ludzie piszą, że to działa. To nie jest tylko scam na eBayu do kupienia, tylko że to funkcjonuje i są na to dowody, więc to jest o tyle ciekawe, że to jest taka próba, gdzie osoba techniczna próbuje zhakować świat trochę bawiąc się tą technologią. Ale jakby kończąc odpowiedź na twoje pytanie, wracając do tego wątku, gdybym miał nieograniczoną moc obliczeniową, dzisiaj tworzyłbym przede wszystkim agentów, którzy zapętleni uczą się ze środowiska wykonując kolejne eksperymenty. I te eksperymenty mogą być albo w świecie naukowym, który jest bardzo kosztowny, żeby wykonać jeden eksperyment, albo w środowisku wirtualnym, ale to powoduje, że będziemy mieć takie byty, które otrzymując zadanie językowe, stwórz mi program, który coś robi, a jednocześnie przetwórz mi te dane w ten sposób. One podejmą 25 prób zrobienia tego programu i z tych prób się nauczą, która zadziałała, albo się nauczą pewnych wniosków, gdzie popełniły błędy i to sobie odłożą jako dana treningowa, żeby tą sieć poprawić. I ten główny naukowiec z DeepMindu, który dosłownie wczoraj czy przedwczoraj publikował ten paper, on się dużym echem odbił. Prosty taki mały paperik o przyszłości właśnie systemów agenckich, polega na tym, aby się uczyć na bazie doświadczeń, a nie na bazie danych treningowych, które są podane explicite, tylko żeby ten proces był takim metaprocesem, gdzie agent generuje kolejnych agentów przez eksperymentowanie. Wow, dobra, czuję. Czy to będzie tak właśnie, że to właśnie będzie część jakby zespołu i rzeczywiście... Oczywiście, to będą nasze golemy, 14, Kumam. Cytując świętej pamięci Lema. Okej. Oczywiście. Czy ty czasem używasz waszej mocy obliczeniowej do robienia sobie jakichś bocznych takich projektów, czy nie ma na to przestrzeni? Bocznych projektów nie mamy na to kompletnie przestrzeni, nie robimy niczego. Okay. Bawiliśmy się na przykład tym, że robiliśmy, uwaga, teraz dokowanie białek poprzez wykorzystanie open source'owej Sory, typu modelu, który generuje film wideo i próbowaliśmy ten model, to jest tam specjalna architektura transformerów robiona w Colossal AI, oni wydali open source, my ten algorytm implementowaliśmy, gdzie próbowaliśmy nauczyć model, jeżeli on się jest w stanie nauczyć przewidywania świata i kolejnych klatek filmu, to nauczmy go dokować białka. On był potężny, tam poszła duża moc obliczeniowa, nic z tego sensownego nie było. Zabiliśmy ten eksperyment. Jeden z dziesiątek eksperymentów, które nie wyszły. Okay. Ale no,
no tyle. To bardziej w tym kierunku. Nie robimy żadnych side projektów, bo Jasne. No, robimy masę researchu przez AI. Bardzo dużo rzeczy jest robionych i researchowanych w tym momencie przez Gemini 2,5. Dobijamy do limitów Gemini prawie co drugi dzień. Okej. Tak. Albo z OpenAI, z tego Deep Researchu, do tego Deep Research za $200, tego co się tam dużo płaci, to setki zapytań. I to takich zapytań, gdzie on siedzi 20 minut i próbuje odpowiedzieć. I to bardzo przyspiesza naszą codzienną pracę, bo na przykład znajduje protokoły, które ktoś zastosował do tego procesu. Przykładowo, z życia wzięta bzdura. Ale znajduje je za pomocą reverse engineering? Nie, znajduje w paperach innych. Tak, na przykład masz peroksydazę chrzanową. Taki dodatek do przeciwciał, który się stosuje po to, żeby... I jeszcze wnioskuje na ten temat, tak? Tak, ale na przykład masz jakiś tam mały, ludki enzym, bardzo znany naukowo i potrzebujesz go szybko wyprodukować. Tak, żeby nie kupować gotowych kitów. No to kupujesz chrzan na Allegro czy na innym portalu, który przychodzi, robisz deep researchu, hej, podaj mi procedurę na wyekstrahowanie z tego chrzanu tego konkretnego enzymu, który potrzebujesz do przeciwciał. I chodzi o to, że wygenerowanie tego enzymu kosztowało nas 1000 zł, a kit z tym enzymem kosztuje 2000 gotowy. I chodzi o to, że te protokoły, jak to czyścić, jakby wiesz, są opisane gdzieś w paperach i wykorzystujesz deep research do tego, żeby ci to znalazł. Okej, dobra. I to działa, tak? I to działa. I mało tego, osoba merytoryczna, która jest w stanie to ocenić u nas, Sandra, Mateusz, Piotr i tak dalej, patrzą i mówią, no pytam się ostatnio, jak tam, Sandra, jak to oceniasz, tak jeden z takich trudniejszych researchów, bo to taki domenowy z jakiegoś tematu, który był nam bliski, a ona mówi, no 4,5. Pytam się, dlaczego 4,5? Bo niczym nie zaskoczył, ze wszystkim poprawi. A to taki temat, wiesz, że musisz zbadać 20-30 paperów, odszukać te papery, gdzie osoba, jakby chodzi o to, że osoba domenowa, która potrafi to ocenić i ma głęboką wiedzę, to zaczyna też rozumieć i szanować, że te researche są na takim poziomie szczegółów zadane, że później chodzi już tylko o dostęp do informacji. Czy on w ogóle ma dostęp do tych paperów, tak? No. Czy damy mu radę załadować z C-Huba? Czy mamy tego z C-Huba, czy mamy te treści tych paperów w większej ilości, a nie tylko abstrakty. Kumam. Oglądałeś serial Devs? Nie oglądam telewizji, nie mam. Tak się domyślałem, nie? Ale mówiłeś, że grałeś w jedną grę, więc tak, jak mówię, może oglądałeś serial. Nie, bo ten serial by ci się spodobał. Tam ja w ogóle zatrzymałem się na jakiś Breaking Bad tam 10 lat temu. Dobra. Nie, no bo w Devsach właśnie mają takie super komputery i przewidują przyszłość i tam mają problem, czy wiesz, tam jest pytanie, czy świat jest deterministyczny, czy nie. I tam są takie rozkminy właśnie robione w głębokim laboratorium. Właśnie tak sobie ciebie wyobrażam w tej pracy, tak trochę jak w tym serialu. Czy jest takie pytanie, w którym chciałbyś poznać odpowiedź, jeżeli chodzi o AI, a wiesz, że nikt jej nie ma, ale gdybyś miał pewność, że ktoś ma prawidłową odpowiedź, to właśnie chciałbyś je zadać? Oczywiście, bardzo wiele. Pierwsza rzecz to jest to, że ja nie wiem do dzisiaj, może to jest opisane, jak tak naprawdę te modele przechowują tą wiedzę. Teraz widziałem, że Anthropic wydał jakąś pracę na ten temat dekodowania tej wiedzy wewnętrznej, ale nie mam jeszcze intuicji, brakowało na to po prostu czasu, albo też nie znalazłem wystarczająco prostych wytłumaczeń dla mnie, żebym to fajnie zrozumiał, w jaki sposób wewnętrznie w wagach jest przechowana ta informacja, czy mój mózg w ogóle jest to w stanie pojąć, bo tych wag tam, nie wiem, mamy 32 miliardy, żeby to jakoś sensownie działało, czy nawet na DeepSeeku tam 500 miliardów. I to jest taka rzecz, że chciałbym zrozumieć, gdzie są tworzone koncepty, gdzie są tworzone połączenia między konceptami, żeby sieć była w stanie mi żeby jakieś rozwiązanie było w stanie mi w mniej wymiarowy sposób pokazać to, co tam się wewnątrz dzieje. Mniej wymiarowy, bo my ludzie mamy umysł przystosowany do 4 wymiarów, czyli 3D plus czas. A
piąty wymiar już jest dla nas taki kompletnie obcy. Tak, no. I to jest coś, co chciałbym na pewno zrozumieć. I jeżeli, to jest chyba pytanie, które sobie bardzo dużo osób teraz zadaje, to czy jeżeli poznamy, jak to tam się wewnątrz dzieje, to czy te metody reasoningowe, które my teraz wykorzystujemy, przez to, że model tam sobie sam dyskutuje, sam wypluwa więcej tokenów, sam się poprawia, wstawia sobie jakieś weighty, takie bzdury, że on sobie takie tam myśli wypisuje, to bardzo pomaga w ten tak zwany inference time sampling, czyli to, że model może sobie dłużej tam wypluwać jakieś tokeny, bo on co token, czy co ten fragment tekstu bierze pod uwagę wszystko inne, co już wypluł, więc to mu po prostu zawęża reprezentację możliwych odpowiedzi, bo jakby tam na każdej warstwie jest rozkład samplowania, który jest wybierany, to jest taka jakby struktura reprezentacji, jak to chcemy samplować. Long story, ale generalnie chodzi o to, że dzięki temu moglibyśmy trochę lepiej odpowiedzieć na pytanie, jak ten proces rozumowania tego modelu i wyszukiwania tych informacji działa. Czy to jest tak, że to jest twoim zdaniem podobne do naszego ludzkiego mózgu, czy właśnie to jest zupełnie inna struktura? Myślę, że to może być kompletnie inna struktura. W mózgu mamy te mikrokolumienki, kolumny, 7 warstw plus minus, tam różne typy i uczenie hebowskie, czy uczenie przez wzmacnianie, wire together, fire together, czyli to, że neurony, które odpalają się razem, łączą się razem i tak dalej. Są takie metody sparse, prób dekodowania, chyba najbardziej posuniętą do przodu jest metoda faceta, który stworzył Palmy. Nie wiem, kojarzysz takie małe komputerki Palm? On się nazywa Hawkins, i organizacja się nazywa Numenta. My kiedyś spędziliśmy chyba spędziłem 500 godzin na pewno, albo więcej. Ty masz dobre te takie kwanty czasowe na jakiś problem. Dużo czasu na to, żeby zrozumieć ich podejście sparse do Oni zrobili taki opatentowany cyfrową wersję neuronu. Więc odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że deep learning działa kompletnie inaczej. Są w ogóle podejścia, no bo deep learning to jest tylko jedna z metod, tak? Wcześniej mieliśmy podejścia symboliczne, na przykład Open Cognition Project, czyli FI, czy takie podejścia, gdzie była próba definiowania konceptów, relacji w taki łatwiejszy i dla człowieka bardziej zrozumiały sposób. Jest taka metodologia, która jest mi bardzo bliska, nazywa się Non-Axiomic Logic, czyli taka logika nieaksjomatyczna, gdzie była próba zrobienia wielolevelowych systemów wnioskowania, czyli takie, które raz naucząc się koncept, że to jest szklanka i że ona jest ze szkła, to od razu rozumiesz pewne atrybuty i parametry tej szklanki, co się może dziać ze szklaną szklanką, poza przezroczystością, może być krucha i tak dalej, to wynikające ze wcześniejszych doświadczeń wiedzy, czyli żeby tak hierarchicznie tą wiedzę budować, tak jak my ludzie. No właśnie. No. Więc modele deep learningowe nie do końca wiemy, czy tak działają, bo one popełniają bardzo nietypowe błędy. Tu nawet nie mówię o samej halucynacji, co o tym, że pewne rzeczy nam w tych modelach idą dużo trudniej niż się spodziewaliśmy. Więc ten jakby... Ale jesteś w stanie dać jakiś przykład? Czy dobrym przykładem jest to, że AI cały czas wypluwa, nie wiem, kilkupalczaste, wiesz... Już nie wypluwa, już się poprawiało. Ale tak było, nie? Tak, czy to jest właśnie pełna ten szklanka powód? wina, tak, że nie był w stanie zrobić, był uczony tylko na szklance wina. OpenAI już to też poprawiło. Chodzi przede wszystkim o to, że czasami my nie jesteśmy, przez ilość danych, które tam wrzucamy, nie jesteśmy w stanie zdekodować, z czego on się tego nauczył. I nie do końca wiemy, czy to jest coś, co by już było w danych treningowych, w tym open source'owym modelu, bo on był uczony na tym datasecie. Czy to jest wniosek? Czy to jest wniosek Okay. i tak dalej. I tam jest, podsumowując tą klasę problemu, to jest to, że nam trudno czasami zdefiniować, czy ten model na pewno to widział w danych treningowych, czy nie. I te najlepsze papery, na które patrzymy bardzo często, one... Czyli chcesz znaleźć odpowiedź, czy on myśli? Dokładnie tak. Ale i teraz te niektóre bardzo fajne papery w ogóle pracują na innych domenach, że one nie uczą modelu LLM-owego pracy na tekście, bo to jest niereprezentatywne,
tylko one próbują podać mu inny zestaw informacji po to, żeby zrobić dane z dystrybucji, spoza dystrybucji. Czyli jednym z podstawowych procesów wnioskowania, jeśli oceniamy wnioskowanie samo sobie explicite, to jest to, czy co może być dobrą miarą pomiaru jakości modelu. To jest tak, jak masz, nie wiem, dziecko, Spoko. no to nie możesz, nie wiem, 7-latka zapytać o to, jakby musisz go we właściwy sposób oceniać. I teraz ta metoda oceny wymaga tego, żeby wybrać mu problemy, które są zbliżone do tej domeny, które powinien wywnioskować, ale są spoza domeny. To tak. Rozumiem. I teraz sam dobór tych eksperymentów. Ale nie może być za daleko. Ale nie może być za daleko, tak dobra. W dużym uproszczeniu, bo jakby w mojej głowie to jest bardziej rozbite na wiele subklas, ale bardziej chodzi mi o to, że my nie jesteśmy w stanie czasami dobrze ocenić tego modelu, czy on na pewno we właściwy sposób się tego nauczył. I teraz te metody oceny jakby są też bardzo skomplikowane. Najtrudniejszą rzeczą w deep learningu to jest budowa reward modelu, czyli reward function, czyli metody, która ocenia to, czy model dobrze wypluł wynik i na tej podstawie, na przykład w reinforcement learningu, który jest taką na dzień dzisiejszy coraz popularniejszą metodą aktualizacji modeli zamiast SFT, czyli takiego fine-tuningu dużych modeli językowych, to w tych algorytmach reinforcement learningowych ta funkcja oceny tej jakości tego modelu jest najcenniejszą rzeczą. Tak, ale mówiłeś ostatnio, że twoim zdaniem ten reinforcement learning jest ślepym zaułkiem. Znaczy jest ślepym zaułkiem w bardzo długim, że oglądałeś moje wcześniejsze nagranie, tak? Tak. To jest 2,5 roku temu. I teraz wniósł, Wiesz, to świat się zmienia. Też miałem wrażenie, że to jest ślepy zaułek, że musimy pójść bardziej w kierunku takich metod lepiej interpretowalnych, zgromadzonych w jakichś embeddingach, w bazach wektorowych i tak dalej. No dobra, ale właśnie podtrzymujesz to, że to może być ślepy zaułek, czy zmieniłeś? Znaczy, inaczej, widzimy, że RL działa. Tak? gRPO działa lepiej od PPO, Reinforce++ i tak dalej. Tych algorytmów jest bardzo dużo, więc te same metody reinforcement learningowe, one w grach typu Atari i tak dalej się sprawdzały bardzo słabo, wymagały bardzo dużej ilości kroków, ale w modelach językowych, przepraszam, miałem mówić dużo wolniej, takie było moje założenie dzisiaj. Nie musisz. Ja się zastanawiam, jak ktoś to puści, wiesz, razy 2, nie? Nie, będzie, że pewnie większość osób będzie już tylko robiło przepraszam, to pobranie napisów, wrzucanie do LLM-a z treśćmi, co ten człowiek powiedział. Tak? Ale tego się nie uda zrobić z tego odcinka. Uda się. Ja to za masowo robię z wykładów. Okej. Wracając do tematu, ten reinforcement learning, on sam w sobie czasami nie do końca rozumiemy, jak on działa wewnątrz. On ma mniejszą aktualizację wag przy jednym kroku. Okay? Czyli to chodzi o to, że my mamy w uczeniu mamy coś takiego jak learning rate, czyli na jakim poziomie my chcemy aktualizować te wagi. I są w ogóle różne metody aktualizacji. Czuję. Okej, dobra, bo to też w sumie da się zaprogramować. Dobra, tak, i jakby ten proces szybkości czyli on za szybko, na przykład jeżeli za szybko się będzie uczył, to się będzie uczył źle, tak? Jak za szybko się będzie uczył, to może na przykład nadpisać część rzeczy i mamy tak zwany catastrophal forgetting, czyli że kompletnie zapomina pewnych rzeczy, więc te dobory tych parametrów to jest trochę taka alchemia na dzień dzisiejszy, albo są to rozwiązania, które same próbkują na różnych parametrach, trenując częściowo ten model. W ogóle jest też potężna cała sfera tego, że ADAM-W, czyli takie metody optymalizacji, które są szeroko stosowane, są nie do końca efektywne, więc się wymyśla inne, jak te wagi tego modelu lepiej i bardziej wydajnie aktualizować, żeby jedna informacja treningowa, to jest najcenniejsze u dzieci, tak? Dziecko jest zero shot learning, czyli 1-latek, 2-latek rocznie, wiem o co chodzi, te dzieciaki, one zapamiętują koncept tylko raz pokazany. François Chollet, który stworzył genialny benchmark, do dzisiaj nierozwiązany, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, benchmark się nazywa Abstract Reasoning Corpus, który wyszedł z Kegla, teraz już jest osobnym projektem, w którym François, twórca Kerasa, jakby go rozwija. Tam chodzi przede wszystkim o to, żeby model się nauczył na 2 przykładach.
żeby nauczył się reguły transformacji, to jest tak jak testy do Mensy, tak? Nie wiem, czy miałeś przyjemność kiedyś robić testy. Widziałem urywki, jakie są tam pytania. No? To jest cała grupa testów, która ma swoją ładną nazwę Abstract Reasoning Corpus właśnie pokazuje to, czy my jako człowiek potrafimy nauczyć się i odkryć metody transformacji na bazie par. Czyli jedna metoda transformacji na bazie jednej pary, druga, trzecia i z czwartej aż muszę złożyć 3 metody, jakby pełną metodę transformacji na bazie tych 3 przykładów. A ta metoda jest wielokrokowa. I dotychczas na Kaggle na przykład bardzo dobre wyniki mieli ludzie, którzy robili speed coding, czyli zakodowanie wszystkich ifów, else'ów i tak dalej. No i jakby to powoduje, że my ludzie prawdopodobnie uczymy się przez nasze otoczki mielinowe, przez mechanizmy, które mamy w głowie inaczej. Uczymy się na początku swojego życia radykalnie szybciej. Przynajmniej takie jest moje odczucie, mój feeling, bo nie mam na to żadnych dowodów. I duża część osób teraz dąży do tego, aby starać się wyszukiwać metody jakby lepszego uczenia się. Tak? W Polsce mamy super prace związane z pana Jaszczura, nie pamiętam nazwiska, pozdrowienia. Z jednego z researcherów dotyczące state space modeli, czy takich modeli jak Mamba, Samba i tak dalej, to są modele, które w ogóle nie mają transformerów, tylko mają inną metodę uczenia się pewnych reprezentacji, które są przez to przetwarzane. Przepraszam, tak bardzo szczegółowo już weszliśmy. Nie, to jest super, no, bo to w ogóle daje do myślenia bardzo mocno. Więc bo nie wiedziałem o tym, że jest aż tak duża liczba różnych rodzajów właśnie tych, wiesz, metod tworzenia tych Znaczy tych jest AI-ów, bardzo dużo. nie? Tak, jakby cała sztuka właśnie polega na... To jest, kurczę, jakaś ewolucja w ogóle, wiesz, nie tylko Podam ci jeden to jest też horyzontalne. Nie, wiesz, znaczy, dużo osób próbuje, ale jest bardzo fajna rzecz, że jest takie repozytorium na GitHubie, w którym ludzie próbują z Andrzeja Karpatiego zmodyfikować jego repozytorium, w którym on wcześniej trenował GTP2, kojarzysz, to jest starszy model GTP3, na takim modelu chyba tam jest 124 miliony parametrów, czyli dużo mniejsze GTP2, mniej atencji, ale jak szybko twój algorytm dojdzie do konkretnego Perplexity. Perplexity jest to nie tylko nazwa firmy amerykańskiej, ale ta nazwa firmy wywodzi się z pewnego parametru tego, jak dobrze sieć przewiduje kolejny token. Okay. Tak? Czyli jest to taka umiejętność przewidywania kolejnych konkretnych, jakby trafność przewidywania konkretnych tokenów. Tutaj muszę sprostować. I w tym repozytorium często młodzi ludzie eksperymentują z różnymi metodami optymalizacji, żeby jak najszybciej dojść do tego Perplexity. I okazuje się, że z 40 minut na tam kartach, odpowiednikach Hastoy, jeśli ja dobrze pamiętam, dało się już zejść do 5-4 minut. I chodzi o to, że ten sam jakby teoretycznie, jeżeli ta miara Perplexity jest dobra, a OpenAI ją jakby prawdopodobnie wytworzył na samym początku transformacji, jakby jest to powszechnie stosowana miara jakości modeli opartych o LLM-y. Jeżeli ta metoda jest dobra, to my jesteśmy w stanie robić różne metody optymalizacji i trenowania sieci, żeby hipotetycznie doprowadzić do tego samego poziomu. Oczywiście, wiesz, na koniec dnia nikt nie wie, co tam Marcin Zaręba w OpenAI ili Ludki trochę Polaków robią, w jaki sposób oni robią optymalizację niskopoziomowe, no bo ich największą właśnie wiedzą jest te takie detale z fine-tuningu tych modeli, ale ma to, jakby to powiedzieć, ogromne, jest dużo możliwości, tak, no to jak Mistral wcześniej, wiesz, dlaczego Mistral pozyskał takie finansowanie, osoby, które tam założyły i odeszły z Mety, jakby no w pewien specyficzny sposób pracowały z atencją, tak, i dzięki temu udało się dać większe okno kontekstu i tak dalej. To, co jest największą zaletą DeepSeeka, przynajmniej hipotetycznie było, już to zostało częściowo obalone, jest GRPO, czyli metoda kompresji, czyli sieć w sieci, więc która kompresuje heady atencji. Facebook zrobił inaczej rozłożone heady atencji. No, jakby trochę inaczej taki główny komponent, który liczy każdy z każdym. Tak?
Atencja ma na celu takie zobrazowanie. Czyli jak dobrze rozumiem, to każdy pracuje nad swoim właśnie modelem na Wydaje mi się, że nie. takich rzeczach. Wydaje mi się, że to jest najbardziej, to jest innowacja, którą na dzień dzisiejszy, koniec kwietnia, wiele osób myśli, że jest znaczy inaczej, wielu z nas wydawało się, że to jest największa innowacja. W mojej opinii nie do końca. Znaczy, nie mamy wszystkich kart na stół, wiesz, nie znamy wszystkich szczegółów, co ludzie robią. Ja też nie jestem jakimś tam omnibusem w tym temacie, jestem po prostu fanatykiem. Skumałem. Jestem po prostu fanatykiem. Tak, fanem całości, ale już jest coraz więcej prac, które próbują obalić na przykład te GRPO, czyli zrobić rozwiązania, które uczą się troszkę szybciej, tak? Nawet doktor GRPO ostatnio, które Cal Divergence inaczej interpretuje. To po prostu takie detale, które powodują, że ta sieć się jakby lepiej sobie pobiera tą reprezentację, z której się uczy. No rozumiem, czyli ty widzisz dużo większą dźwignię w przyszłości skalowania po prostu mocy obliczeniowej. Znaczy to tyle, w tak? OpenAI to udowodnił, że to działa, więc my musimy mieć takie sieci. Musimy mieć sieci, które mają szybkie dostępy do pamięci, musimy mieć własne serwery i pętle treningowe, które są zapętlone na podstawie eksperymentowania ze światem i z tego odkładają dobre wnioski. Czyli tak zwany experience learning, a nie fine-tuning na danych. Okej. Wy nie, z tego co ja rozumiem, to wy korzystacie z gotowych rozwiązań, jeżeli chodzi o Genotica czy o LLM-y? O Genotica, tak. O właśnie LLM-y, z których korzystacie w Genotiku, żeby robić... W Genotiku czy LLM-y są taką rzeczą, którą jakby zaczynaliśmy całą zabawę jednocześnie dawno, z 5-6 lat temu. Jeżeli chodzi o Genotica, wykorzystujemy na dzień dzisiejszy chyba wszystkie możliwe open source'owe rozwiązania, które są dostępne i część z nich modyfikowaliśmy. Okay. Tam jest kilka takich wytrychów, które nam się udało znaleźć i zastosować. Super. Nie próbujemy wymyśleć jakby... Koła na mamy na tyle pokory do świata, może to powinno wybrzmieć na początku tego nagrania, bo powiedziałeś piękne słowa na początku, ale to mam odczucie, że one nie są do końca prawdą. Mamy na tyle pokory do świata, że naprawdę czasami bardzo ogarnięte zespoły, dużo większe od naszych, spędzają miesiące tylko nad jednym problemem. I nasza innowacja polega bardzo często na tym łączeniu kropek. Czyli na tym, w jaki sposób zastosować filtr z pracy X do filtrowania wyników z pracy Y, zespołów, które się chyba nie znają, po to, żeby przy pomocy rozwiązania Z zrobić fine-tuning. Czyli nie od nowa wymyślać technologię, tylko wykorzystać tą, którą ktoś już wymyślił i na niej się skupia i ona będzie lepsza niż, tak, to też jest to, że wy ją zrobicie. Tak? Dokładnie, bo nadal jesteśmy ultra małym zespołem. No, ludzi, którzy samym DeepSeeku są już na tyle duże dziesiątki ludzi, bardzo mocno zmotywowanych, bardzo inteligentnych, którzy... Nie chcesz z tym walczyć, bo to nie chodzi o to, miałoby sensu tak naprawdę. Musisz mierzyć swoje siły na zamiary. Przy tak niewielkim zespole nie jesteś w stanie tego efektywnie zrobić. Jak ty jesteś, Grzegorz, biegły, jeżeli chodzi o technologię? Umiesz programować w ilu językach i jak w ogóle, jakbyś siebie określił, jeżeli chodzi o stack twój w głowie technologiczny? Z perspektywy programowania w Pythonie, w Django, w samym Pythonie jestem w stanie trochę rzeczy zrobić. Nie jestem osobą, która specjalizuje się w algorytmach czy w jakimkolwiek programowaniu na wysokiej klasy. Z architektury rozwiązań jestem naprawdę całkiem dobry. Rozumiem wszystko, co się dzieje w kodzie, ale nie piszę. I nie piszę od wielu, wielu lat. To powoduje, że od 9 lat, więc nie jesteś dobrym programistą, jak nie piszesz kodu. Znam mam ogromne spektrum technologii, które znam, baz danych, systemów kaszowania kolejkowych, eventów i tak dalej, ale jak nie piszesz i nie programujesz, to nie jesteś dobrym programistą. Oczywiście teraz w erze kursora to się troszkę zmienia,
Ostatnio sobie odpaliłem też Cursora, zrobiłem całkiem spory projekt w weekend, pokazałem chłopakom programistom, mówię, patrzcie, sam to napisałem. No właśnie, nie? Tak, wszystko działa. Przecież Cursor może mi sam robić rzeczy, ale to wynika z tego, że mając wiedzę architektoniczną, jestem w stanie tak podzielić te problemy, żeby bardzo szybko znaczy nawet nie architektoniczne, no bo żeby ci wypluł też z poziomu kod, Pythona tak cały ten kod rozumiem i znam, tylko że dużo szybciej dzięki że temu... nie musisz go pisać. Nie musisz go samemu pisać i nie pamiętać składni i pamiętać gotowych komponentów. Ale to jest tak, że to jest... porównałbyś to do tego, że nie wiem, artysta, malarz używa sobie cyfrowego iPada do rysowania, czy bo tam może zrobić prostą linię, a przez to, że nie rysuje na co dzień, to właśnie ma trochę zdrewniałą rękę? Nie? Powiem ci tak, na przykład w liceum bawiłem się algorytmami niskopoziomowymi do wyszukiwania liczb pierwszych. Tak, i tak dalej. I wcześniej to było taką moją zajawką, w jaki sposób robić takie algorytmy. Hobby, tak? Takie hobby, tak. No. Zamiast uczyć się do matury, to człowiek miał coś w głowie. I dzisiaj już bym tego wszystkiego nie powtórzył. Okej? Bo nie masz w tym, to jest tak jak język, którego nie używasz, ci zanika. I taka sama sytuacja jest tutaj. Więc jestem w stanie sobie przypomnieć, inaczej jestem w stanie zrobić dowolny serwis tam w Pythonie, dowolny SAS, że się tak wyrażę. I moja wiedza tutaj myślę, że jest ogromna z perspektywy takiej kodowej, ale na pewno chłopaki, którzy siedzą 7 godzin, 8 godzin dziennie nad kodem, są bardziej sprawni. Tak, i też wiesz, w programowaniu jest bardzo duży rozrzut. Mam znajomych, którzy organizują rzeczy niskopoziomowo. Jeden z osób, którą znam, rozwija Ziga z Polski, Kuba. No i on robi linkery niskopoziomowe na poziomie bezpośredniej kompilacji kodu na konkretne rodzaje procesorów. To są rzeczy, o których są tak niszowe, że ja nie mam o tym wiedzy. Tak? Nawet większość programistów dzisiaj nie ma pojęcia, jak się robi takie rzeczy. Albo nawet, nie wiem, są rozwiązania w Redisie napisane w Lua, także to jest bardzo wydajne, ale to jest taka, jakby to powiedzieć, to jest pewna specjalizacja. My w userze robiliśmy rzeczy w Pythonie, bo było po prostu prościej. I Python potrafi być na tyle też kuloodporny, jeśli się dobrze napisze, i na tyle szybki w Django, że po prostu bardzo mocno lewarowaliśmy zalety, które wynikają z dużego frameworku. Czyli gdybyś miał na przykład polecać komuś pierwszy język do nauki, to oczywiście właśnie Python. No oczywiście Python, ale jakby, bo tutaj też chodzi o to, żeby szybko zobaczyć efekt. Python dzisiaj stał się pewnym interfejsem dla programistów do obsługi bardziej skomplikowanych rzeczy. Czyli my na przykład tworzymy sieci neuronowe w Pythonie, ale one nie są w Pythonie napisane, tylko PyTorch to tłumaczy bezpośrednio na strukturę grafów. TensorFlow tłumaczy to na przesył tenzorów w inny sposób, robimy taki graf różnych mnożeń macierzy. Czyli jest najbardziej uniwersalnym językiem. Oczywiście, to jest już teraz must have dla każdego. Pozostają ci języki takie niskopoziomowe. Oczywiście Go, który jest super wydajny, ale też ma troszkę wyższą barierę wejścia. Więc na dzień dzisiejszy da się Pythona nauczyć po prostu korzystając z kursora i kodując WIDE, jednocześnie prosząc go, żeby ci wytłumaczył, co się wydarzyło i tak dalej. I to jest piękne, że można to zrobić samemu. Tak? Dokładnie tak, że to też upraszcza rzeczy. Ostatnio chyba gdzieś... Tylko musisz mieć otwartą głowę i zadawać odpowiednie pytania, tak? Żeby... Tak, albo po prostu prosić LLM-a o to, żeby ci coś wytłumaczył, z czego to wynika. Wtedy ta ilość informacji, do których masz dostęp, jest dosyć duża, ale nadal to wymaga dosyć dużo godzin, żeby się tego przyzwoicie nauczyć. Dobra, jakbyś oceniał w godzinach? Żeby się nauczyć czego Pythona? Zależy wszystko od tego, na jakim poziomie. Jeżeli chciałbyś być juniorem, który sobie znajduje pracę od zera, no to ile jesteś w stanie miesięcznie siedzieć? Może z 300 godzin, no to jesteś w stanie go tak w 3 miesiące, może tak w 1000 godzin się nauczyć tego Pythona naprawdę na przyzwoitym poziomie. Dobra. No, chciałem rząd wielkości. Ale to zależy chodzi o to, żeby zrobić wiele eksperymentów. No rozumiem. Na przykład, jeżeli ktoś jest po prostu sprawniejszy w tym, żeby zrobić... No to jest taka ilość w miarę, że już sensowna, żeby na przykład zrobić podczas tylko 1000 godzin około 10 większych projektów.
Okay. Gdzie masz jeszcze dochodzić ci Docker, gdzie dochodzą ci jakieś Redisy, Postgresy, Rabbity i tak dalej, żeby DRF-y, Django REST Frameworki, żeby połączyć to wszystko z poziomu API, mikroserwisy, dokumentacja tego, wymiana informacji, więc jakieś testy, CI/CD, GitLaby, więc żeby te wszystkie elementy tak sobie przejść, to te 1000 godzin to jest taka bazowa rzecz. Okej. No właśnie tak mówisz podobnie trochę jak mówił Przemek Jóźwiakowski i też on polecał właśnie szeroko iść i on w ogóle jak kształci swoich programistów, to mówi, że woli zahaczyć wiele języków po to, żeby właśnie oni się uczyli tego, jak Ja tam... osobiście nie. Frontend oddzielony od backendu, nikt z frontendu nie tyka backendu, backend nie tyka frontendu, nawet nie ma dostępu. Ja jestem zwolennikiem segregacji, ale to każdy myśli inaczej. Ale zakładam, że jemu chodziło o backend właśnie i różne języki właśnie raczej tam. Nie wiem, czy oni front w ogóle ruszają, akurat oni. Ale dobra. Jaki najtrudniejszy twoim zdaniem problem udało wam się rozwiązać, jeżeli chodzi do tej pory o wasz biznes? Technologiczny czy organizacyjny? Nie wiem. Dużo ich było. Nie wiem, które twoim zdaniem są trudniejsze. W ogóle jestem ciekawy, jak ty definiujesz, trudny problem, nie? Dla ciebie trudny problem to może być arcytrudny problem dla innych, i odwrotnie, nie? Poza tym nawet nie wiem, czy to jest kluczowe. Znaczy, było trochę takich elementów, że pewnym wyzwaniem była budowa tego naszego... Myślę, że tego klastru obliczeniowego to nie było tak dużym problemem spięcie tego. Myślę, że dla mnie najtrudniejszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to jest to, na czym się najmniej znałem, czyli laboratorium. Pełne. Na przykład uczyliśmy się przez kilka miesięcy klonować. Tutaj też ogromne podziękowania dla Eli z Narodowego Instytutu Onkologii, no bo gdyby nie pomoc jej czy jej zespołu a propos takich detali klonowania, ostatnio nawet w tym roku mieliśmy chyba w lutym 3 tygodnie przystoju, bo mieliśmy pewien problem na produkcji, którego nie potrafiliśmy przez 3 tygodnie codziennie rozwiązać. Rozumiem. Więc jak odpowiadasz na pytanie... Ale nawet nie wiedzieliście, co tam... Chodzi o to, że masz tyle parametrów, że też weryfikacja niektórych hipotez, mieliśmy pewien problem z jednym składnikiem, tak? Z bakteriami, czego się nie spodziewaliśmy. I nie szukaliśmy wszędzie, ale nie tam. Okej. Tak. I potrzebowałeś konsultacji z tego, jak znaleźć problem nie tylko ja, bo ja się tym nie zajmuję, tego klonowania nie prowadzę, nawet nie umiem tego powtórzyć wszystkiego, te procedury mamy wypisane, ale odpowiadając na twoje pytanie, najtrudniejszą rzeczą było w mojej opinii spięcie całego laboratorium, żeby wszystkie te procesy działały. I po pierwsze posiadanie tego laboratorium, jego wyposażenie, a druga rzecz to, żeby jakby sekcja po sekcji zamykać. Bo to się tylko tak wydaje, że studenci są uczeni w jaki sposób hodować E. coli, produkować białka, ale tam detale grają ogromną różnicę, a jak projektujesz białka, które nie występują w naturze, które AI ci produkuje, to dochodzą jeszcze dodatkowe parametry tego, czy w ogóle może wystąpić ekspresja tego białka, w jakich warunkach i tak dalej. Tam dochodzą braki rozpuszczalności tego. Tam jest cały szeregi pewnych problemów, które się dopiero pojawiają, więc spięcie tego labu było najtrudniejszą rzeczą. Z AI-em było mi o tyle prościej, że po prostu musisz testować rozwiązania. Nasze założenie było takie, że pierwsze nie będzie działać, drugie nie będzie działać, trzecie nie będzie działać, będziemy eksperymentować dalej. Ty jesteś taki trochę nieśmiertelny, nie? Nie. Dobra, będę, ale nie, chodzi mi o takie podejście, że będziemy iterować, aż zacznie działać i koniec. Nie, to jest po prostu ból, że musisz to jakoś zrobić. Spoko. Jaki dzisiaj problem jest takim problemem, który czujesz, że jakbyście przeskoczyli, to skoczylibyście, jakoś mocno, jeżeli chodzi o wasz biznes do przodu? Myślę, że technologicznie w AI na razie takich problemów nie mamy. W laboratorium
Do tego potrzebujemy usprawnić pewne rzeczy, dodać kolejne maszyny, żebyśmy wszystko mogli robić u nas. Myślę, że największym wyzwaniem na dzień dzisiejszy jest skuteczna komercjalizacja na świecie, dlatego jedziemy do Stanów w sobotę też na 3 różne konferencje, czyli umiejętność wygenerowania z tego flow przychodu. Takiego, aby mocno skończyć. Okay, no. To jest po prostu nowa kompetencja, której trzeba się nauczyć i przetestować różne działania. I po prostu w tym biznesie to zaimplementować i znaleźć z tego machinę. Tak, i też stworzyć taką strategię, bo dopiero teraz rekrutujemy headów sprzedaży, bo bardzo trudno w tej naszej niszy biotechowej jest niewiele osób, więc... No tak się domyślam, że to jest trudne. Wyciągamy teraz, mamy nadzieję, że jedną z bardzo doświadczonych osób z innej dużej firmy, dużo większej od nas, publicznie znanej. I to jest też taka, wiesz o co chodzi, żeby na koniec dnia my musimy zrobić z tego proces, który działa. A ten proces wymaga tutaj jeszcze wielu eksperymentów. Ale on powoduje, że jak masz kasę, to wiesz o co chodzi. I niestety cash is the king, czyli dzięki temu możesz kupić kolejne kompetencje. No tak. Zwłaszcza jak słyszę, że wiesz, że sprzedawców wyciągacie z firm farmaceutycznych, zakładam, że zarabiają tam niezłe pieniądze. Niekoniecznie, bo oni też mają niewiele. Cała ta branża biotechowa nie jest tak wysoko opłacona jak IT. O, to ciekawe. Cała branża biotechowa jest naprawdę niewiele. Z perspektywy IT to jest kompletnie inna sytuacja. Okej, to dobrze. W sensie dobrze, nie będziecie mieli będziecie mieli mniejszy moment, gdzie się zadławicie z tego powodu. Tak? Wiesz co, ja o tym tak nie myślę. Ja wolałbym, żeby było tych osób w Polsce więcej, żeby one, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze zarabiały. Niestety mamy sytuację, w którym Review w Krakowie zwolniło 80 osób przez zerwanie współpracy z BioNTechem. Między innymi, tak nie chcę tutaj, proszę sobie wygoogleć. Więc jest po prostu dużo, brakuje nam takich firm, które, tak jak Polpharma Biologics, mają prężnie działające laboratoria i tutaj brawa dla pana Staraka za inwestycje, za podtrzymanie tak gigantycznych inwestycji Polpharmy. Chodzi o to, że potrzebujemy więcej takich rzeczy, ludzie będą na tym więcej zarabiać, nasi sąsiedzi będą bogatsi, będzie wszystkim lepiej. No, też tak czuję. W ogóle masz takie fajne, idealistyczne podejście, moim zdaniem, do świata i masz takie pozytywne myślenie o przyszłości. Ono nie jest takie pozytywne, to tak może wyglądać. Jestem bardzo fatalistyczny, fatalistą. Każda osoba powie, że jestem pierwszym, który widzi wszędzie problemy. Okej, no dobra, ale z drugiej strony tak, wiesz, rozmawiamy sobie i ty mówisz, fajnie by było jakby, wiesz, wszystkie firmy, odejście od kapitalizmu trochę, właśnie wejście bardziej w taką ideę w tym wszystkim. Ale bardziej chodzi o to, że na przykład, nie wiem, chcesz postawić dom, tak? Wybierasz sobie na przykład jakieś miejsce pod Warszawą albo gdzieś w Polsce, gdzie chcesz postawić dom. I zależy ci na tym, żeby sąsiedzi to były osoby, które sobie kupują Tesla, kupują jakieś nowe samochody, wiesz o co chodzi, że stać ich na to, że otoczenie jest fajne. I teraz to samo się tyczy tego otoczenia, gdzie mieszkamy. I dlatego to jest cenniejsze niż posiadanie super samochodu, żeby całe twoje otoczenie, w którym mieszkasz, było zrównoważone, podobne do ciebie, miało czas, wiesz o co chodzi, żeby były restauracje, żeby ludzie chcieli do tych restauracji chodzić. Miło czas, mówi gość, który poświęca kilka tysięcy godzin na czytanie, wiesz, na rozwiązywanie problemów. Tak, ale to też nie wszyscy to muszą tak robić. Ja też tego nie pochwalam. Bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś ma w tym pasję, to jest super, ale odpowiadając na twoje pytanie, to dla nas samych jest super, jeżeli nasze otoczenie jest na zbliżonym poziomie, a nie w ten sposób, że my tylko myślimy, to kiedy sobie kupię Maybacha, no bo to jest, to wyróżnia taki prymitywizm na Instagramie czy na Facebooku, robi mi się niedobrze, jak widzę tych ludzi w tych lansujących się w Dubaju czy tak dalej, to od razu zamykam te portale, bo to, wiesz o co chodzi, ta branża czasami... Moja koleżanka, która, nie chcę mówić jej imienia, z jednej z dużych firm konsultingowych, zawsze mówiła: hej Grzegorz, na Tinderze to widzę samych, czy tam ludzie, z którymi się spotykam, tam jakieś chłopacy, to są sami
swaperzy na tych mieszkaniach, jak to się nazywa? Fliperzy, tak, że co drugi to flipper. Okay. Kiedyś mówiła Już to, teraz nie, bo mówiła to jakieś 2 siadł. czy 3 lata temu, że co drugi przychodził, że z rentierem jest flipperem, tak? A ona bardzo ogarnięta, bardzo inteligentna, cudowna dziewczyna. I trochę z taką pogardą to mówiła o tym, że oni wszyscy są flipperami i każdy tylko myśli, że zarobi na kupię taniej i sprzedam drożej. Chodzi o to, że nie wytwarzają czegoś, tak? O to ci trochę chodzi? Tak, że nie wytwarzają czegoś albo że nie challenge'ują jakiegoś ważniejszego problemu, tylko myślą o tym, jak najszybciej zarobić, że tu zarobię bańkę, jestem happy. Tak, No to się zgadzam, że nie rozwiązują trudnych problemów. Tutaj Szymon Negacz o tym mówił, że on właśnie dzieci wychowuje tak, żeby oni byli wytwórcami, a nie konsumentami, nie? I to jest trochę Dokładnie. takie podejście, nie? Fajne, podoba mi się to. Mówiłeś ostatnio w naszej rozmowie, że chciałbyś zachęcać founderów do tego, żeby wychodzili poza swoje spektrum zrozumienia, poza swoje dziedziny. To mi bardzo siada, totalnie się z tym utożsamiam. Czy ty masz jakąś dziedzinę, w której ty czujesz, że gdybyś był lepszy, to twój biznes by skorzystał, ale jednak tam nie wchodzisz jeszcze z jakiegoś powodu, albo w ogóle? Znaczy founder musi nauczyć się jednej rzeczy, która też przez cały czas mam dużo do zrobienia. To jest rozwoju innych. Okay. I pracy z ludźmi, w jaki sposób ich motywować, w jaki sposób być pogodnym, być takim serdecznym, uprzejmym, nie krytykować. Wiesz, o co chodzi? Tak. I to jest taki leadership, który zawsze jest bardzo ważny. Więc odpowiadając na twoje pytanie, mi się nasuwa, że w tym temacie jestem cholerykiem, który bardzo szybko się niecierpliwi, jak coś nie idzie po twojej myśli, tak? Lubisz szybko iterować, co? Tak, ale to jest coś, co każdy z nas musi być w tym lepszy. I koniec. Tak. Z uśmiechem będę ludzi do tego przekonywał. Wcale nie wymuszą. Fajnie, nie, rozumiem to totalnie, nie? Bo też trochę się z tym utożsamiam. W czym się rozwinąłeś od naszej ostatniej rozmowy? Najbardziej? Czujesz? Kurczę, to bardzo trudne pytanie, bo tak ciężko ocenić samemu siebie. Wydaje mi się, że na pewno poświęciłem sporo czasu na AI. Na pewno bardzo dużo się nauczyłem rzeczy, jak kupować rzeczy tanio. Bo w laboratorium, żeby przetrwać, to jest jedyna metoda sprowadzania rzeczy, to jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, bo my zaczynaliśmy budowę laboratorium 1,5 roku temu własnego, no i wtedy dopiero eksperymentowaliśmy. Ale co ciekawe, było to na pewno bardzo wartościowe. Dzisiaj nawet jak kupiliśmy nowy sprzęt, nie kupiłbym go, tylko dalej bym szukał używanych rzeczy. Okej, spoko. Że błędem było to, że kupiliśmy niektóre rzeczy nowe. Okej. Dobry insight ogólnie. Na przykład, nie wiem, wydaliśmy na 4 chromatografy też na ponad bańkę z 6, które mamy. Tam mocno ponad 1 milion. I mogliśmy te 4 chromatografy kupić używane. Tak. I żałujesz? Żałuję, bo te używane nam działają już. Okej. Więc znaczy, to jest teraz się tak dobrze mówi po czasie, bo mogło być tak, że wiesz, no człowiek musi też przez różne etapy przejść. No po prostu to była jakaś decyzja, która niekoniecznie jest taka zła, bo te chromatografy działają przez 20 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu. Tak. Ale to jest na pewno coś, czego jeszcze wtedy wydaje mi się, że chodzi o to, że pracując nad jakimś procesem, potrzebujemy kombinować, w jaki sposób zrobić to szybko i tanio. To jest taka sama kompetencja, jak umiejętność prezentacji, czy umiejętność znajomości Excela. Czyli musimy się nauczyć, jak sprowadzać rzeczy z Chin. W jaki sposób sprowadzić kontener. Jest to niewygodne, jest to ryzykowne, nam wszystkie rzeczy doszły, z Alibaby i tak dalej, a kupujemy rzeczy radykalnie taniej niż to jest w Europie. I fajnie to podsumowałeś, czyli to jest twoim zdaniem właśnie uczenie się biznesu, czyli właśnie w tych obszarach, których jeszcze nie znasz, albo w sensie tych, które są potrzebne do tego danego biznesu, być coraz lepszym właśnie w optymalizowaniu tego. W optymalizowaniu chcemy wyprodukować tą żarówkę, to potrzebujemy jak najszybciej uruchomić proces testowy, skompletować w ogóle całość. I ta umiejętność tego researchu, budowy tej żarówki, w mojej opinii, jest taką samą kompetencją jak znajomość Excela. Spoko.
fajne. Czy programowania. Wielu programistów się tego boi, bo to jest dla nich obce. Mhm. Rozumiem. Wiele osób po studiach nawet wzorcowych się tego boi, dopóki nie przejdą takich procesów na pierwszy raz, a to jest bardzo potrzebna umiejętność w życiu, tak? Która wymaga interakcji z ludźmi, takiego kombinowania i daje ogromne oszczędności. No tak, widzę, że właśnie masz wysoko tą sprawczość i to jest właśnie między innymi taki meta-framework do tego, żeby tą sprawczość mieć. Tak. Lepszą. Tak. Fajne. Jak ty podchodzisz do kultury organizacyjnej? Bo ja czuję, że wy, tak jak już rozmawialiśmy o tym trochę, że wy macie bardzo dobrą kulturę organizacyjną. Potwierdzisz czy nie? Nie potwierdzę, bo to wiesz, trawa jest zielona u sąsiada, jak się patrzy z boku. No. Tak? Więc myślę, że nie wiem, gdyby nie Sandra, Mateusz czy inne osoby u nas, Sandra, która tryska uśmiechem za każdym razem, pewnie wiele osób by zrezygnowało z pracy ze mną, tak? Więc to też czasami jest potrzebna pewna równowaga. Ta kultura organizacyjna jest bardzo ważna, żeby ludziom się pracowało dobrze, ale ona też czasami musi być na tyle niewygodna, żeby stymulować do próby szybkiego zamknięcia tematu. Więc inaczej się pracuje w Google, w dużej firmie, gdzie są poukładane procesy i oczywiście ten szacunek musi być do każdej osoby. Ta kultura pracy musi być taka, żeby nas rozwijała, a inaczej się pracuje w firmie, gdzie przyszłość jest jednym wielkim znakiem zapytania. Więc trzeba wtedy dać ludziom bezpieczeństwo, bo oni nie mogą tego czuć, tak? No bo wtedy by byli sparaliżowani ryzykiem i trzeba ich przed tym chronić na tyle, na ile jest ich doświadczenie i wiedza życiowa, ale z drugiej strony trzeba ich stymulować i powiedzieć, jak tego nie zrobimy w tym kwartale, to kurczę, ja idę do pani profesor i ją błagam na kolanach, żeby nam pomogła. I czasami to powoduje, że to wchodzi komuś na ego, no to co, my nie damy rady, musimy do niej pójść, albo wiesz, że masz jakąś perspektywę, że jak tego nie zrobisz, no to wydamy na to dużo więcej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, kultura organizacyjna bardzo często wynika z sytuacji, bardzo ważni są ludzie, którzy mają dużą, pozytywną energię. Ja niestety taką osobą nie jestem, może też po prostu za dużo pracując, ale mam takie osoby, mam szczęście do takich osób, czy to w userze, Ala, Ola, Michał, Bartek i tak dalej, Paweł, czy tutaj pozdrowienia dla nich serdeczne, czy w Genotiku też są takie osoby, które po prostu dbają o to, żeby przekazywać rzeczy innym osobom tak, aby każdy chciał to serdecznie zrobić i żeby wszyscy byli traktowani tak po prostu uczciwie. Bo czasami możemy wejść, wiesz, poniedziałek rano, hej, tam co dzisiaj mamy, 8 rano zaczynamy 8:05, dobra, no to co teraz? Nad czym pracujesz? 8:03, tak. No i to jest mój vibe, tak? Okej, rozumiem. I teraz super. Ile problemów rozwiązałeś? Pierwszy poniedziałek to jest spoko, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, ale po 5 miesiącach czujesz się jak maszyna, tak? No. O 17 zrozum, czy możesz jeszcze to skończyć. No a tutaj chodzi o to, że ta empatia do ludzi, która jest bardzo ważna, ona powoduje, że ludziom się chce wspólnie pracować, więc bardzo szanuję osoby, które u nas w firmie mają też to na ogromnym poziomie i te osoby bardzo często tworzą tą kulturę organizacyjną. Ciekawe, że użyłeś słowa niewygodna, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że fajnie zrobić taką kulturę, żeby ona była trochę zgrywalizowana, żeby ludziom się właśnie chciało robić te rzeczy. Ciekawe jest to, że użyłeś teraz słowa niewygodna. Kupuję to, w sensie to jest fajne, ale że niewygodnie nam z tym, że problem jest nierozwiązany. Wiesz co, jestem bardzo słaby w temacie kultury organizacyjnej. To nie jest temat, w którym ja się uważam... Wcale tak nie uważam. Ja się czuję naprawdę, to jest taki temat, w którym widzę, że dużo rzeczy, które powinienem zrobić inaczej. No. Tak. No. Mi się bardzo podoba z twoich opowieści to, jak wygląda ta wasza firma w środku. Mamy bardzo dobrą atmosferę, dużo uśmiechu, ale jednocześnie bardzo dużo stresu, który męczy i ogrom rzeczy, które są zrobione
jakby żeby działały. Chodzi o to, że czasami w takich bardzo skomplikowanych procesach nie musisz wszystkiego na początku tak doskonale dobrze dokumentować. Ważniejsze, żeby spiąć cały proces. I później inna osoba przechodzi przez to i wszystko to procesuje jeszcze raz i spisuje. I patrzysz, że na pewno te procesy są dobrze poukładane. Czyli to może w świecie laboratoryjnym nie jest idealny przepis na proces, więc nie kopiujcie tego, ale też to tak u nas, odpowiadając na twoje pytanie, no, im bardziej trudny projekt robisz, tym... Wiesz, to jest tak, jakbyś zapytał Elona Muska wtedy, kiedy miał problemy z jednym samochodem czy z drugim, jak wyglądała kultura organizacyjna. Tak. No, szorowała po ziemi. No. Szorowała po ziemi z uwagi na to, że programiści musieli sprzedawać, żeby przeżyć. Albo spali w fabryce nie tylko on, tylko inni ludzie i to jest standardem, więc ta kultura organizacyjna jest na słabym poziomie. Jest po prostu, tak? No wiesz, powiedziałeś o stresie, z drugiej strony, wiesz, założyliście firmę w biotechu i to jeszcze która rozwiązuje tak trudne problemy, że no, trudno, żeby tam nie było stresu. To raz. Nie? Dokładnie i tak to staramy się też mówić innym osobom, że słuchaj, to jest nietypowa sytuacja, możesz pracować przy zaawansowanym problemie, ale procesów, jakby mamy procesy laboratoryjne wszystkie bardzo dobrze ustrukturyzowane, w IT tak samo, włącznie z CI/CD i tak dalej, więc mamy to całkiem przyzwoicie porobione, jednakże jest bardzo dużo miejsc do usprawnień, po prostu. No, rozumiem, ale... Po prostu nie masz na to czasu. Tak? Rozumiem, ale użyłeś też słowa uczciwa. Z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi szuka właśnie uczciwego traktowania w firmie. To jest najważniejsze. Każdy jakby czasami potrzebuje transparentności. Takiej, że znam z innych przykładów osoby, które, nie chcę mówić nawet z jakich firm, osoby, które nie mogą się doprosić nie o podwyżkę, tylko o to, co muszą zrobić, żeby ją dostać. O taką transparentność, bo ktoś cię odsyła, idź do osoby A, później pójdź do osoby B, a nie to najlepiej ty nie odzywa się i pójdź do osoby C. I to powoduje, że nie ma zaufania do takiej wspólnej kooperacji. Ja czuję z twojej opowieści, że ja zgaduję, że ludzie z tej twojej trochę opowieści, że ludzie, z którymi pracujesz, no mały zespół, że jest tam taki duch właśnie rozwiązywania tego waszego głównego problemu. Zresztą trochę o tym rozmawialiśmy i ty trochę to potwierdziłeś. Oczywiście, że tak, tylko on też wynika z wielkiego szczęścia do kluczowych osób. Okej. I też te osoby przyciągają później kolejne takie osoby. Więc... No, ale to może być pewien sposób do tworzenia właśnie kultury, nie? No tak, to najważniejszą rzecz, którą mamy w tworzeniu firmy, to dobierać sobie współpracowników na możliwie najsilniejsze jednostki. Bo oni wymyślą i poprawią twoją strategię. Dobra, a jak to jest z rozstawaniem się z ludźmi? Mówiłeś o tym, że to też jest ultra istotne, jeżeli chodzi o firmę. Zwolniłem teraz jednego chłopaka z doktoratem z matematyki, w którym pracowaliśmy 3,5 roku. Bardzo fajny człowiek, bardzo zaangażowany pozornie, ale nie potrafiący dowieść rzeczy na termin, albo przez cały czas przekładający to, kiedy to w końcu zrobi. Okej. I mieliśmy 3 miesiące trudnych rozmów. Zwracanie, znaczy, nie, to jest long story, po prostu byłem w miarę też blisko tego, co tam się działo. No i czasami te mniejsze zespoły potrzebują trochę więcej czasu, ale moje doświadczenia z osobami są takie, że jeżeli masz czasami 1-2 osoby, powodują mocne wydłużenie rozmów, planningów, dyskutują z innymi bardzo dużo. W tych niewielkich zespołach trzeba bardzo szybko próbować zrozumieć, kto jest tym doerem, a kto jest tą osobą, która jak jest w kimś w parze, to najczęściej rozwleka dyskusję albo jest dużo poprawek do jej kodu. Okej, dobra. Takie osoby zawsze są w każdym zespole
Tylko w tych mniejszych zespołach jest to po prostu bardziej istotne, żeby postarać się. Jakby mam do dzisiaj wyrzuty sumienia, nie wiem, czy to była dobra decyzja, że się rozstałem z tą osobą. To było moje też zmęczenie już za dużej ilości rozmów wspólnych. Może to był błąd, bardzo inteligentny facet. Ale trzeba to robić. To jest trudne, to jest bolesne, bo utożsamiasz się z tą osobą, lubisz tego człowieka, ale widzisz, że czasami to nie funkcjonuje. No tak, może zabić firmę, nie? Tak, i na koniec dnia liczy się to, jakby to powiedzieć, czy uda ci się to dowieść. Oczywiście są różne strategie działania. Możesz wziąć inwestora, jak idziesz tą drogą, zasypać to kasą, zatrudnić lepszych ludzi. Możesz wymyślić lepszą strategię samemu, która nie jest tak ambitna, jest prostsza i lepiej zadziała. To jest dużo lepsza metoda, zachęcam. Tak? Czasami są firmy, które nawet z Polski osiągnęły bardzo duży sukces finansowy, robiąc proste rzeczy, a ten ich, jakby to powiedzieć, model działania skupia się na jednym wytrychu, który generuje im klientów z jednego źródła. Okay. Mam w głowie teraz 3 albo 4 takie projekty. Chyba mogę powiedzieć o jednym, bo to było publicznie powiedziane. Na przykład, nie wiem, polska spółka SurfSeo mająca bardzo dużo klientów wcześniej z Jarvisa. Tak? Fajni ludzie, super zespół. No i jakby to też, wiesz, czasami dobra strategia, to mam na myśli to, żeby znaleźć sobie takie miejsca, które mogą ci dać dobre źródła tego rozwiązania. A oni dobrze zarobili, co? No już jakby nie chcę teraz poruszyć tego tematu, ale na pewno fajnie będziemy ludzie. Rozmawiać. Kibicuję szczerze. I takich przypadków znam jeszcze kilka, w których ktoś wpadł na fajny pomysł generowania, jakby rozwiązywania tego kluczowego problemu dystrybucji w ciekawy, nietypowy sposób. Tak. No. I bardzo często to było związane z timingiem. Czuję to. Mówiłeś ostatnio, że w ogóle mam wrażenie, że o tym mówiłeś, nie nazwałeś tego, o takiej właśnie doskonałości operacyjnej u was. Gdzie jest dzisiaj takie wąskie gardło, które twoim zdaniem jakbyście rozwiązali, to o rząd wielkości byście skoczyli, jeżeli chodzi o prędkość iteracji? Wąskim gardłem na dzień dzisiejszy jest po prostu zbyt mała ilość osób. Okay. I tutaj nie mamy czego optymalizować w pracy pojedynczych osób. Po prostu jest nienaturalne to, że mamy tylko 20 osób. Dobra. I na skalę tego, co robimy, trzeba albo uciąć część rzeczy, albo oddać gdzieś dalej, albo tego nie robić, albo zatrudnić więcej osób. No, spoko. Broni się to. To jest w ten sposób, bo to nie jest tak, że nie wiem, mamy wąskie gardło na rekrutacji, tylko mamy jedną rekruterkę, która nam pomaga w jednym procesie, a wiele procesów robimy sami. I to nie jest tak, że ten proces rekrutacji jest zły, jest po prostu za dużo rzeczy na zbyt małej ilości osób. To wynika za każdym razem z funduszy, a fundusze wynikają z tego, że dopiero teraz wychodzimy do inwestorów, mając potwierdzoną całość. Ostatnio mówiłeś a propos usera, że trochę nie do końca byłeś zadowolony z tego, że on nie był tak globalny, jak chciałeś, żeby był w pewnym momencie. User miał dużo większe możliwości bycia dużo większą firmą. Tak? Fajnie się rozwija, jakby spółka od czasu przejęcia tylko za sprawą polskiego zespołu super sobie radzi. Więc to, co mogę powiedzieć, że bardzo dobry zespół się udało stworzyć. Wszystkie kluczowe osoby zostały. No dobra, a mówiłeś o tym, że mogła być dużo większa. Dlaczego nie była twoim zdaniem? Gdzie tam był? Dlatego, że przegapiliśmy pewien timing dużo szybszego działania. Okej. I to oczywiście teraz już takie gdybanie. Ale twoja analiza wsteczna dla mnie jest bardzo wartościowa. Mogliśmy dużo bardziej agresywnie działać, albo inaczej, prawdopodobnie mogliśmy być większą firmą, która gdyby pewne problemy, aspekty techniczne zrobiła lepiej na początku w 2017 roku,
początkiem XVIII, to mogło być na dużo wyższym poziomie z perspektywy takiego globalnego działania. Technologicznie po wszystkich audytach przy sprzedaży spółki i do dzisiaj wiemy, że na pewno mamy to bardzo dobrze zrobione technicznie, co wyróżnia tę firmę w skali innych kiepskich produktów. Nie, że kiepskich, tylko innych kupowanych spółek przez inne podmioty, które też nawet ostatnio analizowaliśmy, bo w tym uczestniczyłem. Ale dystrybucja i szybkość tej dystrybucji ma bardzo duże znaczenie. Czy jak masz produkt, który działa, to trzeba biegać. Tak samo jak się biegało przy tworzeniu tego produktu. Kumam. I to też jest teraz wyzwaniem, żeby w przypadku Genotika i w przypadku Usera ta firma mogła być na wyższym poziomie, tylko oczywiście wtedy moje kompetencje, kultura organizacyjna, wielkość organizacji, brak ludzi, fundusze nie pozwalały na to, albo nie widzieliśmy wtedy tej opcji. Czasami uczę się tego, że mniejsze ilości lepszych, lepiej dobranych działań dają po prostu lepszy efekt. Dobra. Jeżeli tam strategia się dobrze przemyśli, są osoby, które... Ja jestem takim trochę dziwnym człowiekiem, że bardzo szybko działam, a też uczę się tego, że część bardzo dobrych menedżerów i osób zarządzających lepiej i głębiej analizuje decyzje, podejmuje mniej błędów. Okej, dobra. Tak, jest takie spektrum. Szybkie decyzje, nie zawsze... trafione, tak? Nie zawsze trafione, ale więcej versus wolniejsze. I to zawsze jest dylemat, nie? To zawsze jest dylemat, ale to trzeba widzieć też to z boku, jakie są własne ograniczenia. Czyli ty podejmujesz szybko, ale wolałbyś trafniej? Każdy wolałby trafniej. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu każdemu z nas wydaje się, że decyzję można byłoby podejmować lepiej. Tak? I to jest takie teraz gadanie. No tak, no. No to już jest na edge'u tej analizy wstecznej, zawsze skutecznej. Okej. Co najbardziej cię jara w tym biznesie? Dlaczego jesteś w stanie wytrwać tyle i będziesz go jeszcze robił, czuję, bardzo długo? Dlatego, że rozwiązujesz ważny problem społeczny. Możesz tworzyć oprogramowanie do tego, żeby w znanej sieci z płazem sprzedawać więcej słodyczy i alkoholu i się tym szczycić, że ta sieć z płazem sprzedaje więcej słodyczy i alkoholu i innych rzeczy. Alkoholu, to taki wiesz, o co chodzi. Ale alkohol to jest, nie rozumiem. Tak, że jakby na koniec dnia w tej sieci z płazem fundusz inwestycyjny w bardzo brutalny sposób optymalizuje swoje przychody. Tak. Optymalizując marże, wprowadzając bardzo marżowe produkty niskiej jakości i tak dalej. I możesz szczycić się tym, że pomagasz temu funduszowi sprzedawać produkty masowo z jak największą marżą bezpośrednio, a możesz próbować zrobić problem, który nie jest tak marżowy, że się tak wyrażę, nie jest tak seksowny z perspektywy tego, że pracujesz, wiesz o co chodzi, tak, tylko tak. Ma na koniec dnia taki wymiar, że no kurczę, mamy naprawdę wiele osób, które teraz mają, znaczy nie nawet teraz, które po prostu mają problemy z nowotworami, mają problemy z tym, że ich życie się sypie, są na chemii, albo nie wiedzą, jaka choroba ich dotyczy. Nawet kolejne dziecko, które tam w analizie genomu nic nie wykonało. Long story. Jakby różne przypadki też się tam obijają przez znajomych do nas trafiają i tych problemów, chodzi o to, że próbujesz rozwiązać problem, który jest po prostu ważny i jest takim ultimate wyzwaniem dla większości ludzi. To jest po prostu zdrowie. Versus jakiekolwiek działania w świecie martechu, który na koniec dnia za każdym razem próbuje po prostu zwiększyć sprzedaż niepotrzebnych produktów. Czy ty traktujesz ten Genotik jako biznes docelowy? W sensie jako ostatni? Czy w ogóle nie masz takiej perspektywy i nie wiesz tego? Znaczy, tak bym pewnie chciał. No. Nie mam żadnych myśli ani chęci tworzenia niczego innego. Jak jestem totalnie zmęczony, to sobie myślę, że będę pelet produkował. Bo wsypujesz trociny, wychodzi pelet. Proszę, jest tutaj dobry produkt.
Żartuję teraz, bardzo No, upraszczam, ale no. bardziej chodzi o to, że, Rozumiem. że sobie Wiem. myślisz Chciałbyś odpocząć, o zbieraniu wiem. marchewek, tak? Tak. Ale na koniec dnia każdy z nas bardzo szanuje to, że w ogóle mamy taką możliwość próby, bo jesteśmy też pełni pokory, jak wiele rzeczy jest przed nami i to miałem powiedzieć na początku, ten cały świat biologii jest naprawdę ultra skomplikowany. No. I każdy, kto twierdzi, że ma złotego grala na wszystko, co działa, to najczęściej jest szarlatanem. Mhm. Co musiałoby się stać, żebyś przestał robić ten biznes? Życie zweryfikuje czas, jak świat oceni to, co robimy. Czy będziemy mieć z tego wystarczająco klientów, czy to będzie się dobrze rozwijać, czy inwestorzy w to uwierzą, więc... Czyli musiałby się rozsypać cashflowowo, tak? To jest jakby jedno potencjalne ryzyko, zespołowo to jest drugie. Tych ryzyk jest dużo, tak? Trzecie może się okazać, że znaczy nie wierzę, żeby to nie działało, tak? No bo mamy tyle dowodów na stronie powystawianych z różnych osób, weryfikowaliśmy, ale wiesz, no, świat jest na tyle skomplikowany i wielowymiarowy, że nie wiesz, co cię tam spotka jeszcze. No tak, ale nie czujesz, że ty na przykład byś zrezygnował, nie wiem, po prostu, nie? Nie, o to mi chodzi. Bo tak wymieniłeś, wymieniłeś takie powody typu, no cashflow był padł, nie ale wiem, wiesz, żebym zrezygnował osobiście, to musiałyby się wydarzyć dwie rzeczy. No. Raz jakieś ultra duże problemy zdrowotne, tak, które ci nie umożliwiają pracy, nowotwory, zawały i tak dalej. A dwa, no to jakieś kompletne wyczerpanie psychiczne, ale to zależy od nas. Jakby na pewnym dalszym etapie człowiek sobie zdaje sprawę, że umiejętność oddychania, medytacji, wyjścia, pobiegania, dbania o kondycję fizyczną powoduje, czy wpadamy w depresję, czy nie. Okay. Myśli, porównywania się, to jest taka higiena umysłu. Więc wierzysz w to, że mamy nad tym kontrolę? Wierzę nad tym, że mamy na to pewien wpływ. Raz w życiu, dawno temu przechodziłem przez depresję jako 20-parolatek i wiem, i mam takie odczucie, że osoby, z którymi pracowałem, pokazały mi, dlaczego to są rozwiązania, w które nasz umysł potrafi wpaść, jeżeli w niewłaściwy sposób podchodzimy do myślenia, że inni mają lepiej, że świat jest bardziej kolorowy u sąsiadów i tak dalej. Tych metod jest bardzo wiele. Tak. Ja też w to wierzę, że mamy na to praktycznie prawie, że tak jak mówisz, no wpływ. No, tak. totalny, tak. No, long story. Mam też taką małą chciałbym, żeby ludzie trochę uczyli się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych momentach w życiu, z perspektywy tego, żeby wytrwać. No i też w tym temacie robię jedną rzecz od dłuższego czasu, więc która niebawem, mam nadzieję, że zostanie opublikowana. Ale jest to ważne, bo to jest pewna umiejętność, którą każdy z nas musi się nauczyć. Wytrwanie, tak? Albo czasami zrozumienie, że tak naprawdę obecny stan emocjonalny, który mamy, obecne zmęczenie, obecne myśli są tylko czymś, co z boku możemy postarać się na to spojrzeć, zaakceptować, no nic z tym nie zrobimy, okej, taka jest sytuacja i po prostu potraktować się z czułością i przejść do kolejnego, do tego, że okej, to po prostu minie. I lecimy dalej. Z 2-3 lata z Moniką Dębicką, która uczyła mnie, nie tylko ona, takich technik oddechowych, prostych, które nie mają tam nawet żadnej afirmacji, są po prostu procesem myślowym, albo procesem takiej higieny umysłu dnia, aby po prostu się nie załamywać. Bo bardzo dużo osób ma problemy z brakiem nie tylko wiary w siebie, ale takiego jakby to powiedzieć, no, około depresyjne, tak? Nie jestem psychologiem. Ja wierzę w to, że to jest właśnie związane między innymi właśnie z tym nastawieniem, z tym growth mindsetem, który ty masz. Nie wiem, czy udało ci się w końcu przeczytać książkę, o której ci mówiłem, Carol Dweck, Mindset, bo rozmawialiśmy o niej ostatnio. Ja mam ją chyba zapisaną w notatkach po naszej rozmowie. Ja też kilka książek sobie podbiję po tej rozmowie do góry na liście, o których ty mówiłeś, więc też się przyznaję, że nie ostatnio jeżeli książki, to dużo mniej czytam, więc ale wrócę. Ale tam jest też wspomniane to, że ludzie, którzy mają to nastawienie na zmienność, to coś, co ty masz, przeczytasz tą książkę i stwierdzisz, fajnie, że to jest przynajmniej zdiagnozowane i nazwane,
ważne, to są dowody naukowe na to, że ci ludzie, jeżeli przechodzą depresję, to przechodzą ją dużo, czasem nawet mogą nie zauważyć, że ją przeszli właśnie z tym growth mindsetem, że ona będzie dużo bardziej gładka. Też depresja jeszcze wynika z jednej bardzo ważnej cechy, bardzo ważnego parametru, który musimy sobie zdawać sprawę, to jest ilości czasu przed telefonem, ilości godzin przed komputerem i że po prostu twój umysł zaczyna inaczej funkcjonować. Mhm. Tak? I że trzeba się po prostu przestawić na taką rozmowę z ludźmi, na bycie tu i teraz, a nie katować się, jak coś zrobić, albo czy ten paper da mi odpowiedź na to pytanie, które nie umiem znaleźć, tak? Więc zachęcam do tego, żeby po prostu spojrzeć na te zasady takiej po prostu obecności i prostych technik oddechowych, które nie powodują mi nic innego jak próba nie myślenia o niczym i robienie pewnych wdechów. I to w mojej opinii to bardzo pomaga. Fajnie powiedziałeś o tym takim frameworku, żeby tu i teraz zaakceptować właśnie to co się czuje, myśli i pójść dalej. To mi właśnie przypomina też takie podejście, które kiedyś sprzedał Rafał Mazur, taki właśnie framework, żebyś zaakceptował to, co czujesz, przypomniał sobie, jaki masz plan i przeszedł w końcu do realizacji znowu. I to jest trudne. Trudne jest taka prawdziwa akceptacja tego, co się czuje, moim zdaniem, a nie odrzucenie tego. Na zasadzie takiej, że mi długo zajęło zrozumienie tego, że ta akceptacja tego, co się czuje, to nie jest olanie tego, tylko to jest rzeczywista taka akceptacja i właśnie tak jak mówisz, na przykład praca jakimiś frameworkami do tego, żeby rzeczywiście mieć taką higienę, tak jak mówisz, na przykład psychiczną. No, ten temat jest jakby zdecydowanie głębszy, ale oczywiście. Ale tak, jeśli w ogóle podejdziemy do tego procesu w ten sposób, że nasze myśli definiują to, w którym kierunku zmierzamy z perspektywy naszego samopoczucia, tych stanów depresyjnych, takiego napędzania się, to wokół tego jest dużo więcej rzeczy do zrozumienia, ale ja zachęcam do kontaktu z psychologiem, psychiatrą wyspecjalizowanym i tak dalej. Bo tu mówimy o bardzo lekkich, jakby lekkich stanach, nie? Jeżeli... I sport, i ruch, tak? No wiesz, czemu ludzie biegają maratony, ja też miałem przyjemności po to, że po prostu chcą się oderwać i to daje tyle dopaminy i tyle szczęścia. Tak, no, zgadzam się z tym. Grzegorz, mega rozmowa. Mam dla ciebie jeszcze przestrzeń, żebyś ty powiedział to, co chcesz powiedzieć ludziom, a nie ja zadam pytanie, ale możesz też, wiesz, chamską reklamę Genotika zrobić. Nie, broń Boże, tutaj chciałbym zawsze zachęcić inteligentnych, bardzo wiele osób, które wiedzą, że mają sporą wiedzę w jakimś temacie, do tego, że jeżeli widzicie taką potrzebę, że jest taki problem na świecie do rozwiązania, to żeby nie bać się mówić o tym pomyśle, o rozwiązaniu innym, aby wspólnie się jednoczyć, aby próbować to zrobić razem. Czyli my byliśmy w naszym kraju często uczeni, że jednostka jest w stanie cokolwiek sama zrobić. Moje odczucie jest zawsze teraz takie, że tylko i wyłącznie kooperacja z innymi ludźmi i takie dzielenie się informacją, bycie takim otwartym, niczego nieoczekiwaniem powoduje, że możemy znaleźć wokół siebie ludzi, którzy wspólnie chcą pomóc albo wspólnie chcą zrobić ten proces, albo w tym pomóc. Chodzi o to, żeby ogarnięte osoby, które są w czymś bardzo dobre, czasami się krępują, miały więcej odwagi, żeby próbować z innymi ludźmi wyjść do świata z tym procesem, pomysłem. Że ten strach wiele osób jakby paraliżuje, a dużo rzeczy może się okazać jasne po prostu podczas takiej współpracy. Więc to jest coś, co
do czego zachęcam. Wiesz, to już trochę tak enigmatycznie zabrzmiało. Ale super, no. Czyli mając jakąkolwiek taką nie tylko techniczną wiedzę, ale coś, w czym czujecie się dobrze, czy to są wzmacniacze lampowe, czy to jest produkcja żarówek, czy to jest produkcja zapinaczy do nart, czy tresowanie haskich. Ten świat jest na tyle duży, że na tej niszy jest bardzo dużo możliwości na świecie. Tylko trzeba się zastanowić, jak wspólnie z innymi opowiedzieć o tym produkcie, procesie, o tym rozwiązaniu, żeby stworzyć wokół tego jakąś małą zalążek firmy, który ma jak najszybciej szansę na przychody, bo dzięki temu to waliduje rynek, że myślimy w dobrym kierunku. I zachęcam do takiej otwartości, nikt tego pomysłu nie ukradnie, do tego, żeby próbować wspólnie coś stworzyć, bo to jest, wydaje mi się, że jedyna droga. Fajne. I w ten sposób właśnie powstał Genotik, tak na dobrą sprawę? Trochę tak. Takim zapaleniem właśnie innych ludzi do tego? Trochę tak, dokładnie. Super. Mam jeszcze do ciebie pytanie od naszego innego gościa. Jaką popularna w twojej branży opinię uważasz za kompletną bzdurę? Powiem na przekór, żeby zaskoczyć ludzi. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.